zapełniać, jakoś tam opróżniać, bo cały dzień dzisiaj tu jesteśmy, a obok mnie stoi Iza Duchnowska, która jest gospodynią. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, Justyna, dziękuję Ci bardzo. Cieszę się z tego, że spotykamy się właśnie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Kiedy Justyna przyszła do mnie kilka miesięcy temu z propozycją tego typu współpracy, muszę powiedzieć, że zarówno ja, jak i moje współpracownice i współpracownicy od razu się zgodziliśmy. To jest temat bardzo ważny dla nas. Cieszę się, że przyjechały tutaj osoby właściwie z całej Polski i spotkaliśmy się tutaj po to, żeby rozmawiać o teatrze, który tworzymy. Teatr to, chcemy, żeby to była sztuka odważna, ale też chcemy wszyscy, żeby to była sztuka wrażliwa na drugiego człowieka. I ta wrażliwość jest dla nas bardzo ważna, jak i ta odpowiedzialność, którą chcemy brać za to, co robimy jako ludzie teatru. I ja bardzo krótko, bo życzę nam wszystkim, czyli sobie też, inspirujących rozmów, tego wspólnego dialogu, tego, żebyśmy rzeczywiście tworzyli taki teatr otwarty, myślący o uczestnikach, o nas wzajemnie. I ostatnie moje życzenie, bo spotkaliśmy się tutaj, wiem, że to zabrzmi może banalnie, ale spotkaliśmy się tutaj, bo nam wszystkim zależy. I właśnie życzę sobie i nam tego, żeby nam jak najdłużej zależało. Dziękuję bardzo. Zostawiam Was już z Justyną, a mikrofon zaraz przekażę kolejnej osobie. Ja mam tutaj kartkę, bo przede wszystkim chciałam przedstawić się, bo próbowałam Was łapać w przerwie i niektórym mówić, że jestem Justyna i witam Was serdecznie, ale no nie wszyscy się znamy. Ja nazywam się Justyna Mańkowska-Kaczmarek i reprezentuję Fundację Katarynka, która całym zespołem zorganizowała i wydarzenie, i projekt, a dzisiaj spotykamy się właśnie na seminarium Zdrowie psychiczne w teatrze. I nie mogę pominąć faktu, że seminarium jest realizowane w ramach projektu Teatr Obszary Wrażliwe, który jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy, współfinansowanego przez Unię Europejską Next Generation EU w ramach programu KPO dla kultury, który jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, ale wsparła nas także Gmina Wrocław i bardzo już od samego początku wspiera nas także Wydział Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Jest z nami Iza Kurz-Kuriata, dyrektorka tego wydziału i kiedy kilka miesięcy temu też przyszłam do Izy z tym tematem, no to ona powiedziała tak, to robimy to, w ogóle zorganizowała spotkanie z dyrektorami teatrów dolnośląskich, które też było bardzo inspirujące i burzowaliśmy się, także Izo, ogromnie Ci dziękuję i też chciałam Cię poprosić, żebyś kilka słów powiedziała, czemu Ci zależy. Dzień dobry. Tak, jak Justynka powiedziałaś, nazywam się Izabela Kurz-Kuriata, jestem dyrektorem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Nic nie szkodzi, to i tak ten sam obszar. Szanowni Państwo, no nam zależy, bo dla mnie i chyba dla nas wszystkich teatr to emocje, a tam, gdzie emocje, to na pewno olbrzymia dawka wrażliwości, którą mamy, a jak ta wrażliwość jest, to naprawdę jesteśmy narażeni na wszelkie bodźce, zarówno te pozytywne, ale również niekoniecznie miłe i sympatyczne. I ono w teatrach, jak Państwo doskonale wiecie, bo to Wy wiecie, bo to Wy pracujecie na porządku dziennym, jesteście z tym, zderzacie się z tym, jest mimo całych pięknych emocji, pięknego dzieła i właśnie piękna, bo ja zawsze mówię, że my się zajmujemy pięknem, no to jest masa ciężkich tematów, które musimy codziennie od samego rana do wieczora się z nimi zderzać, pokonywać i to wcale nie jest takie proste, więc jak Justynka przyszłaś do mnie, ja jestem zachwycona, bo uważam, że naprawdę warto rozmawiać i powinniśmy razem dzielić się tymi wszystkimi doświadczeniami. Dlatego fajnie, że to się może stać. Dziękuję i całej kadrze zarządzającej tutaj Teatrem Polskim, który od razu tak faktycznie przyjął to Państwa pod swój dach. Życzę Państwu owocnych obrad i jestem przekonana, że zakończy się to na pewno wartością jakąś dodatnią. Bardzo, bardzo dziękuję Justynka za ten projekt. Bardzo ważny. Dzięki śliczne. Dzięki bardzo. A ja też chciałam powiedzieć, że
Naszym gospodarzem dzisiejszym i partnerem jest Teatr Polski we Wrocławiu, ale mamy też drugiego super partnera, Wrocławski Teatr Lalek, który też gościł już nas na warsztatach i też nie wyobrażam sobie, żeby o tym temacie mówić bez udziału lalek wrocławskich, bo po prostu im też bardzo, bardzo zależy na tym, więc też bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. I tylko tak rzucę hasłowo, nie wiem, czy to widzicie, ale naprawdę jesteśmy tutaj jakby z całej Polski. Jest i Rzeszów, i Bielsko-Biała, i Gdańsk, i Gdynia, Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin. No naprawdę to jakby daje takie poczucie, na pewno nie wymieniłam wszystkich. Włocławek był jeszcze, czy przepraszam? Jest, tak, 3-osobowa reprezentacja. Więc i Wałbrzych. Jest, właśnie. Legnica, widzicie? Nie, no po prostu jest nas trochę z różnych miejsc, więc mogłabym pewnie wymieniać, ale to właśnie jakby z mojej strony i z naszej strony to ogromnie dziękujemy, że nam zaufaliście w tym temacie, że jakby daliście się zaprosić do tej przestrzeni, żeby w ogóle o tym rozmawiać, ale jeśli się nie znamy, to ja dosłownie kilka słów. Katarynka działa od 16 lat w obszarze dostępności kultury i nam po prostu też zależy, żeby wszyscy czuli się zaproszeni. Wspieramy i kadry kultury, od właściwie początku prawie współpracujemy z różnymi teatrami w tym obszarze, a od jakichś 3 lat poszerzamy też to pole dostępności o zdrowie psychiczne, bo widzimy, że wcześniej nie było tak na radarze tych naszych tematów i bardzo mocno to wybrzmiało właśnie szczególnie jakieś 3 lata temu, ale to oczywiście nie znaczy, że nie ma wśród nas osób, które już wiele lat pracują z tym tematem, natomiast to jest jakaś nasza historia i ja, jak wiedzą osoby z mojej fundacji, bardzo się w ten temat zaangażowałam, pewnie niektórzy powiedzą, że mnie to pochłonęło. Realizowałam stypendium też ministra kultury, w którym rozmawiałam dużo z odbiorcami, odbiorczyniami, ekspertami przez doświadczenie, ale też właśnie praktykami kultury i ten temat teatru od początku bardzo wybrzmiewał i w tej drodze oczywiście nie jestem sama, bo są ze mną między innymi Marta Kurowska z Wrocławskiego Teatru Lalek, Helena Świegocka z Nowego Teatru, które od początku bardzo dużo inspiracji mi dostarczyły i bardzo dużo rozmawiałyśmy na różne tematy, a w tym konkretnym działaniu po prostu są na pokładzie i też wspierają i swoją wiedzą i doświadczeniem. Na pokładzie jest też Ala Regiewicz, która się z wami komunikowała i dzięki temu tak to wszystko się udało. Ale chciałam też powiedzieć, że część z was poznałam też dzięki Towarzystwu Inicjatyw Twórczych Cieszę się, że przyjechałaś do Wrocławia dzisiaj. Co prawda nie ma Marty, ale dziękuję Oksana, że jesteś. I na przykład Anię Rochowską, która przyjęła zaproszenie, dyrektorkę TR Warszawa, która będzie prowadziła panel o zespołach. Poznałam choćby przez działania wspólne z Super kurs Kioski Troski, do którego was zachęcam bardzo serdecznie, bo w tym roku na pewno będzie miał kolejną odsłonę i za to też dziękuję. Jeszcze chciałam was zaprosić na jedno działanie w ramach tego projektu. W przyszłym miesiącu znowu będziemy organizować webinar, tym razem z organizacją, która nazywa się Performing Medicine i od 20 lat działa w Londynie właśnie w tym obszarze zdrowia psychicznego, wykorzystując narzędzia i teatralne, i performatywne do tego, żeby wspierać choćby sektor zdrowia psychicznego albo na przykład sektor w ogóle medyczny. I myślę, że to jest bardzo ciekawe też połączenie i tak może nam też pokazać, gdzie właśnie te narzędzia i teatralne jakieś umiejętności czy wiedza mogą pójść, jeśli chodzi nawet o ścieżkę kariery. Więc na to was bardzo zapraszam. I tylko ostatnie zdanie o tym, że zależy nam i właściwie naszym głównym celem jest raczej to, żeby dzisiaj się poinspirować i dać sobie jakieś
małe i większe praktyki, bo oczywiście moglibyśmy też tu tworzyć taką przestrzeń do, wiecie, mówienia o swoich trudnych doświadczeniach albo o wyzwaniach, ale my uważamy, że warto zacząć od inspiracji i tego, żeby pokazać, co może być dobrego. Dlatego takim moim marzeniem jest, żeby każdy i każda z was chociaż jedną drobną praktykę albo rozwiązanie, albo kontakt wziął z tego dzisiejszego spotkania i zawiózł do swojej instytucji po prostu, żebyście się wymienili kontaktami, posieciowali, na to będzie, mam nadzieję, wystarczająco dużo czasu, popytali, popatrzyli. Także tak to widzę. Dodam jeszcze, że będą, ponieważ nie wszyscy nasi paneliści i panelistki są w Polsce, więc będą 2 momenty, kiedy będziemy łączyć się online z panem Maćkiem Klinowskim z Londynu i z Anią Smolar, bo ona też jest nie po prostu poza Polską, więc będziemy mieć taki, myślę, ciekawy, hybrydowy panel, ale wierzę, że damy radę po prostu. I teraz wydaje mi się, słuchajcie, zmieściłam się w czasie. Zaczynamy tak naprawdę od dobrych praktyk. Mam tu nawet, słuchajcie, spisane wszystkie informacje, bo ja dzisiaj będę jednak gospodynią. Mam nadzieję, że się nie zagadam gdzieś na przerwie, bo to ja powinnam trzymać to wszystko w miarę w ryzach. Plan jest taki, że mamy po 10 minut dobrych praktyk, a potem Marysia Zięba pomoże nam w moderacji i będzie czas na pytania. Ja może wyjaśnię. Dokładnie, krótko, Marysia, dobrze? bym mogła cię prosić. Tak, dzień dobry, bardzo mi miło. No tutaj już widzę, że część osób się zalogowała. Mamy niewiele czasu na te pytania. Prezentacje będą trwały po 10 minut, zgłoszono dużo ciekawych tematów i to było jak zwykle duże wyzwanie, żeby się zmieścić w czasie, więc pomyślałyśmy, że trochę potestujemy taki model, zachęcamy do zadawania pytań w trakcie. Można zadawać pytania i po każdej prezentacji zostaną wyświetlone. I to prezentujący zdecydują, na które pytanie odpowiedzą tutaj ze sceny, bo będzie na to kilka minut, może się uda na 1, może na 2, pewnie będzie to zależało, ale te wszystkie pytania zapiszemy oczywiście, prowadzący je dostaną też później i zachęcamy bardzo, żeby wrócić do nich, do tych, na które nie uda nam się opowiedzieć, później w przerwie kawowej przy stolikach. Dodatkowo przy stolikach umieściliśmy też takie pomagacze do rozmowy, więc one są niezobowiązujące, ale bardzo was zachęcamy, nie wszyscy się znamy, żeby też z tych podpowiedzi korzystać, żeby się trochę ze sobą podzielić tym, jak się czujemy dzisiaj, jak się czujemy w ogóle w teatrze. Także takie małe zaczepiacze na was czekają tam na sali. Więc jeżeli będziecie zadawać pytanie, trzeba się tutaj zalogować i będzie wyświetlona w trakcie prezentacji aktualna sesja do zadawania pytań do tej konkretnej osoby. No i później wspólnie zobaczymy i osoby prowadzące poproszę o wybranie pytania i krótką odpowiedź na nie. Dziękuję. To ja daję znać Mariuszowi. Mariusz, teraz będzie prezentacja Moniki Tomczyk, bo musicie Państwo wiedzieć, że mieliśmy bardzo różne sytuacje wczoraj podczas warsztatu i wszystko nam się wydarzyło, więc dajcie nam, bądźcie życzliwi, jeśli chodzi o technologię. Ale oczywiście ja zapraszam serdecznie właśnie Monikę, która będzie nam opowiadać, jak wspierać emocje jej dzieci i młodzieży w teatrze. I kilka słów o Monice, którą pewnie wielu z was zna. Monika Tomczyk to pedagogzka teatru w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku, gdzie integruje konsekwentnie zbierane doświadczenia z pogranicza teatru, tańca, pedagogiki. Inicjuje, projektuje, realizuje działania edukacyjno-artystyczne w ramach pracowni teatralnych Inspiracji i programu Edukacja do Kultury Gdańsk. Poszukuje niekonwencjonalnych form wyrazu, wymykających się ustalonym ramom, pracuje z osobami w każdym wieku z uważnością na ich potrzeby. Bliska jest jej praca z lokalnymi społecznościami, stawia na działania z rodzinami, społecznościami klasowymi, kocha wyprowadzać spektakle w tkankę miejską i wszelkie performatywne działania site-specific.
Związana jest z łódzkim kolektywem Portiernia Sztuki, w którym współtworzy spektakle włączające widza w proces twórczy i wynikające w nieoczywiste przestrzenie miasta. I o Monice można jeszcze bardzo dużo mówić. Na pewno to, co warto powiedzieć, to jest, że jest ubiegłoroczną laureatką Ogólnopolskiej Nagrody imienia Haliny Machulskiej dla wyjątkowych pedagogów, pedagożek teatru, a ja miałam też przyjemność Monikę poznać w tym roku właśnie, kiedy prowadziłam warsztaty w ramach kiosków Troski i bardzo mnie zainspirowały jej praktyki. Monia, zapraszam Cię serdecznie i też chciałam bardzo Was prosić o taką życzliwość tutaj dla siebie nawzajem i dla wszystkich, bo mimo, że pracujemy w teatrze, no to nie jest bułka z masłem stawać tu przed takim gronem. Dziękuję, Justyna, za zaproszenie. Gdzie mam tutaj stanąć? Dobrze, już widzę. Dzień dobry. Wypatruję jakieś znajome twarze i cieszę się, że tu jestem, że będę mogła z Wami porozmawiać. Dostałam takie zadanie, żeby w miniaturowym skrócie powiedzieć o narzędziach, jak wspierać dzieci i młodzież w przeżywaniu teatru, w ich emocjach. No nie będzie to łatwe, jak widzę Was tutaj wszystkich, więc myślę, że będę mówić bardzo też oczywiste rzeczy. Chciałam mówić właśnie o jednym projekcie, ostatnim projekcie, który nas w Teatrze Miniatura zajmuje, ale Justyna poprosiła mnie, żeby tak przejść przez takie mikro miniaturowe odsłony miniatury. Więc tak, jestem pedagogzką w Miejskim Teatrze Miniatura, gdzie współtworzę pracownię teatralnych inspiracji. Właśnie, gdzie ważną tą przestrzenią dla nas jest właśnie przestrzeń pedagogiki teatru, przestrzeń, która daje właśnie szansę na proces, na takie działania nie tylko krótkofalowe, ale i długofalowe, ale też takie budowanie po prostu relacji z widzem, no i też branie też odpowiedzialności za tą relację z nimi. I teraz tak, jak sobie zadałam pytanie, czy mam ten klucz, no to tak, to będę. Dobrze. To pierwsze będzie na pewno trudniejsze. Dobrze, czyli wzięłam to zdjęcie, bo to było, tu jest klucz, to było takie zadanie do przyszłości z futurolożką, panią Hatalską i właśnie ten klucz taki Mam wrażenie, że mamy dużo kluczy do otwierania ludzi, trochę mniej może do domykania pewnych przestrzeni. No i właśnie o których takich małych kluczykach, które nieraz pomagają nam przejść i powiedzieć, będę chciała powiedzieć. I teraz tak, jak wspieramy emocje młodych ludzi w Miejskim Teatrze Miniatura? Przede wszystkim staramy się zaczynać od siebie i działamy na szczęście w tak szerokiej sieci, jakim są pedagodzy teatru i bardzo dla nas ważnym jest wsparcie Instytutu Teatralnego w postaci partnerów Teatroteki Szkolnej. I teraz poproszę o następny slajd. I to daje taką siłę, gdzie czujemy, że nie jesteśmy sami i że te proste rzeczy mają szansę na jakiś głębszy sens. Więc to jest właśnie takie wsparcie i tutaj też powiem o takim jednym dobrostanowym działaniu, które akurat też wtedy był zainicjowany przez Instytut Teatralny podczas checkpointu, Miniaturę SPA. I to jest też taka metoda na wspieranie emocji. To było w takim namiocie do spektaklu Niewidoczne, gdzie właśnie głównym kanałem informacji było ciało i regulacja tych emocji, więc tym jednym taką jest inspiracją dla nas bardzo ważną, to jest ten kluczyk właśnie jak regulować emocje, jak się kształcić w tym działaniu, czyli też jak my się regulujemy i jak wychodzimy do widza i jak z nim pracujemy, bo myślę, że jeszcze nie powiedziałam, że Miejski Teatr Miniatura to jest teatr formy i głównie naszym odbiorcą jest widz dziecięcy i też to są rodziny
No i przede wszystkim też nauczyciele, którzy z tymi grupami, klasami i z dziećmi przychodzą. Więc tutaj to wsparcie i tworzenie bezpiecznych, przyjaznych, wyregulowanych przestrzeni jest bardzo dla nas ważne, często też bardzo trudne. I te miniaturowe spa, ten namiot, ten spektakl dał nam dużo przestrzeni do poszukiwań w obszarze właśnie pracy z ciałem, z ruchem, regulacji, tej teorii poliwagalnej. To tak. No ale drugie ogniwo to tak myślę sobie, że cieszę się, że ta przestrzeń pedagogiki teatru jest tak szeroka, coraz więcej jest w teatrach i tu widać nawet po tej przyjaznej widowni. No i co jest ważne, tak sobie myślę, że rozrastające się też, teraz bym poprosiła następny slajd, o rozrastające się jak to nazwać, zespoły edukacji. Ja mam to szczęście, że z roku na rok, a pracuję już chyba 5 lat w teatrze, z roku na rok jest nas coraz więcej i najczęściej pracuję właśnie z Adamem i z Karoliną i muszę powiedzieć, że to jest niesamowite wsparcie i tak sobie myślę, że ważne, żeby pracować, jak wcześniej pracowałam jeszcze w poradni psychologiczno-pedagogicznej, to pracowaliśmy w duetach przy trudnych przestrzeniach, a dlatego, żeby mieć ten kontener, żeby mieć jakby właśnie łatwiej tworzyć tą bezpieczną przestrzeń, czyli takie wsparcie do przegadywania i szukania sensów jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Ja powiem jeszcze, jak wrócę jeszcze do pedagogów teatru, Instytutu Teatralnego, to jest też ważne dla nas, zanim wejdziemy też, że mamy superwizję i to jest, myślę, nasze środowisko ma to do siebie, że możemy z tych superwizji korzystać i myślę, że to też daje nam taki impuls do poszukiwań i dbania o siebie. No dobrze, ale to co teraz w tej miniaturze? Oczywiście fajne, poprosiłabym o następny slajd, właśnie jak budować to nasze zaufanie i jak go nie zburzyć i poprosiłabym o następny slajd i wrócę teraz tak, że tutaj proste praktyki. My, jak przyszłam do teatru, teatr już miał taką praktykę wcześniejszą, że był to program Emocje, gdzie była współpraca i z psychologiem, i psychoterapeutą. Artyści tworzyli krótkie formy teatralne, pedagog pracował wokół tego z dziećmi, a psychoterapeutka pracowała z rodzicami, żeby móc skontenerować wszystkie rzeczy, które zaistniały podczas tego spektaklu. I tutaj jak miałam powiedzieć o szybkich i krótkich rzeczach, jak wspierać emocje, to tak się też chyba nie da, bo emocje często potrzebują czasu i regulacja ich też potrzebuje dużo czasu, więc nieraz jest tak, że w teatrach przychodzą do nas grupy na jeden taki strzał i ważne jest to, żeby chociaż przynajmniej było tam bezpiecznie i dało jakiś taki energetyczny, przyjemne doświadczenie, do których te dzieci chcą wracać. I tutaj w emocjach udało mi się, może udało, to za dużo powiedziane, ale tam miałam wyzwanie, żeby do tych krótkich, to są 2 formy online'owe, gdzie można też to sobie przejrzeć. Jak patrzyłam po wczorajszym szkoleniu, to miałam już dużo takich, wiecie, krytycznych uwag, ale to było 3 lata temu stworzone, gdzie musiałam, przez to, że to było na online i w bardzo krótkiej formie, musiałam wymyśleć 5-minutowe dbanie o emocje, które są w tym spektaklu. A jest, i tutaj też jest tak, w emocjach jest później rozmowa z psychoterapeutką, też w tym temacie o stracie też jest współpraca z fundacją, która w Gdańsku zajmuje się właśnie wspieraniem ludzi w momencie straty. I tutaj tak, o stracie taka najprostsza technika, która mi się tam gdzieś udało znaleźć, tam jest taki temat emocje na scenę i pokazuje, jak można w prostym ćwiczeniu przynajmniej
poćwiczyć sobie, co to znaczy skalowanie też emocji, żeby po prostu móc je gdzieś wyrazić i podziałać. Więc to jest takie bardzo znane ćwiczenie, jak termometr, uczyć do skalowania, ale bardzo też taki teatralny i też pokazujący, jak można właśnie gdzieś dać ujście i ten kontener na emocje. Tam zrobiłam z tego windę uczuć, a znowu też o stracie, też jest tam temat taki, że jest szafa emocji, w którym wypadają różne maski w postaci pogniecionych kartek i często ta szafa też jest takim symbolem chowania tych emocji i tam jest akurat temat też smutku, gdzie właśnie starałam się pokazać poprzez też takie proste ćwiczenie, które też wszyscy znają i też jest ono bardzo takie teatralne, jak, nie wiem, dojrzewanie ziarenka i wyrastanie z tego rośliny. Przez to chciałam pokazać, że czasami taki smutek potrzebuje dużo czasu. Wiadomo, że mój czas się już kończy, ale wszystkim, tak, 10 minut to jest mało, ostatnio mi się udało w 7 minut, ale powiem teraz właśnie jeszcze właśnie o tym, z czym chciałam przyjechać, że właśnie dzięki właśnie temu szkoleniu Troski Kioski organizowanym przez Towarzystwo w którym miałam przyjemność uczestniczyć, zaczęliśmy taki pilotażowy projekt, no, mogę prosić o następny slajd, na tropie dobrostanu. I tutaj zaprosiliśmy 6 klas do współpracy i tu jest taki bardziej długofalowy projekt, gdzie narzędziem dla nauczycieli, takim i dla nas jest wspierającym, jest po prostu ćwiczeniówka, podręcznik do właśnie śledzenia i swoich myśli, relacji i zachowań. Dlatego to jest taki pilotażowy projekt, ponieważ szukamy formy artystycznej na to, żeby razem z dziećmi, bo to są klasy 4., 5., 6. i 7., sprawdzić język teatru, który jest dla nich najlepszy, a jednocześnie zrobić z tego albo teatr forum, albo teatr w formie gry. Ćwiczenia są tylko pretekstem do takich działań dramatycznych, a taką wartością tego projektu jest to, że przychodzą też nauczyciele z psychologami i pedagogami na warsztaty i możemy później przyglądać się temu, co się dzieje też w szkołach wokół zadanych ćwiczeń. Na przykład tam było wiele grup wybierało właśnie na tropie podejrzanych relacji, czyli gdzieś te relacje u nich w klasie były taką główną potrzebą i badaliśmy na przykład na podstawie właśnie takiego komunikacji, porozumienia bez przemocy, właśnie tutaj widzę ten czas i wypadłam, właśnie za pomocą porozumienia bez przemocy mieli zadanie też wyłapywać zdania, które ich wspierają w tych relacjach, a które ich gdzieś no właśnie w drugą stronę prowadzą. I z tego też powstaje też taki scenariusz na bazie ich przemyśleń, działań, więc jest to bardzo taka otwarta forma i cały czas w procesie, więc będziemy o tym komunikować, co się dzieje. No i mogę przeskoczyć tak szybko, żeby przeskoczyć wszystkie te do ostatniego. Właśnie mamy to przyjemność, że pracujemy nad morzem, więc mamy możliwości i chciałam powiedzieć o naturze, ale ten czas rzeczywiście biegnie tutaj bardzo szybko i że często ta natura daje nam tą przestrzeń można przeskakiwać do końca, daje nam taką przestrzeń w Gdańsku, że mamy morze i las i tam łatwo jest regulować przestrzenie. No i na koniec chciałam powiedzieć, że pracujemy właśnie już teraz jest z nami tutaj nasza wicedyrektorka Celina, Adam, Karolina, Ania i Marta i to jest nasz zespół pracowni teatralnych inspiracji. Boże, jak szybko. Dziękuję, przepraszam. Tam było 7 minut i tam było tak. No właśnie.
ale dziękuję. Zostań jeszcze Czekam na proszę na rozmowy, chwilkę, no tak. poproszę wyświetlić. Przepraszam, bardzo niewdzięczna rola mi dzisiaj przypadła. Będę tą niedobrą osobą. Gdybyś mógł wyświetlić, 3 pytania się pojawiły, poproszę cię o krótką odpowiedź na jedno z tych pytań, dobrze? A na pozostałe zapraszam do rozmowy. Czy uda nam się? Już sprawdzamy. One się tu pojawią na Świetne. tablicy. Tak, pojawią się. Powinny się pojawić za chwilkę. A jeżeli nie, to szybko przeczytam, jeżeli są 3, choć... Czekaj, Mariusz mówi, żebyśmy były cierpliwe. No dziś czas Dobrze. po prostu... Tak, tu są pytania. Wybierz proszę jedno w tej chwili. Czyli tak, jakie jest twoje ulubione narzędzie? Co cię najbardziej zaskoczyło, jeśli Twoje chodzi o ćwiczenie. reakcję? Czy zdarza się, że dziecko otwierając jakąś emocję w czasie warsztatów jest mu trudno ją zamknąć i co robisz? O, trudne. I znowu krótko cię Tak, poproszę. co najkrócej. Ulubione narzędzie, co najbardziej, ale reakcje? Ja lubię takie trudne relacje. Często też, dlatego też staram się, żebyśmy pracowali rzeczywiście w duetach, bo wtedy można się temu jakoby zaopiekować i dać przestrzeń. Myślę, że zawsze jest ważna też taka akceptacja i zauważenie tego, co się dzieje, nieocenianie, tak sobie patrzę, jak reagować i jak domykać, nieocenianie i jakby normalizowanie, bo to my też musimy być właśnie tymi osobami, które mają w sobie, nawet jak są duże emocje, mają w sobie spokój i przestrzeń na to, żeby móc z tym się skonfrontować. Często też u nas na zajęciach są opiekunowie szkolni i nauczyciele, więc też jest to o tyle łatwiejsze, że można poprowadzić zajęcia w grupie, a dać tą przestrzeń do zaopiekowania, jeżeli jesteśmy w duecie. To tak bym to powiedziała, moje ulubione narzędzie. Dziękujemy ci bardzo. Słuchajcie, ale Monika nie znika, tylko jest tutaj z nami i ja mam świadomość, że te 10 minut to jest taki po prostu teaser i trochę drażni wszystkich, no ale też chcieliśmy was zaprosić do takiej szerszej perspektywy, ale Monia będzie na pewno też w kuluarach i już zapraszam za moment kolejną osobę. Ale mam coś, o czym zapomniałam powiedzieć, a nie daruję sobie tego. Jest z nami też Dorota Ciastek, która bardzo, bardzo nam pomogła w tym działaniu, mimo że sobie to zapisałam na kartce. Dorota, bez ciebie byśmy po prostu nie dali rady tego ogarnąć wszystkiego organizacyjnie. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Dorota Ciastek, Teatr Polski Wrocław. Tak, i Dorota ma pieczątkę, gdyby ktoś potrzebował podpić delegację. To jest ważna rzecz. Tak, tu jest Dorota. Ale teraz zapraszamy kolejną osobę i będzie to Aleksandra Marzyńska i to jest znak dla Mariusza, że będzie to prezentacja, jak współpracować z terapeutą i otworzyć teatr dla osób z trudnymi doświadczeniami. A Aleksandra Marzyńska to specjalistka public relations, rzeczniczka prasowa i pełnomocniczka do spraw relacji z biznesem Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Pracuje na styku kultury, komunikacji, projektów społecznych. W przeszłości rzeczniczka prasowa 4 marszałków województwa. Przez 7 lat kierowała i współkierowała Wydziałem Kultury w Sosnowcu, integrując miejskie instytucje kultury. A jest także pomysłodawczynią i autorką Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i przede wszystkim tutaj u nas dziś jest autorką projektu Głos Kobiety, wypracowanego w jej ramach autorskiego modelu współpracy teatru z terapeutą, wykorzystującego działania artystyczne jako narzędzie wzmacniania dobrostanu psychicznego i relacji społecznych. Bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas i od razu informacja, podobnie jak uczymy się wszyscy tych technologii, jeśli będziesz potrzebowała zmianę slajdu, to jest sygnał do Mariusza, zapraszam cię i potem też próbujemy znaleźć kilka pytań. Dziękuję bardzo, dzień dobry wszystkim, serdecznie pozdrawiam z Sosnowca, z Teatru Zagłębia. W związku z tym, że jest
reżim. Oj nie, nie dam rady. Mam ściągę, mikrofon. Nie. Będę mówiła 1, 2, 3, ok? Tak się umawiamy. W związku z tym, że tak jak mówiłam, jest reżim czasowy, ja sobie siądę, dobra, mam ściągi, żeby mówić krótko, zwięźle i na temat, bo myślę, że chciałabym jak najwięcej przekazać i żeby to uzbierać tak, jak powinno być pozbierane. Tak jak mnie tutaj przedstawiono, będę mówiła o tym, jak współpracować z terapeutą. Mój projekt to Głos Kobiety, Teatr, Terapia, Transformacja. Muszę powiedzieć, bo tutaj się już pojawiła ta nazwa KPO, bez tego KPO by nie było tego projektu w żadnym przypadku i nie byłoby tego projektu, gdyby nie Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia, która ma mnóstwo empatii, mnóstwo zrozumienia i widzi teatr jako ten, który jest otwarty na wszystkich bez wyjątku. 2. No i teraz sprawdzian 2. Jest. Większość kobiet, z którymi pracowałam, nie przyszła do teatru po ale przyszła po oddech, bo kobiety, z którymi pracowaliśmy, bo to chyba większa grupa, to specyficzna grupa osób, 3. Kiedy w ogóle rozpoczynaliśmy projekt Głos Kobiety, nie myśleliśmy o spektaklu. W ogóle spektakl był totalnie wykluczony. Myśleliśmy o tym, aby stworzyć miejsce, w którym osoba po trudnych doświadczeniach może poczuć się bezpiecznie, zarówno w ciele, jak i w relacji, jak i w przestrzeni. Ten projekt, tutaj taka informacja, tworzyłam nie tylko jako pracowniczka Teatru Zagłębia, ale również jako mama dziecka z niepełnosprawnością, bo to jest projekt dedykowany mamom dzieci z niepełnosprawnością. I myślę, że to też wpłynęło na to, w jaki sposób ten projekt został przygotowany i w jaki sposób kobiety, które zgłosiły się do niego, zostały zaopiekowane. Bardzo szybko myśmy zauważyli, że teatr może być czymś więcej niż sceną i widownią. Może być taką przystanią, w której można złapać naprawdę oddech. Miejscem takiej regulacji. Chcę Państwu pokazać tak bardzo konkretnie, jak wyglądała nasza współpraca, bo to była taka współpraca totalnie, powiedziałabym, odjechana, bo w jednym szeregu stanął terapeuta, stanął artysta malarz, reżyser i dramaturg i kobiety. I posłuchajcie, jak to było. Kim była grupa? To już wiadomo, to były 2. Te uczestniczki to były mamy dzieci z niepełnosprawnościami, które przez lata opiekowały się dziećmi, opiekują się dziećmi z różnymi schorzeniami i tak naprawdę były zawsze mamami dzieci z niepełnosprawnościami. O tym, że były kobietami, że są kobietami, że są indywidualnościami, w ogóle się zapominało o tym i zapomina się niestety. I bardzo nam zależało na tym, żeby te osoby, które w większości nie korzystały do tej pory z żadnego wsparcia terapeutycznego, z takiej pomocy, mogły tej takiej pomocy, takiej terapii doświadczyć, ale tej terapii takiej stricte mówiącej, mając, jaką mamy na myśli, mówiąc o terapii, czyli taka psychologiczna, jak i tej terapii, którą może zaproponować kultura, sztuka. Kolejne, bardzo proszę, gdy pojawiła się przestrzeń dla nich. I no właśnie, i kobiety, które przyszły na początku z taką dużą rezerwą, no albo jak to, do teatru, one na terapię do teatru przychodzą, w ogóle teatr ich chce, teatr robi coś innego poza przedstawieniami, ale zaczęły powoli uwalniać emocje, zaczęły powoli mówić, otwierać się. To nie było od razu, bo to trochę nam czasu zajęło, żeby do tego doszło, żeby dziewczyny poczuły się swobodnie, żeby poczuły się jak u siebie, jak między sobą. I grupa, która w założeniach miała być maksymalnie 25-osobowa, ona nigdy na żadnym spotkaniu nie była 25-osobowa. Te dziewczyny, raz ich było więcej, raz mniej, dlatego, i tutaj już mamy na przykład podpowiedź taką, że wśród różnych propozycji, które miałyśmy dla tych mam, zabrakło jednego cholernie ważnego. To znaczy tego, żeby zaproponować tym kobietom możliwość skorzystania z opieki dla ich dzieci.
bo mamom zaproponowałyśmy opiekę, zatroszczyłyśmy się o nie, ale zapomniałyśmy o tym, że owszem, mamy zaznaczały, że mają z kim zostawić dzieci, ale nie sprawdziliśmy jeszcze tego tak dokładnie i nie daliśmy im jeszcze takiej możliwości, że w ramach tego projektu bezpłatne wsparcie dla swoich dzieci mogą mieć. Współpraca z terapeutą, kolejny slajd, była bardzo istotna, bo to ona stała się bardzo, bardzo ważna, bo nam od samego początku wydawało się czymś oczywistym, że bez współpracy z terapeutą nie pójdziemy dalej tak odpowiedzialnie, bo przychodzą do nas kobiety, które potrzebują wysłuchania, potrzebują jakiejś integracji, ale przede wszystkim potrzebują bezpieczeństwa. One się potrzebują poczuć tak, żeby chciały się otworzyć. Muszą mieć ten komfort psychiczny. I bardzo wyraźnie na samym początku oddzieliliśmy kompetencje terapeuty od kompetencji teatru. Teatr nigdy nie będzie terapią. Teatr może wspomóc terapię, ale nigdy jej nie zastąpi. I nie wolno nam zastępować i wchodzić w buty kogoś, kto na tym się zna. I terapeuta odpowiadał za bezpieczeństwo uczestniczek, ale też na każdym etapie wspierał zespół. Kolejna, zapraszam. Nasz model współpracy. Wspólnie z terapeutką ustaliliśmy zasady bezpieczeństwa i sposób reagowania na trudne sytuacje. Było to o tyle ważne, że na przykład zdarzało się, że w trakcie warsztatów, w trakcie naszych rozmów coś poruszyło którąś z pań i pojawił się płacz. Po prostu emocje brały górę i trzeba było nad tym zapanować. Trzeba było tak wspomóc tą kobietę, żeby nie wyszła rozedrgana emocjonalnie i wracała do dość trudnego życia. W związku z czym to cały czas było na podorędziu. Terapeutka miała też wstępne rozmowy z dziewczynami, bo od tego się zaczęło. Nasz projekt się od tego zaczął, od 3 spotkań z terapeutką. To były grupowe spotkania, dziewczyny wchodziły w projekt, dziewczyny się otwierały, rozmawiały, mówiły o tym, co może łączyć teatr z terapią, czy o swoich doświadczeniach. I właśnie to było szalenie istotne. Każdy też w zespole wiedział, kto za co odpowiada, no i to też budowało takie zaufanie w zespole i zaufanie w grupie. Kolejny, bardzo proszę. Jeśli miałabym coś tutaj polecić i dać pewne wskazówki, to na pewno to, że jeżeli chcecie zacząć współpracę ze specjalistami zdrowia psychicznego, to nie szukajcie usługi. Szukajcie partnera. To jest podstawa. Bo jest mnóstwo podmiotów, które można tak po prostu wybrać, a to nie o to chodzi. To trzeba wybrać tego kogoś właściwego, kogoś, kto będzie genialnie pasował do reszty zespołu, bo to ma być taki zespół, który jedno ogniwo będzie wspierało drugie. To jest niezwykle istotne. Ustalajcie granice kompetencji na samym początku. Już oczywiście, więc zaplanujcie procedury bezpieczeństwa, zadbajcie o superwizję zespołu, myślcie procesowo, a nie projektowo, bo to ma tak być. I teraz kilka słów o malarstwie. Na początku, proszę? Jeszcze mam 2 minuty, dobra, no to jest jeszcze dużo. Malarstwo, kolejna rzecz to była, był psycholog, następny slajd, bardzo proszę, było malarstwo, artysta malarz z paniami malował, no właśnie co ma teatr do malarstwa, otóż to, że musiały dziewczyny najpierw się zaznajomić, zacząć otwierać swoje emocje, musiały zacząć chcieć opowiadać o tym, co im w duszy gra, bo rysowały, malowały swoje imię, malowały swoje autoportrety, malowały swoje życie. Dlaczego to jest ważne, że te pierwsze spotkania i z malarzem, i z psychologiem, z terapeutą były poza teatrem. Dlaczego poza teatrem? Bo chcieliśmy im zagwarantować takie stopniowe wchodzenie w teatr. Najpierw to malarstwo, później spotkania z psychologiem i dopiero teatr. To obniżało napięcie i budowało zaufanie, dawało im poczucie kontroli. Kolejny slajd, bardzo proszę. Teatr bywa dla wielu osób miejscem onieśmielającym, pełnym oczekiwań i tak też było dla tych kobiet. Dlatego chcieliśmy im dać tę naturalną, neutralną przestrzeń, która zbudowała relacje, zaufanie i
Dopiero potem przeszliśmy do teatru. Efekt, kolejna rzecz to efekt. Efektem nie była tylko zmiana w uczestniczkach, ale była też zmiana w postrzeganiu teatru jako instytucji. Jedna z uczestniczek powiedziała coś, bardzo proszę dalej, że trochę wcześniej, że po tym projekcie kojarzy teatr z bezpieczeństwem. Wiecie co, i to było najfajniejsze, chyba taką największą dumę poczuliśmy, bo obecnie dziewczyny już finiszują ze swoim mini spektaklem, monodramami i to, co robią na scenie z dramaturżką i z reżyserką, proszę mi wierzyć, wbija w fotel. Więc jeżeli tylko macie ochotę, zapraszamy, przyjedźcie do nas, zobaczcie później to przedstawienie i na koniec, już obiecuję ostatni slajd obiecuję już. Teatr nie, to przedostatni, dobra, przedostatni. Teatr nie musi być terapeutą, ale może być miejscem, które wspiera. I o tym musimy, słuchajcie, pamiętać, bo to jest najważniejsze. I dziękuję wam bardzo. Dziękujemy Pamiętajcie, bardzo. Dzięki KPO to mamy. Poprosimy cię jeszcze, żebyś jest została pytanie, na dobra? chwilę Pytania? i na chwilę wyświetlimy pytania. Ja myślę, że przez te reflektory wy mnie nie widzicie. Tu jest napisane 2 minutki, więc na spokojnie. Dobrze, są 2 pytania, ale na jedno już odpowiedziałaś, więc tu nie będzie problemu z wyborem, bo pierwsze było o to, czy zapewniliście właśnie opiekę dla osób z niepełnosprawnością. Drugie pytanie, czy wsparcia potrzebują także mężczyźni opiekujący się dziećmi z niepełnosprawnościami? Oczywiście, że tak, bo proszę Państwa, to jest tak, że mamy sporo do nadrobienia w tym zakresie, bo na początek myśmy wzięli na warsztat kobiety, ale kolejną grupą to są ojcowie, ale też bardzo ważne, o czym się zapomina, rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami, więc tak, jak najbardziej. Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć środki po to, aby był kolejny projekt dla mężczyzn, dla ojców i dla dzieci rodzeństwa. Wielkie dzięki. I teraz spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania albo w ogóle posłuchać perspektywy Joanny Piwowar-Antosiewicz z Teatru Małego w Tychach. Jak budować bezpieczną przestrzeń podczas pracy z różnymi grupami? Asia pewnie powie, kiedy film należy puścić. Joanna Piwowar-Antosiewicz, magistra pedagogiki, pedagogzka teatru i tutaj podbijam ten temat, że pedagodzy teatru to są wielcy sojusznicy zmiany na rzecz zdrowia psychicznego w teatrze, kompozytorka muzyki do spektakli teatralnych, twórczyni piosenek, słuchaczka Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Nowego Teatru w Warszawie, laureatka nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego przyznawanej artystom łączącym w swojej twórczości różne dziedziny sztuki. Współpracuje z Teatrem Powszechnym w Łodzi, Teatrem Muzycznym Roma, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, Teatrem Miejskim w Gliwicach, Kieleckim Teatrem Tańca i Teatrem Chorea. Specjalistka do spraw programowania edukacji kulturalnej w Teatrze Małym w Tychach. Tu już pójdę dalej. Jest pomysłodawczynią i realizatorką spektaklu Wyspa mojej siostry oraz współtwórczynią spektaklu Najdalej jutro. Wspólnie z Katarzyną Żeglicką realizowała performansę Ustawka w brokacie, Dzikorosła, Warstwy. Jest autorką performansu muzycznego Szum, Matka, Szklana System, poświęconego relacji i komunikacji matki artystki z córką w spektrum. Wierzy, że różnorodność jest normą, a zmiana niesie potencjał. Asiu, zapraszamy Cię serdecznie. I potrzebujesz stół? Nie, jest okej, dobra. Proszę bardzo. I jak będziesz potrzebowała film, to powiedz Mariuszowi. Witam. Teraz się zestresowałam, że taki długi program wysłałam. Okej. I tak faktycznie ja powiem, kiedy odtworzyć to, co przygotowałam. Od razu zaznaczę, dbając trochę o swój jakiś taki dobrostan, że takie wystąpienia są dla mnie dosyć trudne, natomiast jednocześnie taką mam potrzebę, że chciałabym się też podzielić tym, jak na takim właśnie małym polu tyskim działamy już od 5 lat.
I muszę powiedzieć, że przed tym, jak tu przyjechałam, miałam właśnie spotkanie z grupą, o której będę dzisiaj opowiadać. I oni no, już znają mnie 5 lat i wiedzą, że ja się stresuję takimi wystąpieniami. Więc jedna z osób powiedziała: Asia, słuchaj, to tam jest na pewno jakaś prezentacja, to nie rób prezentacji, nie pokazuj tych wszystkich tam zdjęć, jak my występujemy, tylko wiesz, może jakiś meczyk Igi Świątek albo jakiś mecz z piłki nożnej niech będzie, ludzie będą oglądać mecz, a ty wtedy będziesz mogła spokojnie sobie mówić. No i w zasadzie stwierdziłam, dobra, no to jest świetny pomysł, bo przypomniałam sobie, ponieważ nasze procesy twórcze, które są wielomiesięczne, rejestrujemy często na wideo i mamy taki moment, kiedy oni po prostu grają w piłkę nożną i to jest właśnie nagrane. I to trwa około 5 minut i mniej więcej w tych 5 minutach postaram się poopowiadać trochę, co my wspólnie tam robimy. I myślę, że to jest ten moment. Właśnie to będzie mecz, a ja będę mówić. Okej. Proszę? Nie. Jeszcze nie mdleję, ale jest to blisko. Okay. A dźwięk? Dobra. Okej. No dobra, okej. Kiedy przygotowywałam się do dzisiejszego wystąpienia, miałam takie hasło w głowie, że różnie to bywa. Bo kiedy zaczynamy proces twórczy, ponieważ my pracujemy na procesach kilkumiesięcznych, no to grupa różnorodna, więc wiadomo, że będą i różne potrzeby, różne tempa, różne granice i różne zasoby. I dlatego to takie bezpieczeństwo, takie psychiczne wsparcie jest bardzo, bardzo ważne, kluczowe, żeby to, co robimy, po prostu się udało. I taką zasadą, która nie jest moją autorską zasadą, ale cieszę się, że na widowni są dzisiaj też moje wykładowczynie z pedagogiki teatru, ponieważ stamtąd, myślę, nie tylko ja tą zasadę znam, że kiedy przystępujemy do pracy twórczej, czy to jest proces, czy to taki dłuższy, czy to są warsztaty, to zawsze pamiętam o tej zasadzie, że robimy coś z kimś, a nie dla kogoś. I to jest niby oczywiste, ale ja osobiście jestem z takiej wychowana w rodzinie harcerzy. I wiecie, to jest taka postawa, która sama w sobie nie jest w sumie niczym złym, taka pozytywistyczna, że należy pomagać osobom, należy stwarzać im przestrzeń, żeby oddać głos i to jest okej. Natomiast przy procesie twórczym, w którym chcemy, żeby jednak stworzyć taką realną przestrzeń, w której ktoś będzie się czuł bezpiecznie, ale na tyle, żeby móc właśnie się wyrażać twórczo, to wtedy jednak od razu wchodzimy w taką rolę, czy właśnie wychodzimy z niej, że jakby realizujemy to z kimś, czyli z kimś, a nie dla kogoś. To pierwsze. Drugie. Słuchajcie, trzeba się ręce, ale jeszcze nie udaje. Dobra. To też się wiąże z tą pierwszą zasadą, czyli brak lidera. Na samym początku procesu, kiedy powstaje, myślę, że osoby, które prowadzą takie procesy twórcze, też wiadomo, że na początku zarysowujemy pewien taki zasób, niektórzy nazywają to kontraktem. Taka zasada, którą zawsze mamy, to jest to, że każdy z nas ma 100%. Każdy. To znaczy każdy ma te 100% różnie. Nie zawsze chce być na 100%, więc jakby ta taka zgoda jest dosyć istotna. A z mojej strony takim pierwszym komunikatem jest zawsze to, że żeby pamiętać o tym, że ja rezygnuję z tej roli lidera, wychodzę z tego. To znaczy, wiecie, no wiadomo, jestem koordynatorem tego, natomiast w samym procesie twórczym jakby od razu z tej roli rezygnuję. To nie wiąże się absolutnie z żadnym chaosem, to jest tylko taki sygnał na to, że oddajemy wszystkim jakby osobom uczestniczącym w procesie podmiotowość. A co za tym idzie, oni czują się współodpowiedzialni za ten proces, a co za tym idzie, automatycznie czują jakby większą taką sprawczość tego, co się tworzy. I muszę powiedzieć, że to dotyczy nie tylko, mamy za sobą realizację spektaklu, który był adaptacją książki, ale mamy też za sobą właśnie pracę taką w procesie twórczym, która jakby powstawała od podstaw, bazowała na właśnie wspomnieniach, podejściu do tego, jak osoby interpretują, czym dla nich jest dorosłość,
dorosłość, czym dla nich jest bliskość. Więc to jakby rezygnacja z tej hierarchiczności w procesie twórczym bardzo dobrze działa. Z taką małą adnotacją, że jeżeli pracujemy w grupie różnorodnej, bo to jest grupa osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i średnim, która na co dzień funkcjonuje w środowiskowym domu samopomocy Świętej Faustyny w Tychach, to jakby ta hierarchia to jest coś, z czym jakby osoby się spotykają na co dzień. I w momencie, kiedy jakby są w tej przestrzeni teatralnej, o już właśnie dzięki, to jakby ta hierarchia pozwala im właśnie oddać tak właśnie głos w taki naturalny sposób. Prawda? I teraz ja sobie tu parę mądrych zdań napisałam. Dla mnie bunt, zdarzają się bunty, więc 5 lat razem pracujemy, ale ja na ten bunt zawsze czekam, bo dla mnie bunt jest takim namacalnym znakiem, po pierwsze tego, że wszystkie osoby się angażują w proces na tyle, żeby się sprzeciwić jakimś moim propozycjom i dzięki temu następują zmiany, które powodują, że ten efekt finalny, czy to jest spektakl, czy to jest performance, czy jakakolwiek inna forma, jest dla odbiorcy, później widza czymś, co jest bardziej autentyczne, bo to rzeczywiście wtedy wychodzi jakby z tych osób, które tworzą to, a nie z jakiegoś tam konceptu, ponieważ najważniejsze jest to, żeby się skupiać na tym, co jest, a nie co my byśmy chcieli, żeby było. I wtedy to jest bardziej, myślę, autentyczne. I już będę lądować. Chciałam tylko powiedzieć coś ważnego, tak? To dobra, to nie trzeba, to już było mówione. Ale o bezpiecznej partycypacji. To znaczy, jeżeli robimy taki projekt właśnie, który przygotowałyśmy z Kasią Żeglicką, którą pozdrawiam, bo ogląda to z tego, co wiem, to musimy myśleć po prostu o tym, że jeżeli uruchamiamy coś w ludziach, to też tutaj padło, prawda, że teatr nie jest terapią, ale może ją wspierać. I bardzo ważne jest właśnie w dbaniu o dobrostan, żebyśmy pamiętali, żeby dbać o dobrostan wszystkich uczestników procesów, także nas. Więc warto myśleć o tym, żeby wspierały nas osoby sojusznicze. Czasami z tego, co słyszę, też są te zespoły większe. W moim przypadku oczywiście też mam wsparcie ze strony jakby ekipy Teatru Małego, natomiast też dużym wsparciem w przypadku tej grupy jest też stała obecność terapeutów. I to dzięki temu ja mogę cały czas jakby lądować w swoich kompetencjach, a nie lądować w kompetencjach terapeutów. I te nasze działania nawzajem się po prostu uzupełniają, więc to jest dobre właśnie dbanie o bezpieczeństwo siebie nawzajem w ten sposób. I ta bezpieczna partycypacja, to posłużę się przykładem, kiedy jeden właśnie z uczestników, opowiadając o dorosłości, wspominał pewne wydarzenie z dzieciństwa, które bardzo mocno rzutuje na to, jaką osobą jest teraz, jak wchodzi w relację albo w nie nie wchodzi. I to było dla niego bardzo poruszające. I wiecie, okiem takim dramaturgicznym, sposób w jaki on to opowiadał, to było znakomite, prawda? I gdyby tak patrzeć pod kątem artystycznym, no świetna scena. Ale wtedy właśnie myślę, to jest taka nasza odpowiedzialność, żeby móc wyrzucić, że to nie musi być mocne. Żebyśmy mieli bardziej świadomość tego, że ta osoba 8 razy w miesiącu musi to powtórzyć i ona będzie to przeżywać za każdym razem tak samo, bo nie ma takich narzędzi jak, nazwijmy to, aktor zawodowy, żeby z tego wyjść. Więc żeby mieć sobie taką gotowość, żeby po prostu też odpuścić, że ten proces jest ważniejszy niż efekt. I na zakończenie, już będę kończyć, chciałam oddać głos właśnie grupie, bo oni też to oglądają, więc wybraliśmy taki fragment, gdzie oni sami mówią po prostu o tym, po co ten teatr jest dla nich. Dziękuję. To teraz prezentacja druga. Myślę, że nasz spektakl jest potrzebny do tego, że na przykład przyjdą, bo wiadomo, że przyjdą różni widzowie, żeby się nauczyli po prostu nas niepełnosprawnych inaczej postrzegać niż na przykład postrzegają teraz. Gdyby taka grupa była to ten typ spotykana, bo ta spotyka taką grupę. Gdyby po charakterowym to niepełnosprawne mogą chodzić do teatru, mogą występować w nowymi osobami. Gdyby taka ekipa była, gdyby to dostało. Nie wkroczony.
żeby każdy zobaczył, że nie ma ludzi gorszych i lepszych. Wyjątkowy jest, może tak. To nam daje radość, że mogę się spotkać z grupą, jest różnorodność, jest bardzo fajnie. Sprawia, że zapominam o kłopotach ze sobą. Jest ważne, bo wtedy mogę, nawet nie mówiąc nic, powiedzieć, co czuję. Dziękujemy. Jeszcze zostań na chwilkę, dobrze? Są 3 pytania, z czego na pierwsze już odpowiedziałaś sama, ponieważ dotyczy ono tego, jak w przygotowaniu do tych działań wspierali Was specjaliści, czy oni byli. Drugie pytanie, jaki jest według Ciebie najważniejszy zasób, jaki osoby na Twoich warsztatach z nich wynoszą? I trzecie, jak długo pracujecie z grupą? Pytanie drugie. Myślę, że będę mówić jako feedback, nie jakieś tam moje wrażenia, to jest to, że poprzez to wszystko, o czym mówiłam, te nasze procesy, to jest też trochę odpowiedź na to, jak długo pracujemy. Kiedy pracujemy nad czymś, co powiedzmy kończy się jakimś efektem, nie zakładamy z góry, że to będzie spektakl, to pracujemy 4 miesiące jakoś, 4 do pół roku. I pierwsze 1,5 miesiąca to są po prostu warsztaty. Bez względu na to, czy my robimy adaptację, czy to będzie coś, co powstaje od zera, po prostu pomimo tego, że to jest grupa, która się zna wiele lat, to zaczynamy właśnie od działań ruchowych i tutaj jest właśnie na stałe już współpracuję z Kasią Żeglicką, która jakby mnie w tym procesie wspiera jako osoba choreograficzna i to bardzo dużo daje i też zachęcam naprawdę, żeby pracować po prostu z ruchem, bo to jest taki najlepszy, to słowo później przychodzi. Więc pracujemy właśnie w takim okresie czasu i to, co wyciągają, to przede wszystkim ta korelacja z terapią, ponieważ ja dostaję też feedback i od osób, ale też od terapeutów, którzy są cały czas przez ten proces twórczy z nami i co jest ważne, ta rezygnacja z ról też dotyczy ich, to znaczy w procesie, wiecie, tym warsztatowym, oni normalnie biorą udział razem z osobami, no nie, jak są w ośrodku, to są terapeutami, ale jak przychodzą do teatru, to biorą po prostu udział też w tym procesie warsztatowym. I już lądując, więc ta możliwość, to oddanie takiej podmiotowości, niby w takiej przestrzeni, wiecie, no teatralnej, pewnej umownej, to totalnie procentuje później, bo to wtedy osoby, jeżeli znajdują w sobie gotowość, żeby się sprzeciwić czemuś w procesie twórczym, to ta gotowość w nich zostaje również tak życiowo. I to szczególnie dotyczy kobiet w tej grupie. O, to tak. Myślę, że to największe. Dziękuję. Dzięki, Asiu, bardzo. Słuchajcie, i przed nami ostatnia dobra praktyka. Potem mamy kawkę. Zapraszam teraz Martę Kurowską z Wrocławskiego Teatru Lalek. Natomiast Mariusza proszę o prezentację treści wrażliwe, dlaczego potrzebujemy ich w teatrze i jak je prowadzić. A Marta jest koordynatorką dostępności we Wrocławskim Teatrze Lalek i od wielu lat pracuje z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach, w tym z dziećmi z pieczy zastępczej, pacjentami oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Tworzy przewodniki po spektaklach dostosowane m.in. do potrzeb dzieci neuroatypowych i osób po kryzysach psychicznych. Specjalizuje się w opisywaniu treści wrażliwych, wspieraniu widzów w bezpiecznym odbiorze teatru. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Ja się tutaj na początku wytłumaczę odrobinę, dlatego że jestem tu troszkę na zastępstwo, dlatego że jest to temat zaproponowany przez gościnię z Teatru Syrena, która dzisiaj nie dojechała, więc Justyna poprosiła, żebym opowiedziała o tym, ale będę o tym opowiadała absolutnie ze swojej perspektywy, nie z perspektywy Syreny, której nie znam po prostu. Na polski język migowy tłumaczy Madi Rostkowska. Dziękuję. Dzień dobry. Treści wrażliwe, po co nam one są? Mariusz, mogę prosić?
W zasadzie każdy teatr, każda instytucja ma na to pytanie własną odpowiedź, bo to jest gdzieś w obszarze naszych wartości, naszej misji i tego, w jaki sposób o naszych instytucjach myślimy. To jest w obszarze tego, o czym powiedziała na początku pani dyrektor Duchnowska, to znaczy dlatego, że nam zależy. Najprostszymi odpowiedziami, które przychodzą do głowy, to jest poczucie bezpieczeństwa w teatrze, o które chcemy zadbać. To jest to, żeby teatr był miejscem otwartym, gościnnym i żeby w teatrze swoje miejsce bezpieczne, tak jak mówiłyście o tym, znalazły różne grupy. Ale też dla mnie treści wrażliwe czy informowanie o treściach wrażliwych jest o tym, żeby teatr był autentyczną przestrzenią dialogu. To znaczy, żebyśmy nie sprzedawali, wiecie, jakiegoś produktu bez informowania o tym, co tutaj do końca mamy, ale też, żeby widzowie mogli świadomie podejmować decyzje o byciu u nas. Treści wrażliwe w teatrze nie są niczym nowym. Treści wrażliwe w polskich teatrach się pojawiają się w naszych komunikacjach, pojawiają się w bardzo różnych formach. Mariuszu, mogę prosić? Pewnie znacie Teatr Polski w Poznaniu, który opracował do tego całą taką graficzną informację, ma swoje piktogramy i przy spektaklach zamieszcza piktogramy. Pod piktogramami, nad piktogramami, przepraszam, jest ich legenda i to, co one znaczą. Mogę prosić dalej? Teatr Syrena nie robi tego w formie graficznej, robi to w formie hasłowej, w formie tekstu i tu również na stronie znajdziecie wyjaśnienie tych haseł, ale to są tylko 2 przykłady, które dziś chciałam tak pokazać, zasygnalizować, dlatego że większość z Państwa z różnych teatrów, którzy jesteście tutaj obecni, macie swoje katalogi, macie swoje oznaczenia i macie swoje sposoby na mówienie o treściach wrażliwych. To zależy od, tak jak powiedziałam, misji, od waszych wartości, ale również od odbiorcy, do którego to kierujecie. Dlatego my w lalkach treści wrażliwe jakby orientuję sobie wokół 3 aspektów. Bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwa naszego odbiorcy, zadbania o to bezpieczeństwo, współodpowiedzialności. Teatr, który adresuje działania do dzieci i młodzieży, nie działa w tym takim bezpośrednim kontakcie, komunikacie teatr-odbiorca, ale tu jest jeszcze ta 3 bardzo ważna figura, to znaczy opiekun bardzo często. I w teatrze dla dzieci często nie kontaktujemy się bezpośrednio, nie komunikujemy się z naszą ofertą bezpośrednio z odbiorcami, zwłaszcza tymi najmłodszymi, ale właśnie z ich opiekunami. I ta współodpowiedzialność jest o tym, że to nie jest dbanie o bezpieczeństwo, zwłaszcza tego młodszego odbiorcy, to jest działanie w 3 filarach. To nie jest tak, że tylko teatr o to dba, albo tylko rodzic czy nauczyciel o to dba, albo samo dziecko, ale musimy tutaj działać wszyscy razem i jakby bardzo, bardzo chcę to podkreślać. I 3 sprawa, rezyliencja, odporność, elastyczność na różne sytuacje. Opowiadamy o różnych sytuacjach, staramy się to robić w sposób bezpieczny, ale nie chcemy w teatrach, bo to się bardzo często pojawia w kontekście treści wrażliwych, nie chcemy w teatrach, wiecie, gumkować tych wszystkich trudnych sytuacji. Po pierwsze dlatego, żebyśmy wygumkowali całe spektakle, bo wszędzie można znaleźć coś trudnego. Po drugie, te spektakle mogą nam służyć, mogą być nasze opowieści mogą być naszym sojusznikiem w budowaniu odporności, w czymś dobrym, a nie w jakiejś formie krzywdy. Poproszę. To, co praktykujemy w lalkach, to są przedprzewodniki. My świadomie zrezygnowaliśmy z tej informacji hasłowej czy piktogramowej, dlatego, że znów w kontekście spektaklu dla dzieci ona wybrzmi zupełnie inaczej niż w kontekście spektaklu dla dorosłych, to raz, będzie ona jakoś niewystarczająca, a poza tym wtedy nasza strona internetowa zamiast strony informacyjnej zrobi się, wiecie, czerwoną tablicą ostrzegawczą, że tutaj tyle strasznych rzeczy się może wydarzyć. A tak nie jest. Wiemy o tym, że tak nie jest.
Dlaczego przedprzewodniki? Dlatego, że przedprzewodniki pozwalają nam trochę szerzej niż hasło, niż piktogram opisać treść, pozwalają nam opisać sposób jej prezentowania, nadać kontekst, umieścić w czasie w spektaklu oraz opisać możliwe wsparcia w jej odbiorze. To znaczy ta treść jest troszkę bardziej jakoś zaopiekowana, troszkę może szerzej potraktowana, po to, żeby powiedzieć, że śmierć na przykład nie jest tylko śmiercią, tylko jest jakąś po prostu ironiczną zabawą w tym momencie i nic złego się nie wydarza. Ale to straszne hasło, które może przerażać, w treści się pojawia, na poziomie treści. Mogę prosić? Przedprzewodniki, które w tej chwili mamy opublikowane, za chwilę będą kolejne, znajdują się na stronie internetowej Wrocławskiego Teatru Lalek w zakładce spektakle przy opisach spektakli. To jest bezpłatna publikacja w formacie PDF do pobrania, do przejrzenia. Dalej? O czym w przedprzewodnikach piszemy? Nasze publikacje są dość obszerne, przyznaję. Wynika to z kilku kwestii. Pierwsza jest taka, żeby zmieścić jak najwięcej informacji o treściach wrażliwych, o tym, o czym chcielibyśmy pisać. Druga, żeby ten przedprzewodnik odpowiadał trochę na potrzeby naszych widzów, to znaczy na te pytania, z którymi się spotykamy podczas rezerwacji, podczas wizyty w teatrze. I trzecia, żeby właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej, spróbować nadać jej kontekst. Rzecz oczywista, ale doszłam do tego, szczerze mówiąc, dziś rano w jednej z rozmów kuluarowych, spis treści. Służy porządkowaniu, ale służy też temu, żeby nasi odbiorcy, którzy widzą te 30 stron, nie stwierdzili, nie, no w ogóle to nie jest tak, że żeby pójść do teatru muszę przeczytać całą książkę, bo ja po prostu chcę iść do teatru, a nie czytać książkę o teatrze. On jest tutaj po to i po to są wszystkie nasze rozdziały wyszczególnione, żeby można było zajrzeć i skorzystać dokładnie z tego, co mi jest potrzebne. Dlatego, że mamy świadomość, że tych widzów jest bardzo wielu, że są bardzo różni i że nasi widzowie mogą wybrać z tej publikacji to, co jest im potrzebne, te 2 strony, a nie całe 30. Nie wiem, to nie jest tak, że trzeba mieć doktorat, żeby pójść z dzieckiem do teatru. Piszemy o najważniejszych rzeczach przed wizytą w teatrze, o przedstawieniu, informacje, o czym jest, jaką estetyką się posługuje, co jest dosyć istotne, kto występuje, przedstawiamy bohaterów, piszemy o bodźcach, światłach, dźwiękach, dymie scenicznym, projekcjach, zamieszczamy mapy dźwiękowe, wykresy dźwięku, ale też mamy taką mapę treści wrażliwych i bodźców sensorycznych w przedstawieniu, o której powiem za chwilę. Spoilerujemy. Tak, w teatrze dla dzieci, to się już wczoraj pytanie pojawiło, spoilerujemy okrutnie, omawiamy każdą scenę, ale właśnie po to, żeby dorosły widz mógł się na to przygotować. I tak, przy spoilerze jest informacja, że jeżeli nie chcesz wiedzieć, co się wydarzy, zapraszamy na stronę, jest podana konkretna strona, gdzie można przejść dalej. Piszemy o dostępności spektaklu dla widzów z niepełnosprawnościami, piszemy o odpowiedniości dla widzów neuroróżnorodnych, podajemy sposoby wsparcia, zarówno przez teatr, czyli to, co my proponujemy, jakieś formy warsztatów, ale również w jaki sposób rodzice, opiekunowie w rozmowie czy zabawie mogą samodzielnie zaproponować jakiś rodzaj przygotowania albo domknięcia tych tematów. Jest słowniczek i jest kontakt. Mogę dalej? To jest jedna z tych, to jest screen z tego momentu, kiedy piszemy o fabule, o bodźcach sensorycznych, ale też o trudniejszych treściach. Dlatego, że zdecydowałam, że u nas to nie są treści wrażliwe, tylko są treści trudniejsze. W spektaklu, który tutaj widzicie, Kulawa kaczka i Ślepa kura, jakimś tematem jest niepełnosprawność, która nie jest treścią wrażliwą, ale może być trudniejszym tematem, który wymaga przygotowania. I tu znów, trudniejsza treść to umieranie, ale opisujemy, jaki ta scena ma wydźwięk i jakie ewentualnie emocje zaobserwowaliśmy gdzieś tam wśród naszych widzów. Co się może wydarzać? Dalej? Już przyspieszam. Wczoraj pojawiło się mnóstwo pytań technicznych. Jak to robimy? Robimy w zespole.
i w konsultacji. Pracujemy z Justyną Mańkowską-Kaczmarek, pracujemy z Lidią Kurczabą z Dziennego Oddziału Psychiatrii Dziecięcej. Płacimy za to, nie robimy tego w ramach obowiązków. Pozyskujemy na to środki, nie robimy tego z własnego budżetu. To jest MKiDen, to jest KPO, już dzisiaj wielokrotnie wspomniane, ale również PUK za chwilę. I to, co mamy w lalkach, to w tej chwili są 2 opublikowane, do końca lutego kolejne 7. Do końca roku 22 przedprzewodniki do naszych spektakli. Taki jest plan. Ostatni slajd, poproszę. Ale też rozmawiamy o tym, czy próbujemy rozmawiać z odbiorcami, jak korzystać z tych treści wrażliwych. Bo my dużo o tym mówimy w naszym teatralnym gronie. Natomiast tutaj przytaczam program do spektaklu Bach, gdzie rozmawiamy właśnie z terapeutką o tych 3 filarach, o bezpieczeństwie, współodpowiedzialności i rezyliencji. Trochę pokazujemy naszym odbiorcom, w jaki sposób z tych informacji korzystać, co z nimi zrobić, jak nie zalać dziecka tą informacją, nie przestraszyć, ale jakby wybrać takie rzeczy, które są istotne, jak zadbać o nie, jak dzielić się tą odpowiedzialnością, ale właśnie również w jaki sposób wykorzystać tą być może troszkę trudniejszą sytuację w spektaklu jako przestrzeń sojuszniczą, przestrzeń wsparcia w trudniejszym momencie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Marto, są jeszcze pytania do ciebie, więc już je wyświetlamy. Przeczytam, żeby było łatwiej. Czy organizowane są spotkania w formie rozmowy po spektaklu na przykład z psychologiem na temat treści trudnych poruszonych w dziele? Drugie, jak rozpoznajecie efekty przedprzewodników? Trzecie, czy możesz podać przykłady opisów treści wrażliwych? I czwarte, co jest absolutnie niezbędne? Takie 3-4 najważniejsze. W przedprzewodnikach, od początku. Odpowiem na pierwsze. Dobrze. Rozmowy nie. Jesteśmy w teatrze kochamy działanie, dlatego tą przestrzenią są warsztaty kontekstowe do spektakli, które najczęściej prowadzi nasza pedagogzka teatru Kasia Krajewska i właśnie w działaniu staramy się te trudniejsze treści jakoś oswajać, tak. Natomiast to, co planujemy zrobić w tym roku, pierwszy raz, jeszcze tego nie robiliśmy, to faktycznie wokół spektaklu Bach, do którego mam zaplanowane kilka dodatkowych działań, to jest krąg, ale on nie jest bezpośrednio adresowany do uczestników, do dzieci, tylko on będzie adresowany do rodziców właśnie o narzędziach wsparcia w teatrze, o narzędziach wsparcia tego młodszego widza w teatrze. I to będzie miało formę rozmowy, natomiast zdecydowanie wolimy działanie i warsztaty. Mamy jeszcze czas na jedno pytanie. Co jest absolutnie niezbędne w przedprzewodniku? Tutaj bardzo się wymigam z tego pytania, bo to zależy, odpowiedź brzmi, to zależy od waszego teatru. To zależy od waszego teatru i od waszych widzów. Ja osobiście uważam, że nie ma recepty na przedprzewodnik, dlatego że to wy znacie najlepiej swoich odbiorców i to wy wiecie, jakie macie spektakle. Szukajcie, słuchajcie przede wszystkim. To jest strasznie ważne, żeby słuchać i obserwować waszych widzów i wtedy będziecie wiedzieć, co tam się powinno znaleźć. Czy jeszcze byś chciała na to o efektach odpowiedzieć? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja tych efektów nie badam. Efektów przedprzewodników nie badam w żaden sposób. Liczę na to, że zrobimy to, kiedy tych przedprzewodników będzie więcej faktycznie. Natomiast 2 obserwacje mam takie, że spektakle, na które przedprzewodniki są, cieszą się nieco większym powodzeniem niż inne. I druga rzecz, obserwując grupy przed spektaklami, mam wrażenie, grupy szkolne czy grupy przedszkolne, mam wrażenie, że są one odrobinę lepiej przygotowane. To znaczy nie ma tych sytuacji, kiedy wiecie, jest klasa, która tak w zasadzie to ona nie wie, co tutaj robi i na co tutaj przyszła, ale oni już przed spektaklem wiedzą, o czym na przykład będzie to przedstawienie i co się tam może zadziać. Okej, ostatnie było o przykłady treści, ale tak jak mówiłaś, ty będziesz już przesyłać? Mogę przesłać, ale też zachęcam do zaglądania na stronę WTL-u i tam sobie przeanalizowania tego znów treści formułowane w odniesieniu do konkretnych spektakli, ale też do konkretnego planowanego wieku odbiorcy. Dziękuję.
Dobra, słuchajcie, jesteśmy takie prawilne, że mamy czas jeszcze do przerwy i tak zastanawiamy się. Moniko, bo były jeszcze 2 pytania. Czy chciałabyś wrócić do tego i odpowiedzieć? Jak czujesz? Myślę, że to może być, ale też nie chcę cię jakby wywoływać do odpowiedzi, jak myślisz, czy już w kuluarach chcesz bardziej. Tak, mogę ci dać mikrofon, a Marysia przeczyta, a ja tu będę stała i po prostu... Bo ja widzę, że ktoś tu jeszcze dopisał w międzyczasie pytanie, więc przeczytam ci 2 z końca. Mamy jeszcze 6-7 minutek, więc dziękuję wam też za te pytania. One są bardzo ważne dla nas też przy planowaniu kolejnych działań. To były pytania, czy zdarza się, że dziecko otwiera emocje i co wtedy robicie, jakąś trudną emocję, która się nie domyka w czasie warsztatów. I pojawiło się dodatkowe pytanie, czy ma znaczenie, czy terapeutą w projekcie jest kobieta czy mężczyzna? Znaczy tak, tam było też... Czyli o domyk, czekajcie, ja sobie tak pomyślałam sobie, o tych narzędziach i czyli takie najważniejsze narzędzie. Dla mnie narzędziem w ogóle jest praca rzeczywiście z ruchem, oddechem i z ciałem i im więcej dam takich przestrzeni, gdzie, no to też w zależności, żeby albo coś uwolnić poprzez ruch i gdzieś trochę to ciało odmrozić. No czasami są też te duże właśnie emocje poprzez to, że się człowiek uruchamia w ruchu, ale jednak zawsze to ciało jest takim dobrą przestrzenią do tego, żeby gdzieś to uwolnić, a tym bardziej, że często dzieci i młodzież, te spektakle są nieraz długie i trudne dla ich wieku rozwojowego, więc takie pierwsze danie przestrzeni, żeby to ciało gdzieś móc w naturalny sposób, nie wiem, wytrząść, otrząsnąć albo zakotwiczyć przez uziemienie, bycie blisko podłogi, no to są takie przestrzenie, które dają taki poziom fajniejszego wejścia. No nie wiem, się śmiałam, pewnie wszyscy też znają takie ćwiczenie rozdygotany kurczak, gdzie można rzeczywiście całe ciało wytrząść z siebie i gdzieś przynajmniej sobie tak znormalizować. To tutaj bym nazwała to, też nazywam czasami taki kotwica, jak przez oddech i blisko rzeczywiście tego uziemienia, czyli podłogi. Mamy czasami też tą przestrzeń, że możemy wchodzić, zawsze wchodzimy w sumie w przestrzeń też sceny, zwykle tam jest dobra podłoga do tego, żeby gdzieś tak sobie poleżeć. I czasami też taki prosty, też to wiadomo, że czasami są dzieci, które mają potrzeby większe i są nadwrażliwe dźwiękowo, ale też taki proste właśnie jakby takie zaznaczenie kręgu i przestrzeni, w której teraz będziemy też pracować, więc wyciszenie przez, nie wiem, mamy dużo takich instrumentów koshi, dźwiękowych takich dzwonków, które rzeczywiście one trochę też wprowadzają w taką przestrzeń wyciszenia. Akurat one nie obserwowałam, żeby były na kogoś bardzo nadwrażliwe, żeby działały tak na nadwrażliwość. Bardziej takie wibrujące dźwięki mogą działać, pobudzać. Co tam było jeszcze? Było takie pytanie o najtrudniejsze reakcje. To, co mówiłam, że jakoś jestem tak przygotowana na to, żeby dawać przestrzeń na takie dosyć trudne i często właśnie ten ruch, energia sprawia to, że to czasami jest takie, może dla kogoś, kto nie lubi takiego, nie wiem, chaosu i energii, może być to za trudne, ale czasami on daje jakiś rodzaj tego ujścia i myślę, że najtrudniejsze reakcje są czasami nauczycieli i opiekunów, którzy są z grupą, bo no właśnie, te reakcje nauczycieli często bardzo też nieadekwatne i raz była taka trudna właśnie sytuacja, która później jakby zadziałała na cały proces, że rzeczywiście była to taka grupa z bardzo wieloma potrzebami z jakiegoś ośrodka i nawet udało się przez ten ruch w sposób taki bardzo spokojny, później trochę aktywizujący doprowadzić do tego, żeby te osoby rzeczywiście
rzeczywiście nagle się zaczęły dobrze czuć na tej scenie i mówić nawet swoje imię, chociaż miały trudności z tym, ale jakby miały chęć takiego wypowiedzenia jego i nagle nauczyciel z zewnątrz, nie wiem, coś się zadziało wcześniej, coś, co nie wyłapałam, zaczął strofować tego ucznia bardzo mocno przy wszystkich. No właśnie, i to jest taki moment, że ma się konsternację, kto prowadzi zajęcia. I tu właśnie jest ta szybka, też takie postawienie szybko granic, że to ja teraz prowadzę zajęcia i gdzieś biorę za to odpowiedzialność, ale też szybkie przekazanie nauczycielowi, że taka sytuacja jest dosyć sytuacją taką na boku oczywiście, też taką bardzo przemocową. Oczywiście później ta sytuacja rzeczywiście była taka eskalacja różnych działań, ale też jakby i udało mi się jakby pokazać proces, dlaczego akurat to był chłopiec, poprzez właśnie taką szybką obserwację i też reakcję i zaznaczanie pewnych jakichś zasad pracy, ale też wzięcia tego, że ja teraz tu prowadzę zajęcia i to jest jakby taka przestrzeń, w której ta grupa, jak mi już zaufała na początku, to może ze mną do końca ten proces dokonać. Właśnie była taka szansa na uświadomienie nauczycielowi, że taka sytuacja, jaka zaistniała, może mieć taką eskalację w innych sytuacjach, które mi oni opowiedzieli, co tam się dzieje, co się dzieje w szkole i no właśnie, czyli tak jakby czasami właśnie te trudne sytuacje mogą też być taką przyczyną do rozmowy i może zaczęcia jakiejś takiej głębszej pracy tego nauczyciela w tej grupie. No to są takie rzeczy. I co nam jeszcze było? O domykaniu coś. Nie widzę tego, a mam tu w takim skrócie napisanie. Domykanie. No i ja tak staram się zawsze w taki sposób, żeby nie było też za dużo różnych działań, ale żeby był jakiś jeden taki przewodni temat, wokół którego działamy i pracujemy. I żeby też mieć taki moment, że właśnie, jak tu ładnie mówiła wcześniej Asia, że lądujemy, i tak domykamy właśnie, co było dla nas łatwe, trudne, po prostu tak jak rzeczywiście mówiła też Marta, że działamy, to ten moment jest na taki moment właśnie zatrzymania, domknięcia, co nam się udało zrobić i nazwać to, z czym wychodzimy. To po prostu, no takie najłatwiej mi teraz tak odpowiedzieć. Pewnie bym znalazła jakieś inne. Bardzo dziękujemy. No i teraz jest ten czas, słuchajcie, że możemy napić się kawy, posieciować, trochę porozmawiać. Zachęcam. A potem rozmowa, taka bardziej pogłębiająca do tego tematu odbiorców i grup, z którymi pracujemy. Wracamy o 11:25. Chciałam cię bardzo przeprosić, nie chciałam cię tak zestresować. O nie, bo właśnie się zestresowałam, bo nie wiedziałam, czy ten czas, ale wiesz co, ale czy pan sobie, że do początku się rozjedziemy, to nie wiem, bo tak z jednej strony, jak masz
Dobrze, zapraszamy. Będziemy już zaczynać. Ja jeszcze tak organizacyjnie. Tym razem nie będzie zadawania pytań, one się pojawią jeszcze raz w tej formie, pojawią się w kolejnej sesji dobrych praktyk, natomiast teraz jest przewidziane 20 minut ostatnie na Wasze pytania i komentarze. Liczymy bardzo na rozmowę, także będzie na to czas, spokojnie. Jeżeli macie, to warto je sobie zapamiętać i postaramy się wpuścić jak najwięcej. I możemy zacząć panel wokół odbiorców, tylko zastanawiam się, czym są moje rozmówczynie. Obawiam się, że piją kawkę jeszcze. A potrzebujemy tutaj, Martę namierzyłam, potrzebuję jeszcze Heleny, ale myślę, że gdzieś rozmawia. To dajmy sobie jeszcze chwilę, a ja tylko kilka słów. Postaramy się trochę pogłębić ten temat. Dziękujemy za naprawdę bardzo fajne praktyki, za opowieści o tym, jak działacie dla odbiorców i też z różnymi grupami, bo to jest ważne. Tutaj i w swoich teatrach, bez względu na to, czy zaczynacie, czy nie. Myślę, że to jest też super taki moment, żeby powiedzieć, że naprawdę, ponieważ jesteśmy z różnych miejsc, nawet jeśli wydaje nam się, że robimy bardzo drobne rzeczy, oczywiste dla wszystkich, to one nie są oczywiste dla wszystkich i ja jestem pewna, że jest tu dużo osób, które po prostu może się inspirować. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo oczywiście mam to w drugim akapicie, ale zapomniałam. Dzięki, Marto, że mi przypomniałaś. Tłumaczenie migowe dla Państwa dzisiaj zapewnia Ola Szalek-Palmowska i Madi Rostkowska, także bardzo dziękujemy. I chyba zapraszam już po prostu tutaj moje towarzyszki rozmowy i w pierwszej kolejności zapraszam Lucynę Kicińską, która jest suicydolożką, pedagogzką z 22-letnim doświadczeniem pracy z osobami w kryzysie. Konsultuje teksty kultury, w tym dramaty, ich wystawienia, wspierając teksty kultury w bezpiecznej pracy z trudnymi treściami i w procesie pracy z aktorami. Trenuje osoby pracujące w telefonach zaufania, prowadzi także poradnictwo w serwisie Życie warte jest rozmowy. I Lucyno, ostatnio zresztą prowadziłaś super webinar także w tym temacie, na którym było chyba ze 115 uczestniczek właśnie z teatrów, więc za to wielkie dzięki, widać, że jest potrzeba. Zapraszam Cię serdecznie. Możesz sobie wybrać krzesło, możesz się trochę rozsunąć, możesz zrobić na co tutaj masz ochotę. Zapraszam Martę Kurowską, która przed chwilą już tutaj była na scenie i którą przedstawiałam i o której mówiłam już wielokrotnie, a część z Was mogła też wczoraj z nią spędzić dzień podczas warsztatu o projektowaniu zdrowia psychicznego w teatrze i treściach wrażliwych. Zapraszam, Marto. Jest z nami też Katarzyna Kaźmierczak-Przybyła, która jest certyfikowaną psychoterapeutką, trenerką, aktorką, prezeską Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych i od 20 lat prowadzi pogotowie teatralne na scenie na Piekarach w Legnickim Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej. Jest to grupa rozwoju osobistego przez teatr dla osób po kryzysach psychicznych. Bardzo dziękuję i cieszę się, że jesteś z nami. I jest też z nami razem z Kasią, trochę to był taki czas niepewności i też myślę, że warto o tym powiedzieć, że kiedy pracujemy z tym tematem, pracujemy z odbiorcami, to po prostu trzeba być elastycznym i to jest fajne. A jest z nami też Agata Jonko, która od kilku lat bierze udział właśnie w pogotowiu teatralnym, jest aktorką, występuje w spektaklach. Agata, bardzo się cieszę, że przyjechałaś do nas tutaj i po prostu dołączyłaś do tej rozmowy. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. No i Helena Świegocka, koordynatorka dostępności w Nowym Teatrze w Warszawie oraz TR Warszawa. Zajmuje się opisywaniem treści wrażliwych, współtworzy przewodniki po spektaklach, wspierając odbiorców w świadomym uczestnictwie w wydarzeniach teatralnych, prowadzi projekty dla i z różnymi grupami o utrudnionym dostępie do kultury.
w tym te skierowane do osób po kryzysach psychicznych. Wraz z Magdą Szymczak jest autorką innowacji społecznej Teatr od pierwszego wejrzenia, której młodszą siostrą jest inicjatywa Pozdrowienia, łącząca sztukę z troską o dobrostan. Dzięki, Heleno, że jesteś i też część z Was mogła z Heleną się spotkać i rozmawiać właśnie wczoraj podczas warsztatów. Możemy, jeśli czujecie, że jest za ciasno albo zbyt równo, możemy, myślę, troszkę sobie pozwolić na taką fanaberię, żeby się troszkę rozsunąć, Mariusz? Możemy. Jak Wam wygodnie? Mamy też tutaj taki roboczy stolik ewentualnie do wody i też mikrofony, które ja Wam podam w różnych miejscach, ale oczywiście proszę o przekazywanie sobie tych mikrofonów. To jest istotne. Na pewno chcę, że... No właśnie, zawahałam się, Lucyno, ale wierzę, że będzie. O, i proszę tu. I wezmę sobie jeszcze długopisik, żeby ewentualnie sobie o coś dopytać i notować. Dobrze. Słuchajcie, oczywiście ten temat, tak jak mówiłam, pogłębiamy. Warto chyba nakreślić, tak być może większość z Was to wie, ale być może nie, że 1/4 z nas doświadczy lub doświadczyła kryzysu i to są badania EZOP-2 Instytutu Psychiatrii i Neurologii, że tak jest po prostu, takie są fakty, że to, o czym rozmawiałyśmy z Lucyną tutaj nawet, że trend jest taki, że jednak ta odporność psychiczna maleje z różnych powodów i zmienia się też odbiorca w teatrze, grupy, z którymi pracujemy i być może nie ma na to jakichś takich bardzo twardych danych i badań, ale w naszych rozmowach to gdzieś tam się przeplata, że są inne potrzeby, że są inni odbiorcy i to tu też trochę już padło, to o czym mówiliśmy, że oczywiście teatr to ma być scena do poruszania trudnych tematów, jakichś pokazywania różnych też granicznych czasem doświadczeń, ale też dużo badań mówi o tym, że teatr, ale też w ogóle kultura może wspierać to zdrowienie. Więc myślę, że warto sobie taki obraz zobaczyć, że są te dwie strony medalu, bardziej jasna i taka ciemniejsza. Trochę też o tym, o czym mówiła tutaj już Ola Marzyńska na scenie, że teatr może być na receptę, że są takie praktyki, które mówią o tym, że w ogóle kultura może być na receptę, może być takim przepisywana, tak się robi na przykład w Wielkiej Brytanii i mam nadzieję, że na tym webinarze, do którego dołączycie, trochę o tym posłuchamy, w jaki sposób można taki teatr na receptę organizować. Ale już teraz jakby zakończam swój wstęp i chciałam Wam zadać takie trochę otwarte pytanie. Co dla Was oznacza to zdrowie psychiczne w Waszej pracy teatralnej? Jak to widzicie? Czym ono jest, a czym nie jest, co też już może trochę wybrzmiało. Czy ten temat dotyczy tylko jakichś wybranych grup? I może, Heleno, może zacznę od Ciebie. Po prostu, no tak, poproszę Cię, żebyś powiedziała, co o tym myślisz. Co to oznacza? Tak czułam, że zaczniesz ode mnie, bo siedzę najbliżej. Tam były 2 pytania tak naprawdę w tym jednym pytaniu. Zdrowie psychiczne, bo też było, czy dotyczy tylko wybranych grup, to od tego trochę zacznę. Ja mam poczucie, że dotyczy wszystkich, no bo wszyscy mamy zdrowie psychiczne, tak jak zdrowie fizyczne. Każdy ma w jakimś stanie i w jakiejś kondycji, więc i też teatr oddziałuje na nas nie tylko przez to, że porusza trudne tematy, ale też przez to, że porusza przyjemne tematy i poprawia nam samopoczucie. To również jest oddziaływanie na nasz stan psychiczny. Więc to zdrowie psychiczne, no ono po prostu jest. To znaczy my doświadczamy czegoś w teatrze, to na nas działa, więc siłą rzeczy wpływa na to, jak się czujemy, z czym wychodzimy i w tym sensie
to zdrowie psychiczne jakoś możemy w teatrze zaopiekować. To jest teraz takie modne słowo, więc go użyję. No ale też pojawia się coraz więcej pytań, co robić w sytuacjach, które wyzwalają coś albo uruchamiają, albo mogą uruchomić coś, z czym my jako pracownicy w teatrze nie wiemy, co zrobić i jak wspierać. Więc dla mnie też ta rozmowa i myślenie o zdrowiu psychicznym to jest też myślenie o tym, jak stworzyć taką przestrzeń, która jest bezpieczna, co nie znaczy zawsze wygodna. Dzięki bardzo. Agato, czy ty myślisz, że chciałabyś coś dołożyć? Czym jest teatr dla ciebie? Czym jest, nie wiem, zdrowienie w teatrze albo w ogóle zdrowie psychiczne w teatrze? Właśnie nawiązując, że jest to taka przestrzeń bezpieczna w moim rozumieniu i miejsce na próbowanie niektórych rzeczy, których może się boimy na co dzień. Miejsce na pewien proces, który jest według mnie najważniejszy. Nie sam efekt, ale właśnie tak jak już wcześniej gdzieś tutaj dzisiaj słyszeliśmy, że proces jest tą rzeczą kluczową. Tak ja to tak odczuwam. No i właśnie teatr jest takim miejscem, gdzie czujemy się zaopiekowani, bezpieczni, tworzymy razem tą przestrzeń, mamy wpływ na tą przestrzeń. Więc ja to tak. To chyba już pójdę za ciosem po kolei. Kasiu. Dobra. Ja tak sobie pomyślałam, że jakby iść za taką, że różne są definicje tego zdrowia psychicznego. Mi jakoś tak pasuje taka definicja, która też gdzieś tam Światowa Organizacja Zdrowia o tym mówi, że to jest nie tylko brak choroby, ale także jakiś rodzaj dobrostanu, możliwość realizacji, możliwość uczestnictwa, możliwość posiadania dobrych relacji, jakiegoś spełnienia zawodowego, społecznego i że to jest jakiś ten dobrostan. I myślę sobie, że teatr i w formie takiej, kiedy jesteśmy odbiorcami kultury, odbiorcami teatru, ale też jeżeli używamy takiego narzędzia, jakim jest teatr, no to jest wspaniała przestrzeń do tego, żeby się kontaktować, żeby być słyszalnym, żeby w ogóle uwolnić emocje, żeby mieć przestrzeń na swoje ekspresje, na ekspresję tych emocji. Oczywiście, jeżeli to, tak jak Agata mówiła, jest w bezpiecznych ramach, które stwarza setting jakiś, czy tam kontrakt grupowy. No i myślę sobie, że czy dla każdego? Tak, wydaje mi się, że to nie tylko dla osób, które są w jakiś sposób marginalizowane albo mają za sobą doświadczenie jakiegoś kryzysu psychicznego, ale też myślę sobie, że my mamy tak mało czasu na spotkania, na rozmowy, na takie wyhamowanie, na zobaczenie siebie, że wydaje mi się, że dla różnych grup to może być bardzo fajna przestrzeń na podbudowanie tego swojego zdrowia psychicznego, tego dobrostanu. Po kolei. Mi jest bardzo bliskie to, co Kasiu powiedziałaś, to, co powiedziałyście w ogóle, dziewczyny. Zdrowie psychiczne w teatrze dla wszystkich, ale też myślę sobie o tych różnych zagrożeniach, o trudnościach, o różnych grupach, o których dzisiaj powiedziałyśmy, ale też o tym, że to zdrowie psychiczne jest bardzo proste, bo teatr jest miejscem, do którego po prostu można wyjść z domu, spotkać tam innych ludzi, być akceptowanym w swoim sposobie funkcjonowania, w swoim sposobie przeżywania różnych emocji podczas spektaklu. To jest miejsce, w którym można pasję rozwijać i poznawać i szukać nowych, ale to jest też miejsce i tutaj powołam się trochę na to, o czym mówią mi pacjenci Dziennego Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży.
trochę zapomnienia. To znaczy, kiedy proponujemy aktywność, taką aktywność, która nie jest związana z terapią, ale po prostu taką przestrzeń jakiegoś twórczego działania, zabawy, to jest ten moment, kiedy oni nie myślą o tych rzeczach, z którymi przychodzą, które mają w głowie, ale na chwilę mają taką przestrzeń, żeby sobie troszkę odbić od tego i być w trochę innym miejscu. Ja bym chciała dołożyć do tego wszystkiego, co powiedziałyście, taką perspektywę tego, że teatr i zdrowie psychiczne to nie tylko wątek leczenia, ale też wątek profilaktyki. Bo jeżeli mówimy o tym, że coraz bardziej obserwujemy taki kryzys w obszarze odporności psychicznej, bo mamy, i o tym rozmawiałyśmy też z Justyną, mamy takie teraz podejście, rozmawiajmy o tych emocjach, eksplorujmy, nazywajmy, patrzmy na to, co nam się przykrego dzieje i jak to na nas wpływa. Mało jest takiej odpowiedzi, co z tym teraz wszystkim zrobić. I takie modelowanie pozytywnych zachowań, pokazywanie, że warto się troszczyć o swoje zdrowie psychiczne, jak to robić przez postacie bohaterów, przez warsztaty towarzyszące przedstawieniom. Myślę, że to jest też taki ważny obszar, czyli nie tylko ten wątek właśnie leczenia, już zajmowania się osobami w kryzysie, czy brania do kontekstu tych osób, ale także podejmowanie takich inicjatyw, które wprost będą adresowane do ogółu społeczeństwa, żeby trochę się przeciwstawić tym różnym negatywnym narracjom, które nam pokazują, że jest źle, że się nic nie da zrobić, że właśnie nie ma tej pomocy, a potrzebujemy takich nieoczywistych źródeł do transmisji informacji na temat tego, że jest jednak inaczej, że można poradzić sobie w trudnych sytuacjach, że można im przeciwdziałać, też modelując konkretne pozytywne, nie wiem, wypowiedzi czy zachowania, możemy osiągać efekt Papageno, czyli zachęcać osoby, które są w trudnych sytuacjach życiowych, do wybierania bezpiecznych i zdrowych rozwiązań, no a nie tylko eskalować cierpienie, pokazywać, że nic się nie da zrobić, i to będzie działało zarówno dla odbiorcy, który jest w sytuacji kryzysowej, a my czasem, prawda, na ogólnodostępnych przedstawieniach po prostu nie wiemy, kto przyszedł, kto jest z nami, natomiast też zawsze będzie działało także na tym poziomie profilaktyki, bo nie jest tajemnicą, że w sytuacji, kiedy jesteśmy już w kryzysie, próbujemy złapać poczucie bezpieczeństwa na wiedzę. Jeżeli komuś się po 2-3 latach przypomni spektakl, w którym były zamodelowane pozytywne postawy, to on po to będzie sięgał. Natomiast jeżeli nie zamodelujemy tej pozytywnej postawy, to będzie odbiorcą tych wszystkich informacji, które się teraz najbardziej sprzedają w internecie, które są najbardziej klikalne, czyli nie ma pomocy w tym kraju, a to jest nieprawda. Ja jeszcze tak myślę sobie, że to, co też usłyszałam w waszych wypowiedziach, trochę jest o trzecim miejscu, że teatr to jest może być takim trzecim miejscem, to co też mówiła Ola w swoim wystąpieniu, i że osoby, które są w zdrowieniu, na przykład już taka konkretna grupa, przestaje być ta osoba pacjentem, po prostu nagle, znaczy to jest ta przestrzeń, gdzie może, czy właśnie mamą, opiekunem, opiekunką dziecka z niepełnosprawnością, może być po prostu widzką, uczestnikiem jakiegoś procesu i to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne, ale też to, co ja też, kiedy nie wiem, jeżdżę gdzieś do teatrów, słyszę często, czyli taką obawę o to, że teatr ma nagle właśnie dawać komfort, koić i mamy wygumkować to, jak mówisz, Marto, rzeczy, a to zupełnie nie o to chodzi, a z drugiej strony to, co powiedziała Lucyna, że to jest szansa, żeby przedstawiając te trudne tematy, budować tą rezyliencję, że jeśli się tym w odpowiedni sposób zaopiekujemy, to można właśnie wspierać tą odporność i myślę, że to jest super. Teraz takie pytanie tutaj do was, jeśli możecie podnieść rękę, kto jest z sektora zdrowia psychicznego, bo wiem, że kilka osób do nas przyjechało, sorry, że tak was wywołuję, super, dzięki bardzo, bardzo... Dzięki, że jesteście z nami i trochę to jest teraz pytanie o współpracę. Jak współpracujecie i jakie macie może pomysły czy podpowiedzi, jak współpracować z sektorem zdrowia psychicznego?
Jak takie współprace nawiązywać? Ja już tutaj poszerzam, możecie sobie wybrać pytanie, na które będziecie odpowiadać. Jak nawiązywać takie współprace? Z kim warto współpracować i na jakim odcinku? Czy w którym działaniu? Jak i w czym eksperci mogą pomóc? I trochę czy po prostu, kiedy pójdziemy czy spróbujemy nawiązać taką współpracę, to w każdym temacie dany ekspert może nas wesprzeć i nam pomóc. I chyba zacznę od ciebie, Kasiu, bo ty działasz na takim styku. Ty łączysz, po prostu masz takie, że tak powiem, dwie nogi w tym temacie, prawda? Tutaj padało wcześniej coś takiego, że super jest w ogóle pracować w zespołach, szczególnie kiedy mamy trudne tematy, kiedy mamy odbiorców, którzy są w jakiejś kryzysowej sytuacji. I wydaje mi się, w moim wypadku to było jakoś tam oczywiste, bo to łączy jakby moje dwa zawody, ale nie spotkałam się z tym, żeby na przykład psycholodzy czy terapeuci nie chcieli się włączyć w jakieś działania, bo dla nich to jest teatralne, ponieważ dla nich to jest bardzo ciekawe, bo my, ludzie teatru, mamy po prostu narzędzia, których psycholodzy, psychoterapeuci nie mają, chyba że są w szkole psychodramy, no to tak, to w jakiś sposób to narzędzie jest wtedy wykorzystywane i bardzo chętnie jakby się uczą trochę od ludzi teatru. Natomiast w drugą stronę na przykład aktorzy, na przykład, którzy współpracują z psychologami, z psychoterapeutami, no też mają ogromną korzyść, bo teraz w każdej grupie właściwie pojawiają się jakieś kłopoty. Są dzieci, które mają jakieś problemy, które mają jakieś szczególne potrzeby, więc moje stowarzyszenie, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, prowadzi w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy od wielu lat edukację teatralną. I zresztą jedną z grup edukacji teatralnej jest właśnie grupa Pogotowie Teatralne, ale w każdej z tych grup w zasadzie pojawiają się różne kłopoty i to, że zaczęło się od naszej grupy, że od Pogotowia Teatralnego, że my mamy co roku spektakl. Nie jest to obligo, bo ja zawsze mówię i tak jak Agata mówiłaś, nie, że ten proces jest najważniejszy i bycie razem, rozwój, ale jednak tak się zdarza, że w zasadzie co roku mamy jakąś premierę, jakiś spektakl i zwykle on się łączy z panelem dyskusyjnym po spektaklu, gdzie są terapeuci zaproszeni, gdzie jest zaproszony lekarz psychiatra, szczególnie jeśli mówimy o takich tematach, które są jakoś do domknięcia właśnie, do omówienia, do przyjrzenia się temu, ale także na przykład jak graliśmy bajkę, to był temat panelu o dziecku wewnętrznym, jak w sobie pielęgnować tę część osobowości, tę strukturę w sobie, żeby być szczęśliwym. No i właśnie dzięki tym spotkaniom w teatrze to te grupy się zaczynają przenikać, bo i to jest takie no niby nieformalne współprace, ale ona już przez wiele lat się jakoś nawiązała. Po prostu trzeba to robić. Zapraszać się nawzajem. My też gramy w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach. Ja chodzę na zajęcia na przykład na oddziały dzienne psychiatryczne, więc i też zachęcam do tego, żeby przyjść do teatru i na przykład nieraz jest też tak, że ktoś wie, że jak tam przyjdzie, to mnie spotka na przykład. Nie? I że jestem, to wczoraj chyba o tym rozmawialiśmy, jak włączać osoby, które się boją na przykład przyjść do teatru albo myślą sobie, teatr to nie dla mnie, nie? Jest jakoś w ogóle, no nie. To na przykład jak jest takie zaproszenie, jeżeli nasz dział obsługi widowni uzna, że możemy zaprosić tam non-profit albo za jakąś tam niższą opłatą ludzi na przykład z oddziału dziennego psychiatrycznego, no to też bywa tak, że
że nie wiem, ja albo ktoś, kto ze mną poszedł tam zaprosić, jesteśmy też, nie? I że to też jest tak, że aha, ta pani u nas była, było fajnie, pogadaliśmy sobie, idziemy do teatru i ja już jestem tym łącznikiem. Nie? Mhm. Agato, to ja pójdę za ciosem, bo ty pracujesz z Kasią. Powiedz mi, czy ty widzisz to, że ona jest i specjalistką zdrowia psychicznego, i instruktorką teatralną? Tobie się to jakoś spina? To ma dla ciebie znaczenie? Na pewno mi się to łączy, gdyż mamy przestrzeń nie tylko na działanie, ale też mamy przestrzeń na rozmowy, na refleksję. Tak zwane robimy rundki co jakiś czas i jest to miejsce na to, żeby nie tylko działać, ale też jakby rozmawiać o tym, jak się czujemy, w jakim miejscu jesteśmy w danym momencie. Więc są te dwa światy się spotykają. A powiedz, a czy jest coś takiego, co to, o czym mówiła Kasia, co na przykład dla ciebie ma znaczenie w takim, albo po prostu co sprawiło, że ty po prostu zaczęłaś grać? Czy Kasia cię czymś przekonała, czy w jaki sposób może trafiłaś? To znaczy zdecydowałam się na warsztaty, gdyż miałam jakby tam problemy, kłopoty z po prostu odnajdywaniem się w większych grupach osób. W pracy miałam z tym kłopoty i myślałam, że to będzie dobra przestrzeń właśnie, żeby się otworzyć. I przez działanie, właśnie przez różnego rodzaju takie rozgrzewki. Na początku, kiedy zaczęłam chodzić, właśnie takie rozgrzewki różnego rodzaju, to, że mieliśmy wolność wypowiedzi, było miejsce na nasze pomysły, na naszą twórczość, to mnie jakoś tak otworzyło. No i dzisiaj jesteś tutaj, kilkadziesiąt osób z całej Polski na widowni. Heleno, a ty pracujesz chyba trochę w innym modelu. Z kim pracujesz i jak współpracujesz z sektorem zdrowia psychicznego? To mogę powiedzieć, że różnie. To znaczy albo projektowo i taki projekt to właśnie były Pozdrowienia, czyli Teatr od pierwszego wejrzenia, edycja Pozdrowienia. Sama ta innowacja, mówiąc krótko, łączy jakby innowacja matka, czyli Teatr od pierwszego wejrzenia była innowacją międzypokoleniową, łączyła osoby powyżej 18 roku życia do 40 z osobami 60+. Wspólnie w parach i w grupie uczestniczyły w warsztatach, oglądały spektakle, dużo przy tym dobrego jedzenia było i picia, to jest ważne. I teraz ta wersja Pozdrowienia łączyła osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego i osoby bez takiego doświadczenia. Zamknięta grupa 16-osobowa, 4 miesiące takich wspólnych co 2 tygodnie mniej więcej spotkań. I tutaj współpracowaliśmy jako TR Warszawa, robiliśmy to też z Nowym Teatrem, ale przede wszystkim z Fundacją F. Właśnie dlatego, żeby mieć też to wsparcie osób, które mają doświadczenie w sektorze zdrowia i w sektorze zdrowia psychicznego, i też warsztaty, które były prowadzone, były zawsze prowadzone przez pedagogzkę teatru i ekspertkę przez doświadczenie z Fundacji F. bądź asystenta zdrowienia, co też było ważne. Powiemy, kim asystent zdrowienia jest? Jest to osoba, która sama ma doświadczenie kryzysu bądź choroby psychicznej, musi przejść odpowiedni kurs, czyli musi być też osobą w zdrowieniu, przejść odpowiedni kurs i potem rzeczywiście wspierać osoby, które są aktualnie w kryzysie zdrowia psychicznego, mając to swoje doświadczenie, ale jednocześnie wiedząc też już, jak wspierać takie osoby.
Nie jest to terapeuta, tak, to też jest ważne, żeby tego nie łączyć, natomiast jest to osoba, która przez to, że sama takie doświadczenie ma, też po prostu może być łatwiej tej drugiej osobie no jakoś w taką wspólnotę doświadczenia po prostu, wiecie, mieć razem i to chyba jakieś masło maślane, wspólnota doświadczenia razem. No w każdym razie być razem w tym doświadczeniu, które ktoś ma za sobą, a ktoś ma aktualnie. I oczywiście to jest rozszerzenie pytania, ale jakie ty widzisz tak jakby owoce albo efekty tej współpracy, że zdecydowałaś się akurat w ten sposób? No powody tej współpracy to było po pierwsze zadbanie o nas jako osoby pracujące w teatrze, to znaczy nie wyobrażam sobie podejść do pracy z osobami z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, skoro ja nie znam się na tym. To znaczy, wiecie, ja mam intuicję, ja oczywiście sobie dużo przeczytałam, ja tam sobie poszerzam wiedzę, chodzę na szkolenia, no ale no ja nie jestem znawcą tego tematu, nie jestem specjalistką. Potrzebuję kogoś, kto ma te kompetencje i ja wiem, że on je ma naprawdę. W związku z tym to był pierwszy powód, dla którego ta współpraca była istotna. Drugi, no to dlatego, że no właśnie przychodzą odbiorcy i ja jestem odpowiedzialna też za to, jak ten proces będzie wyglądać. Nie jestem oczywiście odpowiedzialna za wszystko, co się wydarzy, bo no nie mam takich mocy, ale na tyle, na ile ja to mogę przygotować i na ile mam wpływ, no to muszę to przygotować tak dla odbiorców, żeby było to dla nich bezpieczne i to bezpieczeństwo też dawały mi właśnie osoby z Fundacji F. To jest też oczywiście doświadczenie, w którym my z Fundacją się nawzajem uczyliśmy tego, o czym jest ten projekt. To znaczy ja z pedagogzkami teatru no wychodziłam z teatru. To jest projekt teatralny. Fundacja F. wychodziła, no to jest projekt o zdrowiu psychicznym. Więc to też jest ciekawe, wiecie, doświadczenie ścierania tych dwóch światów i dochodzenia do jakiegoś takich wspólnych przestrzeni, w których możemy się zgodzić na pewne rzeczy i znaleźć to, co nas łączy i w tym sobie działać. Dla naszych uczestników było to bardzo ważne, że były osoby, które same takie doświadczenie kryzysu zdrowia psychicznego miały i wspólnie te warsztaty były przez nich współprowadzone. Ale mamy też taką inny sposób pracy, na przykład współpraca ze Stowarzyszeniem Pomost w Warszawie. To jest stowarzyszenie, które też wspiera osoby wychodzące ze szpitali psychiatrycznych, więc one są, wiecie, tuż po wyjściu, po hospitalizacji, dopiero na początku też tej drogi wracania do takiego społecznego funkcjonowania. I tu to nie jest tak, że my robimy wielkie projekty, że to są warsztaty, że idziemy na spektakle, też te spektakle w TR Warszawa, no nie wiem, czy byłyby dobre na taki pierwszy strzał. Ale robimy choćby na przykład oprowadzania po teatrze. To znaczy zapraszamy grupę i po prostu oni już nie są pacjentami w tym momencie, zwiedzamy teatr, opowiadamy o teatrze, opowiadamy o spektaklach, oni mogą sobie tę przestrzeń zobaczyć w swoim tempie. I to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, wiecie, takie bardzo dla mnie mocnym doświadczeniem, choć w ogóle nie pomyślałabym o tym, było to, że przyszła grupa i ja powiedziałam, że no to mogą zostawić kurtki, plecaki, nie wiem, w sali, w szatni, mogą wziąć ze sobą, no jak tam potrzebują. Mówię, tu salę mogę zamknąć, tu jest wieszak, tego nie mogę zamknąć, możecie wziąć ze sobą. I potem okazało się, że wiecie, to jest bardzo banalne pytanie, mi się wydaje oczywiste, ale dla tych osób to było coś niesamowitego, że ktoś że ktoś im zaproponował ileś możliwości i że oni mogą dokonać wyboru. Dla niektórych plecak to jest całe życie, w tym plecaku mają wszystko, nie rozstają się z nim, zostawienie go nawet w pokoju na klucz jest trudne, a zazwyczaj mają takie doświadczenie, że jak gdzieś idą, no to jest dobrze, to państwo tutaj wszystko zostawią i ruszamy i idziemy w trasę, idziemy na warsztaty, idziemy na coś. Więc to też jest dla mnie jako pedagogzki teatru też ciekawe doświadczenie. A kolejne to jest to, że jesteśmy otwarci na to, żeby do nas ktoś się odezwał i odzywają się czasami osoby, które są pacjentami dziennych oddziałów, są na przykład w takiej terapii dziennej i często jako zadanie, jedno z zadań mają właśnie zorganizowanie wyjścia dla swojej grupy. Muszą do instytucji zadzwonić, zorganizować, się dowiedzieć. No i
to w ogóle polecam. Polecam też wszystkim z sektora zdrowia, żeby się odzywali do teatrów i pytali o takie możliwości, bo często my nie wiemy, gdzie się odezwać, wiecie, do kogo, nie wiem, w oddziale czy w szpitalu, ale wy odzywajcie się do nas, piszcie, bo też to jest taka trzecia odnoga, czyli to, że my jesteśmy otwarci na to, że okej, to zapraszamy, wiemy, że tych pieniędzy nie ma, to znaczy tam nie ma pieniędzy na to, żeby opłacić te warsztaty, ale my jesteśmy w stanie to zorganizować też bezbudżetowo, więc zapraszam też do tego, żebyście nawiązywali też jako sektor zdrowia te kontakty z nami. I Lucyno, do ciebie to pytanie teraz o tą współpracę, ale mam tu jeszcze takie pytanie z gwiazdką, po prostu żebyś powiedziała trochę o tym, co ty robisz w tym połączeniu, w tej współpracy międzysektorowej, ale też czy każdy ekspert z sektora zdrowia psychicznego zna się na przykład kryzysie samobójczym albo czy na innych rzeczach? No właśnie, ja jestem od strony sektora zdrowia psychicznego, w związku z czym mogę powiedzieć od tej strony. Pracuję w Biurze do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, gdzie mamy zadanie adresowane do twórców kultury, gdzie możemy poddać procesowi konsultacji pod względem adekwatności treści do rekomendacji na temat informowania o zdrowiu psychicznym oraz o zachowaniach samobójczych jakieś dzieło kultury. I no, ta konsultacja ona może przebiegać na różnych poziomach. Nie ukrywam, że najbardziej lubię na tą konsultację, żeby ona się zaczęła na poziomie pomysłu. Bo jeżeli ona się zaczyna na poziomie już gotowego dzieła, które ma zostać wystawione, czy ma zostać wyprodukowane i tak naprawdę ktoś się wtedy dowiaduje o tej możliwości konsultacji, to jest bardzo trudne. Jest to trudne dla mnie, jest to trudne też dla twórców, ponieważ to wejście z tym procesem konsultacyjnym może być odebrane jako takie wtrącanie się do czyjegoś dzieła. Tak? Znaczy ja wiem, że ten proces to jest proces takiego kreowania własnego dziecka, ja przychodzę cała na biało albo na czarno i mówię, że no jednak może coś tutaj warto byłoby zmienić i wiem, że na tych końcowych fazach może być to bardzo, bardzo trudne, ale nie zawsze jest to trudne. Choć no tak naprawdę bardzo lubię zacząć od tego poziomu pomysłu, gdzie możemy podzielić się tą wiedzą i tym pokazaniem, jak funkcjonuje osoba w kryzysie. Odpowiadając na twoje pytanie, Justyna, no nie każdy lekarz będzie specjalistą w dziedzinie psychiatrii, nie każdy psychiatra będzie specjalistą w dziedzinie zapobiegania zachowaniom samobójczym albo zapobiegania zachowaniom samobójczym dzieciom i nastolatkom. Nie każdy pediatra będzie znał się na profilaktyce zdrowia psychicznego i nie każda osoba, która doświadczyła własnego kryzysu, będzie wiedziała o tym, w jaki sposób bezpiecznie opowiedzieć swoją historię, a te historie nie są historiami łatwymi, ponieważ żeby dostać pomoc w kryzysie, czasem trzeba się odbić od wielu ścian, czasem trzeba zbudować w sobie gotowość. Jeżeli na tym się będziemy skupiać, w tym przekazie, no możemy zniechęcać innych do sięgania po pomoc, a sam fakt, że ten kryzys przezwyciężyliśmy jest czymś, co warto pokazać, bo to będzie tą inspiracją bez lukrowania świata, więc na to na przykład zwracamy uwagę, ponieważ jedną z rekomendacji jest pokazywanie drogi w sposób prawdziwy, ale drogi, która też jest zakończona pozytywnie, no bo wiemy, co nas ekscytuje. Ekscytuje nas mimo wszystko to, że się nie udało. Ekscytuje i ogromne emocje wywołuje śmierć bohatera, a nie to, że on uzyskał tą pomoc, więc tutaj takie przesterowanie czasem, czy pokazanie takiej perspektywy następuje w ramach tych konsultacji, ponieważ konsultacja nie znaczy, że się twórca musi zastosować. Nie. Ja tylko po prostu rozszerzam perspektywę, ponieważ ja jeszcze nie spotkałam twórcy, który wiedziałby, że robi coś w sposób zagrażający. Najczęściej, kiedy zgłaszamy te uwagi, czy kiedy konsultujemy pomysł, pojawia się taka refleksja, nie zwróciliśmy na to uwagi, nie wzięliśmy tego do kontekstu. Ja się wcale nie dziwię, ponieważ ja się nie znam na kontekstach teatralnych, ja się znam na zdrowiu psychicznym. I jeżeli mamy taki między sobą przepływ, ja się uczę, tak jak też Helena powiedziała, ja się uczę teatru, a teatr się uczy zdrowia psychicznego, czy twórca kultury uczy się tego zdrowia psychicznego, to no, mamy taki duży sukces. Ale powiedziałam o tym, że jest trudno, jak na fazie już powstałego dzieła pojawia się taka prośba o konsultację czy o komentarz, że to bywa trudne, ale nie zawsze.
Wczoraj byłam w Telewizji Polskiej nagrywać taki program Postscriptum. To jest program, który się pojawia po Teatrze Telewizji, gdzie jest rozmowa na temat spektaklu wystawianego w Teatrze Telewizji. Ten program dotyczył spektaklu Crux Tower. Premiera będzie 2 lutego w Teatrze Telewizji. On jest w ogóle na afiszach w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to zachęcam w tych 2 wymiarach do zapoznania się z tą adaptacją. Natomiast no, nie idę nigdy do takich programów bez obejrzenia sztuki, no jak wiadomo premiera będzie 2. No więc dostałam tą sztukę wcześniej do obejrzenia. No i oglądałam ją w niedzielę, muszę wam powiedzieć, tak sobie myślę, po co ja tam idę? To znaczy nie ma ani jednego naruszenia, czy też nie po to miałabym też pewnie pójść. Nie ma niczego tak naprawdę do komentowania poza opowiedzeniem o procesach psychologicznych, które zostały fantastycznie odegrane. No i spotykam się w studiu z twórcami, no i takim mówię, że taka jestem pod wrażeniem, a ja nie słynę z tego, że słodzę, w związku z czym naprawdę byłam pod wrażeniem i oni mówią, no tak, bo myśmy mieli psychoterapeutę na poziomie tworzenia tej adaptacji, ponieważ no jakby nie goły tekst został odegrany, tylko został on oczywiście zaadaptowany, w związku z czym no jakby to, że był ktoś, kto wiedział, kto potrafił wyjaśnić, kto też pokazał aktorom, jak oddać prawdę bohaterów i jak zrobić no coś bardzo ważnego w tej sztuce, zachęcam do obejrzenia, bez spoilerowania, natomiast do pokazania wielowymiarowości zjawiska przemocy i braku komunikacji. Tam nie ma złej osoby, tam są oczywiście zachowania, które możemy określać jako przekraczające granice w obie strony, natomiast trudno jest jednoznacznie stanąć po czyjejś stronie i tak naprawdę to pokazuje, na co warto zwracać uwagę w tej komunikacji i do czego doprowadzi brak komunikacji, więc no, myślę, że to też taki bardzo, bardzo ważny wymiar właśnie pokazywania w taki niejednoznaczny sposób, ponieważ kiedy dochodzi do zachowań przemocowych, no my mamy taką tendencję do tego, żeby złapać tego, kto jest temu winny i żeby mieć tego winnego, a to zjawisko jest o wiele bardziej skomplikowane niż tylko powiedzenie, kto jest winny. Oczywiście możemy mówić o odpowiedzialnościach i to jest coś zupełnie, zupełnie innego. I to, co też jest takie bardzo dobre w tym sportretowaniu w Kruku, to to, że kończy się w taki sposób, że nie wiadomo, co się stało, czy jest to zachowanie bohatera, czy to jest próba samobójcza, czy to jest wyzwolenie się z przemocy, czy to jest sięgnięcie po swoje zasoby, można to zrobić, bo bardzo często pojawia się takie pytanie, to jak mówić o zachowaniach samobójczych, nie mówiąc o zachowaniach samobójczych. Zachowania samobójcze są bardzo ważnym tematem społecznym i nie możemy go właśnie gumkować czy cenzurować. Nie o to chodzi w konsultacjach. Chodzi o to, żeby nie narażać ludzi na wystąpienie efektu Wertera, czyli nie modelować i nie rozhamowywać przez portretowanie zachowania samobójczego. Więc jeżeli was ciekawi, jak to można zrobić, to już 2 lutego zachęcam, żeby włączyć sobie Teatr Telewizji no i zobaczycie, o czym mówię. Za sekundę będzie czas na pytania. Proszę sobie je zanotować w swojej pamięci lub na kartce i zaraz będzie głos. I jeszcze jedną rzecz, bo powiedziałam, że pracuję w biurze i że można z nami konsultować, z małą gwiazdką, ponieważ w tym momencie nie możemy konsultować, ale jak zostanie projekt rozstrzygnięty pozytywnie, to mam nadzieję, że się uda. Natomiast jeżeli mielibyście potrzebę czegoś skonsultowania, to ja robię również takie rzeczy bezpłatnie. A wiem, że czasem macie budżety, bo czasem ja mówię, że ja to zrobię za darmo w ramach biura, jak ktoś mówi, mamy pieniądze, ale jeżeli nie macie finansów, no to dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, żeby takie rzeczy robić, więc nawet bez budżetu z biura myślę, że się dogadamy. Marto, jak wygląda twoja współpraca? Z kim nawiązujesz relacje? Co jest dla ciebie ważne też w tych współpracach międzysektorowych? Ja tutaj, to już dzisiaj padło, ponieważ Ola o tym mówiła i to było mi bardzo, bardzo bliskie, o czym wspomniałaś. Po pierwsze, współpraca z sektorem to jest partnerstwo. To nie jest, wiecie, to nie jest pierwsza osoba z sektora zdrowia psychicznego, którą gdzieś nam się udało znaleźć pod telefonem i koniecznie chcemy z nią współpracować, tylko to jest troszkę takie docieranie się, trochę szukanie się
i trochę jakby znajdowanie wspólnej płaszczyzny działania. Nie? To znaczy, tak jak w sektorze zdrowia psychicznego nie wszyscy terapeuci muszą się interesować teatrem albo tego typu dodatkowymi działaniami, tak w teatrach nie wszyscy się zajmują czy interesują współpracą z sektorem zdrowia psychicznego i tutaj nie ma co tworzyć jakichś sztucznych sytuacji, kiedy próbujemy mimo to. To jest dla mnie szalenie ważne, ale szalenie ważną drugą rzeczą, o której też, Olu, ja ją usłyszałam w twojej wypowiedzi, jest stawianie granic, jest znalezienie takiej bezpiecznej przestrzeni dla obu grup. I mówię w tej chwili już nie tylko o pracy z pacjentami, ale jeszcze na tym trochę wyższym poziomie, kiedy współpracujemy z terapeutami. To było trochę moje doświadczenie, kiedy na początku współpracy ze strony oddziału było jakieś oczekiwanie takiej pracy, wiecie, dalej w obszarze zdrowia psychicznego. W teatrze, ale bądźmy jeszcze w tej obszarze dramy, w obszarze psychodramy, w obszarze terapii. Natomiast ja się wtedy na to nie zgodziłam, ponieważ teatr nie jest przestrzenią terapii, tak jest moje zdanie, ale też nie mamy ku temu odpowiednich kompetencji. Możemy się spotykać, możemy działać wspólnie, ale zostańmy jakby przy swoich kompetencjach. To jest jakoś bardzo ważne i absolutnie nie chciałam wchodzić w to działanie i bardzo dobrze się stało, że na takim poziomie zostało to ustalone. I miało to mimo wszystko, mimo że nie terapeutyczny, ale całkiem niezły efekt i też zaufanie do swoich wzajemnych kompetencji. Czyli to partnerstwo trochę, ale gdzieś tam rozszerzone, to znaczy, żebyśmy się słuchali wzajemnie, ale też to, o czym ty powiedziałaś, Lucyno, to jest konsultacja. Bierzemy to pod uwagę, staramy się różne rzeczy uwzględnić i mówię tutaj o obu stronach. To nie jest tak, że terapeuta wchodzi do teatru i nagle przemeblowuje nam wszystko, albo teatr wchodzi na oddział szpitalny, ale to, co było gdzieś tam istotne, to zaufanie do siebie i do swoich wzajemnych kompetencji i do chęci współpracy. Natomiast mówię to w odniesieniu, trochę od tyłu odpowiadam na twoje pytanie, mówię to w odniesieniu zarówno współpracy z centrami zdrowia psychicznego wrocławskimi, czyli dorosłymi pacjentami, ale też co jest mi osobiście bliższe i więcej działamy w tym obszarze, to jest oddział psychiatrii, dzienny oddział psychiatrii dzieci i młodzieży jednego z wrocławskich szpitali. Ja dołożę tu dosłownie też takie nasze fundacyjne doświadczenie i zachęcam też teatry do takiego działania. Myślę, że koordynatorów dostępności też. My w zeszłym roku w ramach swojej sieci koordynatorek dostępności po prostu wybraliśmy się do Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław Fabryczna. Super to było spotkanie. Byli lekarze, terapeuci, były osoby, które korzystają ze wsparcia centrum, pacjenci oddziału dziennego i też uczestnicy klubu pacjenta i było chyba kilkunastu koordynatorów dostępności wtedy. Rozmawialiśmy o potrzebach, poznawaliśmy się i z tych rozmów naprawdę mnóstwo współprac się wywiązało, między innymi jedna, która już trwa, taka stała, szukam Magdy Mądrej, ale nie widzę jej chyba. Tak? Instytut Jest Grotowskiego, z tyłu, dobrze. I Centrum Zdrowia Psychicznego po prostu już regularnie współpracuje z Instytutem Grotowskiego, mają wspólne działania i takie grupowe, ale wydaje mi się, że też jakiś spektakl towarzyszący, może za moment Magdo mogłabyś też coś opowiedzieć i ta współpraca po prostu jest i trwa. Martwię się, że już mamy dosyć mało czasu. 10 minut do pytań, bo chciałam, dobra, to jedno sobie przeskoczę na koniec i zrobimy taki krótki, tylko mam nadzieję strzał, ale wracam do tego pytania, czy teatr może być bezpieczną i jednocześnie odważną przestrzenią dla trudnych tematów, czy możemy o tych granicznych doświadczeniach i historiach opowiadać w teatrze w bezpieczny sposób i jak to robić i chyba zacznę znowu od Kasi i od Agaty, czyli zapytam się Was o właśnie takie doświadczenie
byłam na waszym spektaklu w listopadzie i ono się między innymi składa z waszych różnych doświadczeń, myśli. To są wasze teksty. W ogóle chciałam powiedzieć, że to było świetne doświadczenie, bo jak weszliśmy na scenę na piekarach, to pachniało ciastem, które się piekło w Prodiżu i po spektaklu usiedliśmy, była rozmowa w formule Long Table i wszyscy usiedliśmy przy stole i zjedliśmy to ciasto. To było naprawdę świetne. Ale właśnie trochę to, o czym mówiła już Asia, że są na pewno rzeczy, które nie są łatwe w doświadczeniach grupy pogotowia teatralnego. Jak decydujecie, w jaki sposób gdybyście może narzędzia nam powiedzieli, albo w jakiej atmosferze się to odbywa, że nie wszystko trafia na scenę, bo pewnie tak jest. Jak te decyzje podejmujecie, to możecie opowiedzieć. Ja na przykład osobiście miałam taką sytuację, że mieliśmy scenki improwizacyjne i opowiadałam tam o jakichś swoich doświadczeniach i poczułam, że nie czuję się komfortowo, żeby tak dosłownie opowiadać o sobie, tak czarno na białym, że tak powiem. I powiedziałam otwarcie, że po prostu nie czuję się komfortowo z takim przekazem czy z taką informacją i było okej. Ale też fajne jest w teatrze to, że mamy takie różne formy przekazu, że to nie musi być, że możemy użyć metafory, możemy użyć jakichś symboli, które przedstawiają emocje, ale nie są, czy sytuacje, ale nie są dosłowne. Więc ja mam tyle do powiedzenia. Kasiu? No, bardzo rzadko takie, że tak powiem, nieprzetrawione doświadczenie albo takie jakieś, że tak powiem, doświadczenie, które mogłoby być właśnie tym takim mięsem teatralnym, trafia na scenę, bo raczej to jest co jest tym narzędziem, które to koryguje, to ja myślę sobie, że grupa w ogóle, dobrze działająca grupa, taka, no powiedzmy w naszym wypadku to ja bym zakwalifikowała ją gdzieś po środku, czyli myślę o naszej grupie, że to jest grupa rozwoju osobistego poprzez teatr, czyli trochę bliżej terapii niż grupa teatralna. No i wtedy nawet jak ktoś jest rozhamowany taki w tym, że chciałby pokazać dużo i tak dalej, to grupa daje informację zwrotną taką też, że na przykład inne osoby nie chciałyby wziąć udziału w takiej scenie albo no jakby przedstawiają swoją perspektywę, swój punkt widzenia, jak się będziesz czuł z tym i myślę sobie, że po prostu później to jakoś jest tak uogólnione i ubrane w właśnie tak jak Agata mówi, w jakąś metaforę, albo też jest takie ubogacone doświadczeniami grupy i to się robi już jakieś takie wspólne doświadczenie. Na przykład w ostatnim spektaklu była scena, która zresztą no, mnie strasznie porusza, o relacji ojciec-syn. I ona od jakiegoś takiego pomysłu, który może był trochę bardziej osobisty, wszystkich poruszyła w grupie, bo ja myślę sobie, że to jest no, jakiś trudny temat, rzadko który mężczyzna ma dobrą relację ze swoim ojcem i o tym rozmawialiśmy i że w ogóle mężczyznom jest ciężej wyrażać emocje i przeszliśmy w tyle dygresji, w tyle skojarzeń, że z tego się zrobiła taka scena, przy której na przykład faceci, moi koledzy z teatru mówią, zrobiłaś mi to. Ja mówię, to nie ja, to oni, że poryczałem się w teatrze. No po prostu no, wychodzi dwóch facetów, jakaś krótka ta scena i w ogóle taka, no i poryczałem się. Ja mówię, to oni, to nie ja, nie? No i to, ale to też jest jakiś proces, nie? Że ktoś coś napisał, że ktoś o czymś powiedział.
inni to jakoś skontenerowali w sobie, przetrawili, omówili. No, to w taki sposób się dzieje. Heleno, a jaka jest twoja perspektywa? I tutaj też troszkę o treści wrażliwe chciałam zahaczyć, chociaż już mówiliśmy, drugi dzień rozmawiamy o tych treściach, ale no, jak ty to widzisz? Jak można bezpiecznie opowiadać? I już rozmawiałyśmy o tym, że bezpieczeństwo nie oznacza zawsze, a właściwie rzadko, komfort i jakieś takie poczucie wygody. Czyli właściwie jakie jest pytanie, Justyna? Czy teatr może być Właśnie to jest, ja wiem. Czy możemy o granicznych doświadczeniach i historiach opowiadać w teatrze w bezpieczny sposób? I jak to robić? Myślę, że możemy próbować i się rozwijać w tym, żeby rzeczywiście rozmawiać bezpiecznie. No, jak to robić? No to jest właśnie to spektrum, o którym rozmawiamy, te sposoby, o których teraz mówimy, to są konsultacje, to jest właśnie to, że to, co Lucyna mówi, nie musimy wygumkować czegoś, nie musimy udawać, czy też to, co wczoraj na warsztatach Marta opowiadała w przypadku teatrów też dla dzieci i młodzieży, że no nie udajemy, że w świecie nie ma niefajnych sytuacji, że nie ma niesprawiedliwości, że nie ma zła. Natomiast no, pytanie, jak to pokażemy, to znaczy właśnie jak zamodelujemy te sytuacje potem w tym świecie rzeczywistym, no bo my przychodzimy, teatr jest jakąś umową, my się umawiamy, no ktoś na scenie coś pokazuje, my w to wierzymy, no ale przecież to się nie dzieje naprawdę, to jest jakaś taka umowa społeczna. Z drugiej strony, no jest to bardzo żywe doświadczenie i myślę, że w dzisiejszym świecie jednak ekranowym, no ten teatr jest naprawdę bardzo żywym, namacalnym doświadczeniem wspólnotowym, gdzie ten przepływ energii jest tu i teraz i też nie ma takiej możliwości, żebym sobie to zapauzowała, to znaczy oczywiście mogę wyjść ze spektaklu, ale no on dalej będzie się toczył, więc jak to robić? No myślę, że na te różne sposoby poszukiwać te treści, tak. No bo też właśnie chciałam się trochę do tych treści odwołać, bo ta dyskusja, ja wiem, że wszyscy tu jesteśmy raczej, bo nam zależy, no ale jednak ta dyskusja w teatrach wydaje mi się trwa, nie tylko w Polsce. No przytoczę chociaż wypowiedź Ralfa Fiennesa, który mówi, że teatr musi po prostu, jakby w kontekście właśnie treści wrażliwych, że teatr musi potelepać, po prostu w jakiś sposób przemielić człowieka. Albo Judi Dench, która mówi, że jeśli jesteś takim miękiszonem, że potrzebujesz tych treści, to nie przychodź do teatru. Zastanawiam się po prostu, czy jest jakiś kompromis? Ja myślę, że wiesz, też część tych wypowiedzi wynika właśnie z tej obawy, że teatr stanie się miejscem, w którym po prostu nie będziemy już poruszać trudnych tematów. Ale no to jest, znowu wracam do tego, co mówiła Lucyna czy Marta wczoraj. My nie chcemy przestać poruszać trudne tematy. Natomiast zastanówmy się, co zrobić, żeby to poruszenie, to potelepanie no, przyniosło nam coś dobrego. To znaczy, że nawet te trudne doświadczenia, które ja będę mieć podczas spektaklu, przyniosą mi na przykład właśnie wzmocnienie albo perspektywę, że jest rozwiązanie, że może być dobrze, że może być bardzo, bardzo źle, ale finalnie może się okazać, że jest dobrze. Nie? No więc, że ja w tym trudnym doświadczeniu po prostu nie zostanę taka stłamszona sama sobie, jakby nikt mnie nie zostawi z tym. Więc raz, no to jest to, co może się wydarzyć przed spektaklem, to co mówisz o treściach wrażliwych, że ja mogę się przygotować na to, na co idę, ja mogę zdecydować, czy to jest ten moment, że ja chcę takie tematy zobaczyć na scenie, usłyszeć, bo może dzisiaj nie chcę, ale może za pół roku absolutnie będę na to gotowy. Więc to jest to przygotowanie i to, że teatr daje mi możliwość zobaczenia, co tam się wydarzy, co może być potencjalnie trudne. To jest też to, co się dzieje w trakcie, czyli już sam spektakl, konsultacje, jak pokazywać te rzeczy, jak budować ten świat, jak mówić o tym świecie tak, żeby jednak to światełeczko gdzieś było, żebyśmy też wiedzieli, że życie, wiecie, to nie jest tak, że ono się kończy śmiercią i po prostu, wiecie, pomiędzy nie ma nic, nie? Nic jakiegoś jasnego.
No a kolejna rzecz to jest też, co się dzieje po spektaklu. To znaczy, że my możemy też stwarzać sytuację i projektować sytuację tego, co widz dostaje, kiedy wychodzi ze spektaklu. Czasami wystarczy, wiecie, no nie wiem, zorganizowanie rozmowy po spektaklu, że możemy zostać przegadać, że mogę nawet nie, że ja będę zadawała pytania albo będę gadała, ale mogę posłuchać innych ludzi albo chwilę posiedzieć przy zapalonym świetle na tej widowni czy w przestrzeni teatru i odtajać, zanim wyjdę do domu. Nie? Czasami to może być tak, że będzie grupa, na którą ja będę sobie chodzić, będę tam uczestniczyć w warsztatach, która mnie będzie przygotowywać na te spektakle. Tych możliwości jest bardzo dużo, od takich, wiecie, bardzo wielkich, za grube miliony i z fajerwerkami i tak dalej, przez takie bardzo, bardzo podstawowe, przy zerowym budżecie, a po prostu jakiejś takiej otwartości na to. Marto, wy treści wrażliwe, to też jest jakaś wasza droga, prawda? I proces. Jak je wprowadziliście w ogóle? Jak się na to zgodziliście? Ja chyba nie pamiętam takiego momentu, żebyśmy się na nie nie zgadzali. To jest kluczowa sytuacja, dlatego że jesteśmy tą specyficzną instytucją, która po prostu pracuje z młodszym odbiorcą, a więc ten odbiorca wymaga pewnie trochę innego rodzaju zaopiekowania. Albo może mamy, nie wiem, trochę wcześniej byliśmy przygotowani na to, że trzeba się tym odbiorcą zaopiekować. Ja się podpisuję absolutnie pod wszystkim, co powiedziała Helena, więc nie będę tego w żaden sposób powtarzać, ale też chciałabym z całą mocą podkreślić, że te trudne sytuacje, trudne tematy pokazane w bezpieczny sposób, ale są niezbędne. Z jednej strony, żeby budować pewną odporność, z drugiej strony z szacunku dla naszych widzów, którzy tych rzeczy doświadczyli w jakiś sposób. To znaczy tak, mówmy dzieciom w tym wypadku o wojnie w sposób bezpieczny, ale nie udawajmy, że ta wojna jest niewinną zabawą, dlatego że u nas na widowni siedzi ileś dzieciaków, które tej wojny w bardzo brutalnym aspekcie doświadczyły. To samo dotyczy straty, to samo dotyczy bardzo wielu innych tematów. Więc mówmy o nich po prostu uczciwie, takie jakie one są. Jeśli wojna jest trudna, brutalna, to ona jest po prostu trudna i brutalna. A potem spróbujmy to domknąć, spróbujmy to zaopiekować w sposoby, o których mówiła Helena na przykład. Już jest ten moment. Chciałam jeszcze Lucynę poprosić i to będzie ostatnie. Mam jeszcze 5 pytań, ale powstrzymam się. Lucyno, ty już zaczęłaś mówić nam, co robisz, ale gdybyś spróbowała w takich po prostu punktach powiedzieć, co zrobić, żeby było bezpiecznie, mówiąc o kryzysie samobójczym. Punkt numer 1, pobrać ze strony zapobiegajmysamobójstwom.pl rekomendacje dotyczące informowania o zachowaniach samobójczych. One są adresowane do dziennikarzy, ale więc się tam nie zdziwcie, natomiast tam naprawdę są wytyczne, czego nie robić oraz co robić i też z jakiego powodu tego nie robić, jest jasno wytłumaczone. Można się zgłosić do biura albo bezpośrednio do mnie, albo jak sobie znajdziecie eksperta, tylko pamiętajcie, nie każdy, kto powie, że jest ekspertem, będzie ekspertem. Ja też zawsze mam taki problem, jak ja was mam przekonać, że to akurat ja. Natomiast ja pracuję 22 lata z osobami w kryzysach i nikt jeszcze nigdy mi nie powiedział, że robię to źle, w związku z czym jakoś tak zaczynam w siebie wierzyć po tych latach. No, tak jak mówię, najlepiej z pomysłem, żeby się przyjrzeć, żeby zebrać też wiedzę. Wiem, że robicie różne researche. Ostatnio konsultowałam taki serial na poziomie właśnie konceptu, pomysłu, który był o przemocy rówieśniczej, którego główną scenopisarką jest terapeutka, która się nie zajmuje przemocą rówieśniczą, ale ma dużo wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Przeczytała cały internet, wiele badań i powiedziała, musi mi pani to wszystko wyjaśnić, bo ja zupełnie jestem zagubiona. Na przykład pod względem nawet form przemocy, tak? Jakby jej się wydaje, że tak jest. Bardzo dużo miałyśmy takich rozmów, gdzie ona mówiła, my tak to napisałyśmy, bo nam się wydaje, że tak jest.
ale tak nie jest na przykład, tak? I wiecie, potem coś sportretujemy, no i generalnie dzieci, nastolatki nie będą chciały tego oglądać, no bo przewrócą na to oczami, czyli stracimy część widowni, a z drugiej strony zamodelujemy jakieś zjawisko, które nie istnieje, czyli damy rodzicom informację, na to zwracają uwagę, tylko to nie istnieje, tak? Coś zupełnie innego istnieje, albo jakieś tam zachowania na przykład się nagle pojawiały zupełnie sprzeczne bohaterów, czego ja zupełnie nie rozumiałam, więc jakby jako też wiecie, odbiorca, który chciałby zrozumieć, co się dzieje w tym serialu, to też takie uwagi oczywiście zgłaszamy do pomysłu, potem do gotowego jakiegoś dzieła na poziomie treści, jeżeli to jest dramat czy sztuka, jak najbardziej to konsultujemy. Nie tylko to jest źle, tylko ja na przykład pozwalam sobie zaproponować, ale jeszcze raz to podkreślam, że to jest konsultacja. Ja po prostu pokazuję, jak można to zrobić inaczej, żeby to było bardziej bezpieczne, z jakiego powodu to jest bardziej bezpieczne, czy to wypowiedzi konkretnych bohaterów, czy to przedstawienie właśnie jakieś bardziej metaforyczne może jakiegoś wydarzenia na scenie, albo czy w ogóle jest to potrzebne, żeby to pokazywać, bo bardzo często na końcu drogi okazuje się, że to w ogóle nie jest potrzebna. Zdarzało mi się też w konsultacji zwrócić uwagę na to, że nie powinna być przerwa w danym momencie, to znaczy wiecie, bo jeżeli robimy wielką kulminację emocji i przerwa, to rzeczywiście super, nie? Bo ludzie wychodzą, tylko część do nas nie wróci. I oni nie wrócą już na to, że pokazujemy na przykład możliwość wyjścia z sytuacji. Też jak konsultuję książki, to takie fabularne, to też bardzo na to zwracam uwagę, no bo co jeżeli czytelnik odłoży książkę w tym momencie, w którym ktoś ma bardzo, bardzo czarne myśli i on nie doczyta tego, że są w ogóle dobre myśli, on dostaje pomoc i to się w ogóle dobrze toczy, więc tego też mogą dotyczyć te nasze konsultacje. No i zdarza mi się także iść na przedpremiery, żeby zobaczyć, co się dzieje, znaczy im wcześniej, tym lepiej, bo chętnie pójdę po prostu na próbę, czy na próbę generalną bardziej niż na przedpremierę. Natomiast też pozwala mi to na przykład zobaczyć, jak to jest odegrane. No bo wiecie, jak ja czytam tekst, to ja sobie mogę różne rzeczy wyobrażać, a potem na scenie dzieją się różne inne rzeczy i tak też było, pamiętam, robiłam konsultacje dla Instytutu Grotowskiego, że w tekście było coś, a potem było nagranie i ja już na tym nagraniu widziałam inne rzeczy, ponieważ podczas samego procesu już twórczego odgrywania okazało się coś dla aktora na przykład za trudne, tak? Albo że sam po prostu z reżyserem zdecydowali, że to nie będzie tak jak na tym poziomie tekstu, bo sztuka musi też być bezpieczna dla aktorów. Tak? Czasem ten ładunek emocjonalny jest zbyt duży też dla samych odtwórców ról i pamiętam akurat w teatrze byłam na próbie generalnej, gdzie nie wytrzymali aktorzy. Znaczy ja się im w ogóle nie dziwię, tak? To nie jest, że sobie nie poradzili, po prostu nie wytrzymali tego ładunku i tak moim zdaniem tak z pół godziny wcześniej był ten moment, żeby po prostu się wycofać. Oni nie wytrzymali, zaczęli się śmiać. I to było bardzo nieadekwatne. Ja o to zapytałam i się okazało, że to w ogóle nie tędy droga, że to nie było o śmiechu i oni nigdy tego nie próbowali z tym śmiechem i że oni po prostu tak rozładowali napięcie, które się pojawiło, bo te treści były zbyt też dla nich trudne, obciążające. I stawiam kropkę. Stawiam kropkę, bo jeszcze w ogóle będziemy o tym temacie rozmawiać i myślę, że to jest super, też bardzo duży obszar i może są właśnie pytania, komentarze. Ja będę podchodzić z mikrofonem, żeby was było słychać na nagraniu, dobrze? Dzień dobry. Ja chciałem zadać pytanie. Dzień dobry, ja się nazywam Patryk Krzak, jestem absolwentem AST tutaj wrocławskiej filii na aktorstwie i też jestem studentem ostatniego roku psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc tutaj z obu obszarów sobie czerpię. I ja chciałem zapytać właśnie o te granice między terapeutycznym a terapią. Bo myślę, że to jest jakiś taki ważny też dla mnie temat pod względem właśnie tego eksperctwa również. Jak planować takie działania, jak właśnie dobierać osoby, bo
no tak jak w terapii korzystamy z oddziaływań psychologicznych, ale też sami psychologicznie oddziałujemy na innych ludzi i też tutaj było to powiedziane w działaniu w grupie, jak grupa się zawiązuje i jakie dynamiki w niej występują. I gdzie jest ta granica? Czy to jest kwestia jakby transparentności, jakby w komunikacji, czym my się tutaj zajmujemy? Czy zaburzenie psychiczne jest tą granicą? Jak się tym właśnie, modne słowo, zaopiekować? Dzięki. Kto chce zacząć? To ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, to może warto jest określić swoje granice, granice swoich kompetencji, no bo też nie każdy terapeuta zajmuje się, no terapeuci też się zajmują jakimiś określonymi dziedzinami, jakoś się fokusują na pewne rzeczy. No i może to jest pierwsze pytanie, no bo my jesteśmy też narzędziem pracy, używamy siebie, swoich zasobów. No i na przykład po to jest w moim wypadku superwizja też, nie? Żeby sobie określić, czym jest dla mnie ta grupa, kim ja jestem w tej grupie. I tak samo jak my robimy spotkanie na przykład osób, które prowadzą edukację teatralną, to też zadajemy sobie takie pytanie, kim jest ten prowadzący dla tej grupy, nie? Czy on jest przewodnikiem, liderem, moderatorem, kolegą, jakie są te granice, czy co on może robić, czego nie może robić, jaki każdy z nas ma pomysły, no ale to już mówię o edukacji teatralnej, a jeśli chodzi o taką działkę terapii i teatru, no to na przykład mój superwizor pomagał w tym, żeby sobie określić, że ta grupa to jest grupa rozwoju osobistego, to nie jest grupa terapeutyczna, czyli jeżeli są jakieś trudne doświadczenia, takie, które wymagają tego zaopiekowania terapeutycznego już, to odsyłamy kogoś na terapię. Też wiemy, udzielamy jakby takiej pierwszej pomocy, takiej jaką my jako trener grupowy, jako terapeuta grupowy możemy i jakiej grupa może udzielić, ale odsyłamy, mówimy gdzie, w jaki sposób, natomiast nie otwieramy czegoś, czego czujemy, że nie jesteśmy w stanie zamknąć, ani że to nie będzie dobre, ekspozycja pewnych rzeczy w tym miejscu, w tej grupie i w tym czasie dla tej osoby. No więc to jest takie pytanie może każdej osoby, jakich kompetencji w tej grupie chcę swoich używać, w jaki sposób i w jakich granicach, jakie są moje granice i jakie będą granice grupy. I to bardzo określi kontrakt, który tworzymy z grupą i to uważam, że jest no po prostu to tworzy tą bezpieczną ramę, w której już możemy być elastyczni, ale to są takie mocne ramiona, które trzymają wszystkich w tym działaniu. Nie wiem, czy odpowiedziałam jakoś. Mamy jeszcze miejsce na pytanie lub komentarz. Dobrze, zapraszam. Ja chciałabym się zapytać o to, jak opowiadać o negatywnych doświadczeniach związanych ze zdrowiem psychicznym, w sensie o negatywnych doświadczeniach z psychoterapeutą, albo no jakby chyba to pytanie zrozumiałe. Także. Jasne, bardzo dziękuję. To jest ważne pytanie. Znaczy mówić prawdziwie. To znaczy, jeżeli mamy negatywny kontakt z terapeutą, to mówmy o tym, co nam w nim przeszkadzało i czy no właśnie udało nam się uzyskać u kogoś innego, tak? To znaczy, bo czasem widzimy negatywne doświadczenie, bo mamy pozytywne zaraz za nim i wtedy widzimy, że na przykład zmarnowaliśmy pół roku z kimś, kto nas nie zrozumiał, albo wiemy, że nas nie rozumie, próbujemy, warto jest pokazać, jak próbowaliśmy na to wpłynąć, albo że nie próbowaliśmy na to wpłynąć, bo jest bardzo dużo takich założeń na temat tego, jak będzie przebiegała praca terapeutyczna. To znaczy my się zapiszemy i ten człowiek nas zbawi. No nie, to znaczy nie ma ani idealnego terapeuty i nie każda osoba, która się zapisuje do procesów, jest gotowa zmierzyć się ze swoimi problemami. I tak naprawdę znalezienie tej dobrej, pozytywnej relacji terapeutycznej to jest tak, jakby ludzie ze sobą tańczyli.
Jeden robi krok w przód, drugi robi krok w tył i dzieje się to bardzo często dlatego, że są super dobraną parą, a czasem dlatego, że ktoś komuś nastąpi na nogę. I jeżeli następuje nam terapeuta na nogę, no to właśnie jak to pokazać? Czy pokazujemy, że coś z tym zrobiliśmy i że i tak się nie udało? I to zachęcam do tego, tak? Czyli żeby pokazywać, że można mówić do terapeuta, są tacy, którzy nas no niestety też nie usłyszą, albo żeby pokazać, że na przykład ten proces terapeutyczny się nie udał, dlatego że my nie mieliśmy gotowości, żeby powiedzieć terapeucie. Takim bardzo dobrym przykładem na temat tego, jak mówić o własnym kryzysie i o tej drodze do uzyskania wsparcia jest cykl Przywróceni życiu. On jest dostępny na stronie www.zwjr.pl, tak jak życie warte jest rozmowy. I tam opowiadają osoby po kryzysach o tej drodze i ta droga, no ona się zawsze w tej drodze pojawia się samobójstwo, tak? Próba samobójcza, te osoby przeżyły te próby samobójcze i teraz nam opowiadają o tym. I one bardzo często z takiej bardzo dużej też perspektywy czasu, na przykład 30 lat mówią, miałem wtedy ten kontakt i potem taki kontakt i jeszcze tu, ale ja w ogóle nie byłem gotowy, nie byłam gotowa, to nie był dla mnie moment. I nie mówią o złych terapeutach, mimo że tam czasem byli też źli terapeuci, tylko po prostu pokazują tą drogę w taki bardzo sposób z dwóch stron. Jeżeli mamy złego terapeuta, ja też tak pracuję z dziećmi, nastolatkami, oni często opowiadają, z tym się nie da dogadać i tak dalej, i tak dalej. Jakby pierwszym krokiem jest odwentylowanie, czyli opowiedz mi o tym, co jest złego, co on zrobił nie tak, jak ty potrzebowałeś i zróbmy teraz z tych minusów listę plusów. Tak, żeby tak pokazać, że skoro ja już wiem, co mi nie odpowiada w kontakcie terapeutycznym, na przykład, że mnie zagaduje, albo zadaje pytania, kiedy ja nie chcę tych pytań, nie szanuję moich granic, albo nie pyta mnie o to, czy osiągamy cele, a ja tego właśnie potrzebuję, no to się robią plusy, tak? To się robi z tego lista moich oczekiwań względem terapeuta. I jakby jeżeli będziemy tak pokazywać, że ten terapeuta to nie jest ten, co siedzi i on po prostu w 3 minuty pstryknie w rączki tam paluszkami i zapewni nam poczucie bezpieczeństwa, zrozumie nas, no pomoże nam też w błyskawiczny sposób, tylko pokażemy to, że to jest proces, w którym możemy się nie dobrać z terapeutą, bo on może być nie do nas dobrane, my możemy nie być gotowi na to, żeby w danym momencie z tej pomocy skorzystać i co z tym dalej zrobić. Bo używam tej relacji z terapeutą jako przykładu, ale mówię tutaj o ludziach, którzy mieli po prostu trudne doświadczenia na przykład w szpitalach psychiatrycznych, w miejscach, w których oczekiwali pomocy i jej nie dostali. Znam wiele takich przykładów i jak mądrze opowiedzieć o takiej drodze. Znowu, co się tam działo? Z jakiego powodu nie dostali tej pomocy? Czy dlatego, że o nią prosili w sposób jasny i zrozumiały, a to była instytucja totalna, a szpitale bywają instytucjami totalnymi, czy na przykład ze względu na funkcjonowanie innych pacjentów, którzy na przykład w psychozie naruszali czyjeś granice, bądź w innych, na przykład samopatrzenie, tak, na ludzkie cierpienie może być urazowe i osoba w kryzysie zdrowia psychicznego może się skupić na tym, żeby jak najszybciej opuścić szpital, bez pomocy dla siebie, żeby nie patrzeć na to cierpienie, co komunikuje, nie pomogli mi tam. No jakby summa summarum nie pomogli, tylko że zobaczmy, co się tam takiego wydarzyło. Ja natomiast oczywiście znam historię osób, które nie uzyskały w szpitalach pomocy, natomiast znam setki tysięcy historii ludzi, którzy dostali tą pomoc. Tylko my w Polsce nie mówimy o tym, jak ktoś dostaje pomoc. Jeżeli nie będę was pytała, kto jest po terapii, natomiast jeżeli byłoby 30% osób po terapii, to 5% by o tym opowiadało światu. My jak dostaniemy pomoc dla siebie, dla naszego bliskiego, to my byśmy chcieli tak, już tam do widzenia. A jeżeli ktoś nie dostanie pomocy, to jest rzeczywiście takie coś, o czym rozmawiamy i niestety skrzywia się rzeczywistość, bo ta rzeczywistość, ona nie jest 50-50, tych, którzy dostają pomoc, tych, którzy nie dostają pomocy, jak się o nią zwracają. Tylko to jest 99 dostają pomoc, 1% nie dostaje pomoc. Medialna narracja jest na odwrót. I ta narracja na temat tego, że ktoś dostał pomoc, ona się nie przebija. Jeżeli mówimy na przykład o zachowaniach samobójczych wśród dzieci i młodzieży, czyli takim temacie, którym ja się jakby zajmuję bardzo żywotnie, to my słyszymy o 4 przypadkach w roku w taki sposób, jakby ich było 400.
a prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków jest od 15 000 do 30 000. Próba samobójcza, która nie zakończyła się śmiercią, ktoś dostał po niej pomoc. Nie słyszymy. Nawet ostatnio, jak został opublikowany przez NFZ taki raport pokazujący, jak przez ostatnie 10 lat rosła liczba osób, które przyjmują leki antydepresyjne, to zostało to pokazane jako skandal i coś się złego dzieje, a nie jako pozytywna zmiana, że ludzie zaczęli leczyć depresję. I oczywiście możemy się zastanawiać, co się takiego dzieje, że na przykład wzrost wśród dzieci i nastolatków jest o 450% w ostatnich 10 latach. Natomiast jak znowu spojrzymy sobie na to, jak często depresja jest rozpoznawalna wśród dzieci i nastolatków, to jest 1 na 10 przypadków. Jeżeli my się ruszyliśmy z 1 na 10 na 5 z 10 i dlatego mamy te wzrosty dotyczące leczenia, to ja jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, bo depresję u nastolatka jest bardzo trudno rozpoznać, dlatego że ona się w inny sposób niż wśród dorosłych objawia. I trochę zboczyłam z tematu, natomiast to jest też ważny temat z punktu widzenia teatru, ponieważ jeżeli weźmiecie sobie konsultanta, specjalistę od depresji u dorosłych, do spektaklu, gdzie jest bohater nastoletni, to on wam opowie tylko o części objawów, bo są objawy, które są uznawane za specyficzne wśród dzieci, nastolatków i dorosłych, a potem mamy takie, które są uznawane za specyficzne tylko u dzieci, u nastolatków. I on wam o tym nie powie. I ja wiem, że teatr to jest umowa społeczna, tylko że ludzie, którzy przychodzą do tego teatru, oni nie do końca wiedzą, że przyszli na umowę społeczną. Oni przyszli też po edukację, oni przyszli po informacje. I to taka czasem kość niezgody między twórcami a mną, no to właśnie, że przecież wszyscy wiedzą, że to aktor. No to zapytajmy każdego aktora, jak właśnie, nie wiem, ostatnio tak, Dom Dobry, aktor odgrywający główną rolę, na niego ludzie plują. No przecież to jest umowa społeczna, znaczy my wiemy, to jest w kinie, to jest teatr, znaczy to jest sztuka, to jest przekaz, to jest scenariusz, to nie jest on. I to też warto o tym pamiętać, bo my możemy mieć swoje założenia i swoje oczekiwania względem tego, co widz wyniesie od nas. Chciałabym, żeby ludzie tak funkcjonowali, bo ja bym im wtedy większość problemów rozwiązała, może część swoich też, więc wiecie, byłoby łatwiej. Tylko że ludzie tak nie funkcjonują, jak my chcemy, tak? Jeżeli pani tutaj Judi Dench, tak, powiedziała, że ludzie jak, nie wiem, potrzebują przyjść po emocje do teatru, to niech nie przychodzą, tak, po jakiś katarzis i przeżycia, no to fajnie, tylko że ludzie i tak przyjdą. To jest nieważne, co ona chce i to jest ważne, żeby wziąć do kontekstu to, że ludzie przyjdą z różnymi rzeczami do nas, bardzo różnymi. I umawiałyśmy się, że będę podnosić brwi. Podnoszę. Nie patrzyłam. I chyba to już jest ten moment, że mamy przerwę lunchową, prawda? Tak, zapraszamy. Słuchajcie, zapraszamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Lucyna Kicińska, Marta Kurowska, Kasia Kaźmierczak przybyła, tak, Agata Jonko i Helena Świegocka. I zapraszamy, odpocznijcie trochę, zregenerujcie się i wracamy na kolejne ciekawe rozmowy. Widzimy się o 13:15 tutaj z powrotem na sali.
Halo, halo, dzień dobry. Teraz, czy jestem słyszalny? Dzień dobry, witam. Tak, słyszę bardzo dobrze. Super. Panie Maćku, jesteśmy teraz w trakcie przerwy, więc jeszcze się rozłączę. Natomiast Dobra. kiedy przerwa się skończy, to zobaczy pan, że ta przerwa się skończyła. Justyna pana wprowadzi i wtedy włączę z powrotem mój mikrofon, także będę słyszalny. Dobrze, czy ja tylko mógłbym. Dobrze mnie słychać, jeśli chodzi o jakość dźwięku, jest OK? Tak, wszystko jest dobrze. No to Ja tu bardzo pana się słyszę cieszę. doskonale. Jeżeli pan mnie słyszy w drugą stronę także, to znaczy, że jesteśmy zestawieni z tym połączeniem. Rozumiem, że pan ma swoją prezentację, którą pan za chwilę udostępni. Już właśnie udostępniam. Trzymamy kciuki, żeby wszystko zadziałało. Czy pan udostępnił już coś, bo ja tego nie widzę? Tak, pokazuje mi tutaj StreamYard, że procesuje, także. Aha, procesuje, dobra. To w takim razie ja powinienem za moment ją zobaczyć. OK. Już powinno. Widzę ją. Tak, i ja ją teraz widzę. W odpowiednim momencie, kiedy będzie już pana kolej, ja ją po prostu dodam do sceny i wtedy ona będzie widoczna. Dobra, Dobrze? i rozumiem, że będzie widoczna w pełnym formacie. Tak, będzie widoczna w pełnoekranowym. pełnym formacie. Dobra. W zasadzie to ja Super. chyba nawet już mogę ją dodać do sceny i gdybyśmy teraz wyłączyli sobie na moment ten podgląd, to pewnie już byśmy ją widzieli. Super. Czy teraz pan A ją proszę- widzi? Widzę. Super. No więc jakby prezentacja jest gotowa, jesteśmy jeszcze w trakcie przerwy, więc teraz jeszcze mamy 10 minut. O 13:15 zaczynamy i wtedy pana wywołam, dobrze? A mogę jeszcze jedno pytanie zadać? Bardzo Jak proszę. konferencja do tej pory? Jak frekwencja? O, proszę pana, mamy tutaj pełną salę. Ja nie wiem, ile tutaj jest krzeseł, ale naprawdę jest bardzo dużo widzów, uczestników i ona jest dość aktywna, ta konferencja, czyli oni pytają i w jedną, i w drugą stronę, więc proszę się spodziewać, że pana też będziemy odpytywać. Jasne, jestem przygotowany. Okej, super. To Super, w takim dziękuję razie bardzo. jeszcze chwila Czekam przerwy i cierpliwie. zaraz wchodzimy, dobra? Dzięki.
Panie Maćku, Tak. proszę, aby pana nie zwiodła ta mała ilość uczestników teraz, którą pan widzi na widowni, dlatego że te rozmowy kuluarowe wciąż trwają i mam teraz informację, że nam się trochę one przesuną. 20 po wystartujemy z Dobra. dalszą częścią tej transmisji. Dobra, nie ma problemu, ja Tak? jestem cierpliwy. Okej. My też jesteśmy gotowi w razie potrzeby. Proszę się nie obawiać, tu nic się nam nie zepsuło i nie zacięło. Po prostu rozmowy kuluarowe trwają jak zwykle odrobinę dłużej niż zakładamy. Bardzo dziękuję, że w taki sposób proaktywny dba pan o poziom mojego stresu dzisiaj. Super, dzięki. Cudownie. Dzięki w takim razie, za chwilę się widzimy. Ale też tak z szacunku dla osób prezentujących się już nie chcemy dłużej przedłużać. Znowu jestem tą osobą, która przerwała te wszystkie ciekawe rozmowy. Będę się bała pokazywać w waszych teatrach później. Słuchajcie, zasady zadawania pytań będą podobne jak przy pierwszej sesji dobrych praktyk. Tutaj w rogu cały czas jest QR kod. Macie je też wciąż na kartkach rozłożonych w różnych miejscach. Ten QR kod przenosi was do sesji pytań i odpowiedzi. W trakcie każdej prezentacji jest okienko dotyczące danej prezentacji. W tym czasie do końca prezentacji możecie wpisywać swoje pytania. Tak jak poprzednio, na koniec prezentacji te pytania zostaną wyświetlone. W zależności od tego, ile ich będzie, prezentujący odpowiedzą na wszystkie lub część, ale zachęcam też do rozmowy w kuluarach z prowadzącymi. I to chyba wszystko z takich organizacyjnych. A, jeszcze do prowadzących. Jak ja pokazuję, to znaczy, że są 2 minuty, nie zupełnie koniec. Ja tylko się staram uprzedzić, więc...
I wracamy po przerwie. Jeszcze na pewno trochę osób do nas dotrze. Jest pogłos, ale rozumiem, że teraz w tej chwili nic z tym nie zrobimy, bo pewnie dlatego, że się połączyliśmy z panem Maćkiem. Słuchajcie, i bardzo, bardzo się cieszę, że pan Maciek Klinowski przyjął moje zaproszenie, bo będzie mówił o bardzo ważnym temacie, czyli pierwszej pomocy psychologicznej jako takim narzędziu konkretnym i o tym, jak Brytyjczycy wspierają pracowników głównie w sytuacjach kryzysowych, bo przypomnę, ta druga część będzie poświęcona zespołom i zdrowiu psychicznemu w pracy. I jeszcze kilka słów o panu Macieju. Jest on prezesem londyńskiego oddziału Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Teraz proszę panie Maćku być na straży, rzeczoznawcą do spraw BHP, konsultantem BHP oraz instruktorem Mental Health First Aid, czyli tej pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Wierzy w praktyczne podejście do bezpieczeństwa, a od 2015 roku wspiera polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii, prowadząc firmę konsultingową Practipol, oferującą kompleksową obsługę z zakresu brytyjskiego BHP. Jak się okazuje, pierwsza pomoc psychologiczna to też jest BHP. Pana Maćka widziałam na jednym z webinarów, to bardzo też takie ciekawe narzędzie, właśnie praktyka i już nie gadam więcej i zapraszam, oddaję panu głos, a potem pytania. Dzień dobry, bardzo dziękuję za miłe przedstawienie i chciałem powiedzieć na samym wstępie, że jestem bardzo wdzięczny, że mogę podzielić się swoimi refleksjami, obserwacjami, zrobić taki mały benchmark z Wielką Brytanią i wesprzeć swoją osobą taką inicjatywę, którą dzisiaj macie, bo myślę, że takie inicjatywy właśnie branżowe są bardzo w dzisiejszych czasach potrzebne. Ja będę dzisiaj mówił o kwestiach psychologicznych, psychicznych, natomiast nie jestem psychologiem, tak jak pani Justyna mnie przedstawiła, jestem BHP-owcem, jestem praktykiem BHP. Drodzy Państwo, w dzisiejszych czasach od dobrych kilku lat nasza profesja bardzo zmienia swój kierunek i zmienił się charakter naszej pracy. Musimy dużo bardziej zwracać uwagę na holistyczne podejście do człowieka. Musimy dużo bardziej być wyczuleni na to, co jest niewidzialne, nie tylko skupiać się na tych standardowych, technicznych aspektach twardego BHP. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii od prawie 20 lat. Większość mojego życia zawodowego w BHP jest związana z Wielką Brytanią, natomiast mam szczególny sentyment do propolonijnych i propolskich najróżniejszych inicjatyw, dlatego z wielką przyjemnością podzielę się dzisiaj z Państwem tematem, w którym jestem bardzo aktywny jako instruktor, jako trener i który jest bardzo w Wielkiej Brytanii od czasów pandemii, szczególnie od czasów po pandemii, bardzo popularny. Ta pierwsza pomoc psychologiczna. Ja zostałem poproszony dzisiaj, bo to już jest druga część waszej konferencji, waszego seminarium, żeby nie bombardować was statystykami i numerkami, więc postaram się to zrobić minimalnie, w najmniejszym zakresie, natomiast pewne rzeczy dla kontekstu muszę Państwu przedstawić, bo chciałbym też ja z mojej perspektywy zawodowej, która jest bardzo określona, podzielić się pewnymi refleksjami i wrzucić ten temat szkolenia, tego specyficznego szkolenia właśnie w kontekst, jak teraz ta branża kultury, branża teatralna w Wielkiej Brytanii funkcjonuje. I na koniec powiemy sobie, co działa, co nie działa i chyba w którą stronę warto ten temat i tą dyskusję dalej rozwijać. Więc drodzy Państwo, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jeśli powiemy sobie o tym, jak wygląda sytuacja w ogóle ze zdrowiem psychicznym w Wielkiej Brytanii, to do zeszłego roku
szacowano, że statystycznie każdego roku 1 na 4 dorosłe osoby doświadczają jakichś problemów ze zdrowiem psychicznym. W zeszłym roku pojawiły się nowe badania, opublikowane zostały wyniki nowych badań i już mamy to stwierdzone, i to już są twarde dane również ze służby zdrowia, że obecnie od 2024 roku 1 na 5 dorosłych osób w Anglii zmaga się z powszechnymi problemami zdrowia psychicznego. Mówimy tutaj o depresji, mówimy o stanach lękowych, mówimy o długotrwałym stresie. Jak Państwo widzicie, około połowa wszystkich zgłoszonych absencji z miejsc pracy, i to mówimy o wszystkich sektorach, to są absencje z powodu właśnie tych powszechnych, powtarzających się problemów ze zdrowiem psychicznym. To jest ponad połowa wszystkich absencji. I teraz, zawężając to bardziej do waszej specyficznej branży, bo wasza branża jest bardzo specyficzna. Jest to branża, która bardzo na pandemii ucierpiała w Wielkiej Brytanii, ale również bardzo szybko się odbiła, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Jak widzicie tutaj dane z zeszłego roku, w 2024 roku kalendarzowym brytyjskie teatry gościły ponad 37 milionów widzów. Sam West End w Londynie przyciągnął ponad 17 milionów i wygenerował bardzo, bardzo duże przychody. Z mojej perspektywy, z tego jak ja patrzę i bazując na swoich doświadczeniach, a pracujemy z różnymi instytucjami kultury, wasza branża jest o tyle nieprzewidywalna, że ze względu na różnorodność ról, to spektrum tego, co nazywamy ryzykami psychospołecznymi, które mają bezpośredni wpływ na to, jak ludzie się w pracy czują, jak ten aspekt zdrowia psychicznego wygląda, jest bardzo szeroki. Do tego coś, co macie bardzo wspólnego na przykład z branżą eventową, wy macie bardzo określoną dynamikę pracy. To znaczy, ja to nazywam dynamiką zrywów. Jest bardzo dużo przygotowań, bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo stresu, potem jest punkt kulminacyjny, potem jest... Oczywiście będzie się to różniło w zależności od organizacji, w zależności od kontekstu. Wiadomo, że przecież są programy długotrwałe, natomiast generalnie wasza branża i ludzie w tej branży pracujący funkcjonują mniej więcej na takiej skali bardzo dynamicznej. I teraz, bazując na dostępnych danych naukowych zdrowotnych, dla sektora widzimy, że, i to są ostatnie opublikowane badania sprzed prawie 4 lat, że prawdopodobieństwo wystąpienia depresji u artystów jest 2-krotnie wyższe niż u ogółu populacji. Jest to bezpośrednio związane w tych opublikowanych badaniach przyczynowo właśnie z dynamiką pracy. Idąc dalej, ponad połowa studentów na kierunku teatru muzycznego zgłasza poziomy depresji i stanów lękowych, które kwalifikują się kryterium diagnozy klinicznej. I teraz to już co prawda się zaczęło trochę zmieniać w przeciągu ostatnich 2 lat, ale mimo wszystko nadal programy edukacyjne, instytucje edukacyjne nadal bardzo mało przygotowują od tej strony, nazwijmy to, realnych wyzwań w branży. Tych przygotowań jest nadal bardzo mało. Bardzo dużo uczy się teorii, bardzo dużo uczy się spraw technicznych związanych z zawodem, jednak tej rezyliencji, tej odporności na różne właśnie realne sytuacje zagrożenia jest bardzo mało. Teraz, jeśli mówimy o tych głównych przyczynach, które w brytyjskim teatrze wiodą prym, jeśli chodzi o te czarne chmury, no to po pierwsze mamy kwestie związane
z niestabilnością, niepewnością zatrudnienia. I tutaj mówimy o takich kwestiach jak zarobki i obawy finansowe, ale mówimy też o rodzajach kontraktów i o nieprzewidywalności, ciągłości tego zatrudnienia. Mówimy też bardzo często ze względu na ten charakter i dynamikę pracy o przeciążeniu, ale też należy pamiętać o tym, że niedociążenie pracą również może mieć bardzo negatywny wpływ i jeśli ta praca nie jest odpowiednio zarządzana, no to nie tylko przeciążenie, bo my zazwyczaj skupiamy się na wypaleniu zawodowym, prawda, na przeciążeniu, ale ten drugi element, ta druga strona medalu również tutaj gra dosyć mocną rolę. Do tego mamy nie do końca dobre godziny pracy i mówimy tutaj o długich zmianach, długich godzinach, czasami dużo za długich, jeśli chodzi nawet o standardowe aranżacje. Mówimy o pracy w weekendy, wieczorami. No i oczywiście ten czas spędzony poza domem, z dala od bliskich osób, czyli tej najbliższej grupy wsparcia naszej, również będzie tu miał bardzo duże znaczenie. Kolejną rzeczą, która wyszła w tych badaniach, w tym scoping review a propos branży kulturowej, to były negatywne relacje. I to szczególnie chodziło o negatywne relacje z osobami, które są decyzyjne, z osobami na stanowiskach kierowniczych. Te osoby bardzo często były opisywane jako albo za mało wymagające i wtedy rozjeżdża nam się praca i stoimy w niepewnym miejscu, jest dużo szarych stref, które nie pomagają w sytuacjach stresowych. Było mało wsparcia ze strony menadżerów, kierowników, dyrektorów, albo te osoby znowu w drugą stronę ekstremum, czyli rzeczywiście bardzo autorytarne podejście i micromanagement. Ta sytuacja, można by było powiedzieć, no jest słabo, bo i kwestie ekonomiczne, i kwestie aranżacji pracy. Jeśli chodzi o BHP, mamy bardzo dużo różnych wytycznych, rozporządzeń, regulacji, zatwierdzonych kodeksów praktyki, jeśli chodzi o różne aspekty ochrony zdrowia i zarządzania bezpieczeństwem w branży teatralnej. Bardzo dużo jest wytycznych technicznych. Natomiast co robić w tym aspekcie, nazwijmy to właśnie miękkim, niewidzialnym i jak się w tym wszystkim odnaleźć? Tutaj o czym warto wspomnieć, to jest to, że w Wielkiej Brytanii jesteśmy teraz generalnie, zaryzykowałbym stwierdzenie, że rozmowy na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy szczególnie i świadomość tematu zdrowia psychicznego szerzej społecznie, te rozmowy są w innym miejscu niż były zaraz po pandemii. Pandemia była takim punktem zapalnym. Przed pandemią bardzo duża część rynku pracy negowała istnienie tematu zdrowia psychicznego i tylko te rzeczy, które ewidentnie musiały być odhaczone z listy BHP, były robione. Po pandemii oczywiście bardzo zmienił się format tej dyskusji, zmieniła się też, bardzo zaostrzyła się dynamika tej rozmowy, to znaczy coraz więcej tych tematów się pojawiło i zostało społecznie zaakceptowanych. Natomiast moim zdaniem, moje refleksje są takie, że w dzisiejszych czasach od 2024-2025 roku jesteśmy w Wielkiej Brytanii w takim miejscu, że nadal dużo się mówi o zdrowiu psychicznym, niestety nie za dużo się robi. I coraz częściej są sprawy dużych organizacji, przedsiębiorców, firm o tak zwany well-being whitewashing, czyli robienie dużo rzeczy na pokaz, po to, żeby pokazać się z odpowiedniej strony jako organizacja, reputacyjne benefity, natomiast rzeczywiście bardzo często te rzeczy w praktyce nie są implementowane lub nie są implementowane zgodnie z obietnicami. Jedną z rzeczy, która działa całkiem dobrze, jeśli
jest wprowadzona na równi z innymi elementami, jest właśnie szkolenie pierwszej pomocy psychologicznej, czyli to Mental Health First Aid. I o czym tutaj należy wspomnieć? Należy też... Panie Macieju, Tak? ja tylko się wtrącę, że mamy 3 minutki. Tu na razie nie widzę pytań, więc pewnie możemy chwilę przedłużyć. Przypominam też, że to jest ten moment, Dobra. jeżeli macie pytania, żeby je zadać, ale tak... Dobra, to już się streszczam w takim razie. Więc przede wszystkim, drodzy Państwo, ze względu na to, że temat zdrowia psychicznego jest w miejscu pracy, jest tematem popularnym, to w ostatnich latach po pandemii pojawiło się dużo hałasu. Teraz każdy jest specjalistą w internecie od zdrowia psychicznego, każdy jest coachem i mentorem, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. I tutaj to szkolenie z Mental Health First Aid przychodzi nam trochę z pomocą w tym hałasie, ponieważ jest to szkolenie, które jest bardzo sformalizowane i ono siedzi bardzo mocno w określonym miejscu, jeśli chodzi o formalne ramy szkoleniowe, jeśli chodzi o szkolenia związane z pracą. To, co Państwo widzą na ekranie, to zakres tego szkolenia. Staram się przyspieszyć teraz. To szkolenie jest podzielone na 4 moduły. Zazwyczaj przeprowadza je się w 2 dni, 16 godzin. I jak Państwo widzą, jest dosyć mocno przekrojowe. Teraz, jest to program, który na dobrą sprawę bardzo uwrażliwia na pewne tematy, uczy bardzo konkretnych technik, zachowań, uczy rozpoznawania znaków ostrzegawczych, uczy jak radzić sobie w kryzysie, jak z sytuacjami kryzysowymi zarządzać, jak wspierać pracodawców i miejsce pracy właśnie w tworzeniu pozytywnej kultury. Ważne jest to, żeby pamiętać, że po 2 dniach szkolenia nikt nie będzie psychologiem i nikt nie będzie terapeutą, więc nie szkolimy w celu ani diagnozowania, ani udzielenia pomocy lekarskiej. Natomiast uczymy, jak radzić sobie z własnym stresem, bo oczywiście pierwsza zasada pierwszej pomocy to nie szkodzić sobie. Uczymy ze względu na brak lepszego określenia tych tak zwanych umiejętności miękkich. Jest bardzo dużo uwagi poświęconej aktywnemu słuchaniu, prowadzenia rozmowy w odpowiedni sposób, mowy ciała. I tak naprawdę jest to szkolenie bardzo skoncentrowane na człowieka. Jedna z moich kursantek w zeszłym roku, która sama przeszła przez bardzo ciężkie epizody związane z jej własnym zdrowiem psychicznym, określiła to szkolenie w sposób, który bardzo ze mną rezonuje. Powiedziała, to jest szkolenie, które pokazuje ludziom, jak być bardziej emocjonalnie dostępnym. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego, co w te 2 dni można zrobić. Można się bardzo dużo konkretnych technik nauczyć po to, żeby być dużo bardziej przygotowanym na to, jak na te różne sytuacje, nie tylko zarządzanie kryzysowe i odpowiedź kryzysowa, ale też proaktywnie bardzo te miejsca pracy wspomagać. Teraz bardzo szybko chciałbym Państwu jeszcze pokazać to wszystko w takim kontekście, jakbyśmy wzięli krok do tyłu i zobaczyli, co działa, a co nie działa, bo to jest bardzo ważne. To szkolenie jest tylko jednym konkretnym narzędziem. Ono samo w sobie nie uczyni wiosny nigdzie. Nie możemy polegać na szkoleniu wyłącznie. Zarządzanie i ochrona zdrowia psychicznego w miejscu pracy musi mieć jakiś rodzaj strategicznego wymiaru, to znaczy musi być zaplanowana, to musi być zestaw różnych elementów, różnych narzędzi. Szkolenie osób decyzyjnych, osób kierowniczych bardzo dobrze się sprawdza, szkolenie osób, które zajmują się kadrami też się bardzo dobrze sprawdza, a jeszcze lepiej sprawdza się współpraca międzywydziałowa, to znaczy przeszkolenie osób z różnych departamentów, z różnych funkcji. I widzimy to też w praktyce, że osoby, które pracują na backstage'u, są dużo bardziej otwarte na to, jeśli ktoś właśnie z ich grupy, idziemy do swoich, prawda, z ich grupy będzie przeszkolony, dużo łatwiej te relacje potem są nawiązywane. Bardzo ważne jest też to, żeby zaangażować te osoby przeszkolone w obszary proaktywne, to znaczy
nie jest sztuką przeszkolić grupę osób w danej organizacji i potem je puścić samopas, bo one po 2 miesiącach zupełnie zapomną, czym było to szkolenie i stracą zaangażowanie. W Wielkiej Brytanii, drodzy Państwo, jest dużo organizacji charytatywnych, które wspierają branżę teatralną. Są stowarzyszenia zawodowe, są związki zawodowe. One wszystkie produkują bardzo dużo różnych korzystnych, pomocnych materiałów. Bardzo sprawdza się, jeśli osoby, które są przeszkolone w pierwszej pomocy psychologicznej, przejmują tą inicjatywę, żeby te dobre rzeczy z zewnątrz przynosić do organizacji. Jeśli chodzi o, oczywiście mamy do czynienia z różnymi formatami, skalami i regionalnością danych organizacji, natomiast bardzo dobrze również sprawdzają się tak zwane siatki wsparcia, to znaczy, drodzy Państwo, terapeuci mają swoją superwizję. Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej z założenia nie mają, więc trzeba im było coś w pracy stworzyć, gdzie one mogą tej dekompresji się poddać, to znaczy zrzucić z siebie to w bezpiecznym miejscu, jeśli miały jakąś interwencję, bo to może na nich również wpłynąć bardzo negatywnie. Teraz, co nie działa? Na pewno nie działa brak danych, to znaczy pytanie jest takie, jeśli o zdrowiu psychicznym mamy mówić tak samo i bez niepotrzebnych, prawda, uprzedzeń, na tej samej zasadzie, jak mówimy o zdrowiu fizycznym, jeśli raportujemy wypadki, z tych wypadków i incydentów fizycznych robimy statystyki, to dlaczego nie robimy, oczywiście z zachowaniem poufności, dlaczego nie mamy robić czegoś takiego, jeśli chodzi o interwencję zdrowia psychicznego? Musimy uczyć się na danych, na dostępnych danych, musimy wyciągać wnioski i te kierunki dostosowywać do tego, jakie te dane są. Również dużym problemem w organizacjach, w których te osoby się szkoli, jest brak odpowiednich ram organizacyjnych, to znaczy jakie są procedury, kiedy należy coś zgłaszać, kiedy należy coś raportować. To czasami mogą być bardzo trudne rozmowy, to czasami mogą być bardzo trudne interwencje, to mogą być kwestie samobójcze. Panie Macieju, będę wdzięczna za takie 2 ostatnie zdania, bo musimy już wpuścić prezentujących, a są jeszcze pytania do Pana. Dobra. No i oczywiście nie sprawdza się działanie na siłę. I teraz ostatnią rzeczą, więc minutka, poproszę o ostatnią minutę, obiecałem mniej statystyk, ale drodzy Państwo, jeszcze bardzo ważne jest to, żeby popatrzeć, co działa nie tylko w organizacji, ale w ogóle co nie działa albo działa dobrze w branży. I teraz pozwolę sobie przytoczyć bardzo szybko to, co widzą Państwo i wyjaśnić te liczby na ekranie. Proszę posłuchać. Dane z zeszłego roku. Prawie połowa, czyli 47% respondentów pracujących w teatrze stwierdziła, że wykonywała prace, które uważała za niebezpieczne, a 13 z nich doznało w związku z tym obrażeń. Ponad 1/3, czyli 37 pracowników teatru pracujących za kulisami i 29% pracowników scenicznych zgłosiło, że pracowało przy produkcji, w której wystąpiły opóźnienia z powodu wypadku lub kontuzji obsady. Ankieta nie wykazała jednak żadnych skłonności do zgłaszania obaw dotyczących bezpieczeństwa. Powody niezgłaszania były podobne zarówno w sektorze teatralnym, jak i filmowym, a najczęściej podawanymi przyczynami były obawy przed zignorowaniem, groźba braku ponownego zatrudnienia lub potencjalny uszczerbek na reputacji zawodowej. Więc biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę, że w mojej zawodowej ocenie nie możemy mówić o zdrowiu psychicznym jako temacie odizolowanym, ja bym chciał Państwa zostawić z pytaniem tak naprawdę, i to jest pytanie o to holistyczne podejście i o zadbanie o te fundamenty, które na zdrowie psychiczne będą miały wpływ. Myślę, trzeba sobie jasno postawić pytanie, jak chcecie, żeby wyglądała kultura pracy w kulturze. Bo jeśli nie zadbamy o te rzeczy podstawowe, również fizyczne, to myślę, że nie mamy szans na to, żeby te kwestie związane ze zdrowiem psychicznym ruszać do przodu. Dziękuję, przepraszam, że się rozgadałem, zamieniam się w słuch.
Przepraszam, bo nie wystarczy nam czasu tutaj na pytania, a są 3 pytania, więc zastanawiam się, czy jakoś będziemy mogli je wysłać, czy... My też właśnie to, co mówiła Marysia, że z szacunku dla też innych i też boimy się, że po prostu są osoby, które muszą wyjechać dzisiaj i musimy w miarę zmieścić się w czasie, to ja proponuję, że przyślemy te pytania, panie Maćku, a też w materiałach pokonferencyjnych po prostu znajdziemy odpowiedź. Ogromnie dziękujemy. Ja wiem, że trudno jest w 15 minut opowiedzieć o praktyce, która w ogóle w Polsce nie istnieje. Ja tylko opowiem jeszcze, że rzeczywiście jak przyjechała do nas Nancy na szkolenie o Relaxed Performance, to mówiła, że po prostu teatry się szkolą i zarówno w zespołach jest taki ratownik pierwszej pomocy psychologicznej, jak i osoby zajmujące się obsługą. Po prostu jedna osoba na przykład jest przeszkolona i się tym zajmuje. I rzeczywiście jest to jakaś forma dodatkowego takiego szkolenia i obowiązków dodatkowych, które te osoby mają. Ja tylko, Justyna, dla spokoju, tu były 2, ja na ekranie mam 3, więc osoba, która zadała 3 pytanie, może być spokojna, ja je widzę i przekażemy później odpowiedzi Państwu, jeżeli Pan Maciej będzie nam na nie dostępny. Bardzo dziękujemy i myślę, że będziemy wracać do tego tematu, on nas interesuje i ja osobiście chciałabym, żeby to była taka praktyka, którą możemy też wdrożyć po prostu w kulturze. Bardzo dziękuję, ale zapraszam tutaj do nas Helenę, także możemy się już z panem Maćkiem rozłączyć i proszę o prezentację, kim są osoby zaufania i jaka jest ich rola w zespole teatralnym. I po raz kolejny zapraszam cię, Heleno, do nas tutaj. Jeszcze powiem jednak, że jesteś koordynatorką dostępności w Nowym Teatrze w Warszawie i TR Warszawa. O tym, co robisz z odbiorcami, mogliśmy tutaj się przekonać i dowiedzieć i usłyszeć, ale pełnisz także funkcję osoby zaufania, prawda? I o tym będziesz mówić. Mam ogromne parcie na to, żeby tu być na tej scenie. A czy ja mogę takiego magicznego pilota do prezentacji? Bo ja sobie będę klikać, bo ona mnie będzie trzymać w ryzach, ta prezentacja. Ale się musi tu pokazać najpierw. Jak widzicie, nie umiem w kolorowe i ciekawe prezentacje, umiem w monochromatyczne. Będę opowiadała o tym, kim jest osoba zaufania. Też będę mówiła o tym, kim nie jest osoba zaufania w instytucji, no, na swoim przykładzie, czyli w instytucji kultury w teatrze. Przygotowałam to z troską dla Was, więc z troską to znaczy, że będę w miarę starała się trzymać tego, co jest na slajdzie i nie rozgadywać. A gdzie mam tym machać? O. Osoba zaufania to można tak powiedzieć, że jest to element systemu bezpieczeństwa psychologicznego w naszej organizacji, w naszym zespole. Nie jest to kontrola, nie jest to komisja, nie jest to sąd, co zobaczycie dalej, jak będę mówiła o tym, kim osoba zaufania nie jest. Dlaczego w ogóle potrzebujemy osoby zaufania? To się wywodzi generalnie w ogóle z całej polityki antymobbingowej, przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu, w tym molestowaniu seksualnemu. Ja nie jestem ekspertką od tych spraw, natomiast zostałam przeszkolona do bycia osobą zaufania, bo taką osobą zaufania w swojej organizacji, w Nowym Teatrze zostałam wybrana taką osobą. Nie tylko ja, w Nowym Teatrze jest to 4-osobowy zespół osób zaufania. I dlaczego takiej osoby w ogóle potrzebujemy? Dlatego, że nie każde naruszenie, które się pojawia, trafia do procedury formalnej. Mamy oczywiście ścieżki formalne. Jeżeli w waszych organizacjach, w waszych teatrach, instytucjach są regulaminy przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu,
molestowaniu seksualnemu, no to tam są procedury, co zrobić, kiedy to się dzieje, jak formalnie taką ścieżkę poprowadzić. Ale nie każde takie naruszenie na taką ścieżkę musi wejść, ponieważ nie każdy konflikt, który się pojawia w waszej instytucji, w waszym zespole, jest konfliktem, który naprawdę wymaga aż takich formalnych działań. Pracownicy też często nie wiedzą, jak nazwać właśnie ten konflikt, jak w ogóle nazwać sytuację, w której są. Hasło mobbing w ogóle zrobiło się takim hasłem, wiecie, które jest bardzo nadużywane i my bardzo często mówimy, że ktoś nas mobbinguje, dyskryminuje, a nie zawsze tak jest. W większości nawet tak pewnie nie jest. Te konflikty często po prostu są konfliktami, czyli tym, co w naszym życiu jest nieodłącznym elementem. Jest również lęk przed eskalacją i konsekwencjami, czyli często też jest tak, że ktoś formalnie nie chce zaczynać tej ścieżki, no bo nie wiadomo, co się dalej wydarzy i czy to nie skończy się dla mnie jeszcze gorzej. No i kolejna sprawa to jest to, że jest potrzeba bezpiecznej, poufnej rozmowy. Czasami po prostu potrzebuję powiedzieć, nazwać albo wyrzucić z siebie i mieć kogoś, kto tego wysłucha. Dlatego osoba zaufania obniża próg reagowania i pozwala działać wcześniej. Czyli zanim coś eskaluje, taka osoba zaufania już może być tym pierwszym sitem, też pierwszą osobą, która jakoś wesprze osobę, która doświadcza sytuacji konfliktowej. Kim jest osoba zaufania? Osoba zaufania to jest właśnie ten pierwszy bezpieczny punkt kontaktu. Osoba zaufania jest osobą zaufania publicznego w organizacji, w związku z tym to musi być osoba, której naprawdę zespół ufa. Ma też funkcję prewencyjną i wspierającą, czyli właśnie zanim coś eskaluje, zanim coś się rozleje, ona może wspomóc takiego pracownika, może też go wesprzeć w tym, co dalej ma robić w danej sytuacji, w tym również może go wesprzeć w tej drodze formalnej, jeżeli na taką się zdecyduje. Nie jest to komisja antymobbingowa, nie jest to organ decyzyjny, nie jest to sędzia ani śledczy. To jest bardzo ważne, że osoba zaufania nie jest żadnym z tych trzech punktów. I co jest rolą takiej osoby w naszej organizacji? Po pierwsze, wysłuchanie pracownika bądź współpracownika. Oczywiście to jest też tak, że to wszystko zależy od regulaminu. W Nowym Teatrze w regulaminie osoba zaufania jest osobą zarówno dla osób, które są etatowymi pracownikami, jak i dla każdej osoby, która z nami współpracuje, czyli dla wszystkich osób, które przychodzą na umowy cywilnoprawne czy działają wolontaryjnie. Taka osoba pomaga zrozumieć sytuację. Taka osoba wyjaśnia możliwe drogi dalszego działania, to znaczy może wskazać te nieformalne ścieżki, może wskazać też tę formalną ścieżkę. Pokazuje, co możemy zrobić w takim, powiedzmy, miękkim sposobie, ale też jeżeli pracownik czuje, że jednak jest to sytuacja, w której chce nadać bieg formalny, no to ta osoba zaufania wesprze ją w tym, jak te formalności powinny przebiegać, co po kolei powinno się zadziać, żeby było to skuteczne. Wspiera emocjonalnie i to czasami naprawdę wystarczy, że po prostu się wysłucha osoby, że po prostu jest ta bezpieczna przestrzeń, nie wiem, cichy pokój, do którego nikt nie wchodzi, w którym rzeczywiście umawiamy się na to, że w tej sytuacji jesteśmy w roli osoby, która przychodzi, ja jestem osobą zaufania, ja cię wysłuchuję, ja oczywiście też tego nie przekażę dalej. I to wysłuchanie naprawdę w wielu sytuacjach jest już tym punktem, który bardzo pomaga i bardzo wspiera. Czasami też, wiecie, powiedzenie na głos tego, w jakiej jestem sytuacji, w ogóle pozwala nam zobaczyć, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dba o poufność i bezstronność. To też jest istotne, że osoba zaufania nie mówi, wiecie, to nie jest przyjście do koleżanki na herbatkę i ja powiem, no rzeczywiście, no masz ciężko, po prostu Baśka cię przeorała. Nie. Ja jestem bezstronna, znaczy ja wysłuchuję, ja przyjmuję doświadczenia i te emocje, które pojawiają się w tej osobie, natomiast ja nie rozsądzam, czy ta osoba jest ofiarą, czy ta druga osoba jest sprawcą. I też sygnalizuje pracodawcy zjawiska systemowe bez danych osobowych i to jest też bardzo ważne, bo to jest właśnie ta prewencja. To znaczy jako osoba zaufania ja mogę zebrać pewne sytuacje, na przykład zobaczyć, że nie wiem, w skali miesiąca z danego działu takich zgłoszeń było tyle,
pojawiają się, nie wiem, regularnie. W związku z tym ja mogę pójść do pracodawcy i powiedzieć mu, że tu jest taki obszar, który moim zdaniem wymaga tego, żeby mu się przyjrzeć, żeby zaopiekować, żeby wesprzeć, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, bo czuję, że tam są jakieś sytuacje konfliktowe. Ja też, ponieważ osoby zaufania powinny być o czym dalej szkolone, ja też jestem w stanie rozpoznać, jakiego mniej więcej rodzaju są to konflikty. Więc mogę powiedzieć, tu jest konflikt, nie wiem, wiecie, danych, po prostu ludzie wiedzą różne rzeczy, no i ten konflikt z tego wynika, więc czasami po prostu wystarczy, że wszyscy będą wiedzieli to samo w takim samym zakresie albo w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wykonywania ich pracy i nagle już nie ma konfliktu. Czasami są oczywiście konflikty relacyjne, no, czyli wynikające już tak bardziej interpersonalnie, natomiast ja to wszystko mogę przekazać zanonimizowane. Czyli po prostu zgłaszam zjawiska, a nie mówię o tym, że Baśka źle się zachowuje wobec Kaśki. Przepraszam za Baśkę i Kaśkę, no ale jakieś imiona przykładowe muszą być. Dobra. I teraz jakie cechy powinna mieć taka osoba zaufania? Empatia, uważność, bezstronność, odporność emocjonalna, bo z różnymi rzeczami osoby będą do nas przychodzić, umiejętność słuchania i to takiego słuchania prawdziwego, to znaczy to słuchanie powinno być słuchaniem, w którym nie widać mojej oceny i osądu tego, co słyszę. Ani nie mogę być znudzona, ani zmęczona, ani poirytowana, ani nie mogę dawać poczucia, że do brzegu, bo się tutaj ktoś za bardzo rozwija, ale też nie mogę dawać do zrozumienia, że no tak, rzeczywiście masz rację, wszystko co mówisz absolutnie na pewno jest prawdą, bo też tak nie musi być. I nie tylko dlatego, że ktoś ma ochotę powiedzieć nieprawdę, ale też dlatego, że ktoś po prostu może mieć takie swoje odczucia. Trzeba mieć świadomość granic swojej roli. Brak cech Mobera, no to jest dość oczywiste, ale wiecie, ale to też jest istotne. I zaufanie wśród pracowników. Osoba zaufania może właśnie przyjąć zgłoszenie nieformalne, mogę porozmawiać w bezpiecznych warunkach, to też jest istotne, że to nie jest na korytarzu, to nie jest w biegu, to nie jest w pokoju, w którym są inne osoby, z którymi w tym pokoju siedzę. Mogę pomóc uporządkować fakty i emocje, czasami wystarczy komuś powiedzieć, słuchaj, spisz sobie, jak często, co się dzieje, w jakich sytuacjach i to czasami też pomaga tej osobie zgłaszającej spojrzeć i na przykład dojrzeć, że okej, to się zawsze dzieje wtedy, kiedy ja na przykład, nie wiem, przynoszę papier z błędem, no to może niekoniecznie jest tak, że tam ktoś jest na mnie uwzięty, tylko że ja też nie dopełniam jakoś tam swoich obowiązków. Mogę też wyjaśnić procedury i omówić możliwe opcje dalszych kroków. Natomiast zawsze jest to decyzja pracownika, czy on chce te kroki dalsze podejmować, czy nie i czy chce też tę ścieżkę formalną ruszyć. Czego osoba zaufania nie robi? Nie prowadzę postępowań wyjaśniających, nie przesłuchuję, nie oceniam, czy to był mobbing, nie piszę zgłoszeń za pracownika, to jest bardzo ważne, bo nieraz tak jest, że może ty to napiszesz lepiej. Nie. Nie naciskam też na to, żeby takie zgłoszenie formalne powstało. To jest decyzja osoby, która takie zgłoszenie ma opcję zrobić. To też jest ważne, bo to daje poczucie sprawczości, to znaczy to jest twoja kontrola też nad jakąś sytuacją. Jeżeli jesteś w sytuacji konfliktowej, to, że ty możesz podjąć te kroki i ruszyć, no to też oddaje ci kontrolę nad tą sytuacją. Nie moralizuję i oczywiście nie ujawniam informacji osobom nieuprawnionym. Dla pracownika to jest poczucie bezpieczeństwa, wysłuchanie bez ocen, normalizacja emocji, też właśnie informacja o tych możliwościach, to jest po prostu rozmowa, wiecie, to nie jest procedura. Natomiast to, co jest istotne, że to jest bardzo duże wsparcie dla pracodawcy, ponieważ pozwala wcześniej wykryć ryzyka, zapobiegać eskalacji, ale też jest elementem należytej staranności pracodawcy, to znaczy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji. Jest to należyta staranność, to znaczy może mu to nie wyjść, nie chodzi tutaj o rezultat, natomiast musi wykazać, że zrobił wszystko, żeby do tego nie doszło i osoby zaufania właśnie mogą to dać. Ja widzę, że ten czas się kończy. Tak, a jest dużo pytań do ciebie. O nie, naprawdę? Dobrze, to minę, bo może to jest w pytaniach. I to jest to tylko tak, to jakby podsumowując, to jest ważne, żeby te granice bezpieczeństwa osoby zaufania również o siebie dbały i żeby to działało,
to taka osoba powinna być umocowana proceduralnie, na przykład w regulaminie, więc to nie jest tak, że ktoś sobie tam mówi, to teraz Baśka z Kaśką będą osobami zaufania, tylko to jest w regulaminie. Musi mieć zapewnione szkolenia, oczywiście zapewnia to pracodawca na koszt pracodawcy, czyli szkoli nas z tych wszystkich tutaj rzeczy wymienionych, być wybrana przez zespół, czyli to zespół wybrał nas, nie dyrekcja mianowała kogoś, nie jest też tak, że to musi być z każdego działu jakaś osoba, zespół decyduje, oczywiście te formy wyboru są różne. No i nie być sama, czyli właśnie u nas są to 4 osoby, no i też wspierana przez pracodawcę, czyli pracodawca naprawdę musi czuć, że to jest również dla niego element wsparcia. O, proszę. Dzięki. Dzięki. Poproszę o pytania. Tu na pewno będziemy potrzebowały współpracy z Tobą, bo jest dużo ważnych pytań. 9 pytań, a myślę, że na jedno, może 2 połączymy w tej chwili. Ja potem na te wszystkie pytania też odpowiem, prześlę Wam i będzie my to chętnie, można puścić tak, my wszystkie dalej. pytania prześlemy i w materiałach takich pokonferencyjnych te odpowiedzi się pojawią. Jeśli mogę Cię, Mariusz, poprosić. Oj, one się nie... Ja je mam. Nie ma pytań. Odśwież, proszę. Jest. Dobrze. Co trzeba zrobić, żeby wybrać taką osobę? Jak często się zgłaszają, jak dużo zgłoszeń? Może co wybrać i jak przeszkolić? To połączyłabym takie pytanie. Jak często to się powtórzyło? Czy się konsultujesz ze specjalistami? Czy ta funkcja jest z dodatkowym wynagrodzeniem? Czy robisz to w ramach obowiązków? Jak wybrać taką osobę spośród pracowników? Czy pracownik, jeżeli chce zgłosić mobbing, zawsze musi najpierw do Ciebie go zgłaszać? I z jakiego powodu jest kilku? To już trochę powiedziałaś na końcu, więc może się wybierz teraz i obiecujemy te odpowiedzi Wam wszystkim przesłać. Sama bym jeszcze kilka pytań zadała. Chociaż są takie, na które mogę bardzo krótko. Na przykład jak często pojawiają się takie zgłoszenia, nie mogę powiedzieć, to są informacje poufne. Kto może przeszkolić osobę zaufania? No, są to organizacje, które zajmują się szkoleniem antymobbingowym i też osoby, które w ramach takich szkoleń mogą przeszkolić osoby zaufania. Czy jest za dodatkowym wynagrodzeniem? Nie, jest to funkcja społeczna. Gdyby to było płatne, mijałoby się to z celem tego zaufania. Nie robię tego dla pieniędzy, robię to z zaufania. Jak wybrać? U nas było to anonimowe głosowanie, takie zalecam. Natomiast oczywiście pomysły są różne. Ważne, żeby zespół cały akceptował sposób, jaki został wybrany. Czy pracownik nie musi do mnie przyjść? Pracownik może od razu iść do dyrekcji, od razu może złożyć oficjalną skargę, nie trzeba przeze mnie przechodzić. Jeżeli pójdzie do dyrekcji, a dyrekcja odsyła do nas, to jest błąd. To znaczy my nie jesteśmy koniecznym elementem. Kilka osób, no właśnie też po to, żeby się wspierać, my między sobą możemy mówić o tym, co się wydarzyło. I to nam daje też taką wewnętrzną superwizję i mamy też opcję tego, żeby w trakcie bycia naszymi osobami zaufania też prosić o takie superwizje zewnętrzne na koszt pracodawcy. Tak, tu spodziewam się, że będziesz popularną osobą w kolejnej przerwie. Dziękuję. Zapraszamy. Ale też od razu sobie powiedzmy, stańmy w prawdzie, to nie będzie długa przerwa. Ale dopiszcie, tak, kilka minut z niej zabierzemy, Tak. przepraszam Was, Zabierzemy ale też z niej na przedłużyliśmy. pewno. Jeżeli jeszcze macie, możecie je w tej chwili dopisać, bo za chwilę się wyświetli już kolejny panel do ostatniego prezentującego i zachęcam ponownie do... I zapraszamy, do pytań. ale chciałabym już powiedzieć, żebyście na tą ostatnią przerwę jednak się przygotowali krótszą, bo chcemy też po prostu zrobić jak najwięcej wycisnąć z tego, że jesteście tu dzisiaj z nami, ale przede wszystkim, że nasi paneliści i panelistki są. Superwizja jako narzędzie budowania dobrostanu psychicznego w teatrze i jest z nami Kazimierz Zdziebło, który na co dzień jest związany z Dolnośląskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Super Ego, psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta i superwizor, nauczyciel akademicki. Od lat superwizuje różnorodne grupy zawodowe, lekarzy, psychologów, nauczycieli, zajmuje się fotografią teatralną i koncertową, organizator wydarzeń edukacyjno-artystycznych, a między innymi Akademii Nowej Sztuki, a w Akademii Sztuk Teatralnych tutaj w filii we Wrocławiu prowadził warsztaty Granice w teatrze. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj do nas na środek. Ja chyba jednak postoję. Włączyłem sobie stoper,
żeby jakoś kontrolować ten czas. Mam nadzieję, że on będzie widoczny. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Taka ciekawostka, kiedy zobaczyłem ze 3 czy 4 tygodnie temu informację o tej konferencji, pomyślałem sobie, wow, fajnie by było wystąpić. 2 tygodnie później, czy nie pamiętam, tydzień, dostałem taką propozycję, z której skorzystałem, z czego bardzo się cieszę. Ja też poszedłem w monochromatyczne. Proszę Państwa, aha, tu. Dobrze. Właśnie ja z kamerą to mam pewien problem. Nie będę już przytaczał, przygotowując się też pomyślałem o podaniu jakichś statystyk, ale okazało się, że one są. 2 podam, znaczy, że były. 2 podam, bo znalazłem zatrważające, że u 71% osób związanych z teatrem pojawia się podwyższony poziom lęku. I u 69 osób związanych z teatrem pojawia się jakiś poziom stanów depresyjnych, co jest zatrważające. Ale te dane były bardzo różnorodne, a więc trudno mi tu się odnosić do tego, czy one są jakoś wybitnie wiarygodne, czy nie, ale trochę spójne z tym, co pan Maciej, jeśli dobrze pamiętam, przedstawiał. Proszę Państwa, ja pierwsze chciałbym powiedzieć, czym jest w ogóle superwizja i jak ja ją traktuję w psychoterapii. W psychoterapii superwizja jest rodzajem takiego, ja sobie to nazwałem antidotum. Właśnie antidotum nie tylko dbania o siebie, ale dbania, no ja jestem w relacji z pacjentem, który do mnie się zgłasza po pomoc. W związku z tym jedną z najważniejszych cech psychoterapeuty w mojej modalności psychoterapeutycznej, czyli sposobie, w jaki pracuję, jest umiejętność zachowania tak zwanej neutralności technicznej. Jestem wciągany cały czas na każdej sesji, przez całe 50 minut w różne nieświadome, nazwałbym to gry osoby, która się do mnie zgłasza. I w związku z tym muszę robić wszystko, a jestem człowiekiem, tak? Ja też mam swoje doświadczenia, jakieś przeżycia, nie wiem, pragnienia, mam rodzinę, nie mam, tak? Różne rzeczy, które wpływają na to, że w tym gabinecie mogę tej neutralności się pozbawiać. A jest to najważniejsze narzędzie, jakie posiadam. I jeśli nie będę pracował neutralnością, to będę nieuczciwy. Będę nieuczciwy i nie pomogę osobie, która się do mnie zgłasza. W związku z tym superwizja jest takim miejscem, stworzenia takiego miejsca, gdzie mogę przy pomocy superwizora przyjrzeć się swojej pracy i tego, co się dzieje w relacji terapeutycznej. No i dobra, co w takim razie? No bo to psychoterapia, dobra, zupełnie inna bajka. W pewnym sensie tak, ale pomyślałem sobie od momentu, kiedy zostało mi to zaproponowane, że dużo miałem przez te ostatnie 2 tygodnie przemyśleń, że aktor czy aktorka w momencie, kiedy ma zagrać jakąś rolę, też wchodzi w relację, ale jeszcze trudniejszą niż moja relacja. Bo po pierwsze, ja siedzę z pacjentem raz bądź 2 razy w tygodniu 50 minut i potem on wychodzi. Ja go nie mam, mam następnego albo mam jakieś inne obowiązki. Aktor może zostać z tym swoim, w cudzysłowie, pacjentem, czyli z tą rolą, którą ma do przygotowania. Aktor czy aktorka muszą przygotować się, wejść w relację intrapsychiczną, która jest dużo trudniejsza do zaobserwowania niż moja, bo ja jednak jestem, naprzeciwko mam człowieka, a aktor, aktorka nie ma tego, znaczy ma tego człowieka, ale w swojej przestrzeni intrapsychicznej. I w związku z tym wydaje się, że superwizja dla niego, dla niej jest jeszcze, znaczy jest może nie jeszcze, ale równie ważna jak dla psychoterapeuty. Dlatego, że wchodząc w rolę, przygotowując się do tej roli, każdy z nas, zresztą w ogóle wchodząc we wszystkie relacje, a tak jak powiedziałem, ja rozumiem wejście w rolę jako rodzaj wejścia w jakąś relację,
to rozumiem, że uruchamiają się różnorodne, przepraszam, mam taką psychozę mam. Dobrze. Uruchamiają się coś, co w mojej terapii, którą stosuję, czyli psychodynamicznej, skoncentrowanej na przeniesieniu, jeszcze takiego, nie wiem, odłamu, uruchamiają się w każdej naszej relacji, uruchamia się coś, co nazywamy wewnętrzne reprezentacje relacji z obiektem, które mamy uwewnętrznione przez różne własne doświadczenia, które są wynikiem doświadczeń, naszego temperamentu, tego, czy nasze oczekiwania jako dzieci, przepraszam, były spełnione, czy też nie, czy czuliśmy się kochani, jak nasi, przepraszam, ale... Czy czuliśmy się kochani, co nie ma oczywiście nic wspólnego z byciem kochanym, tylko czy my czuliśmy się kochani i w związku z tym, jeśli aktor, aktorka przygotowują się do swojej roli, to również moim zdaniem uruchamiają się te różne wewnętrzne reprezentacje relacji z obiektem. No i teraz ma zagrać kogoś, kto przypomina mu ojca, może nawet sobie nie zdawać z tego sprawy, bo ten ojciec wcale nie musiał być w jakiś sposób opresyjny, nie musiał być jakąś osobą wyjątkowo agresywną, podobnie jak matka, ale nie wie, dlaczego jest mu trudno to zagrać. Nie wie, dlaczego jest trudno przygotować się do tej roli. Zaczyna ponosić pewne wewnętrzne i zewnętrzne koszty tego, co zaczyna robić. Dlatego wydaje się, że superwizja jest niezwykle istotna właśnie z tego powodu, żeby zmniejszyć czy zadbać o ten dobrostan psychiczny aktorów już na samym początku. To jest jedno, czyli dowiaduje się, dlaczego coś może być dla niego trudne, dlaczego dana rola, dana sytuacja w teatrze, dana scena może sprawiać mu takie problemy, więc może się skonfrontować z własnymi emocjami. To jest po pierwsze. Nie dostaje rad, superwizor nie jest kimś, kto mówi, no słuchaj, musisz to zrobić tak czy tak, bo tu nie o to absolutnie chodzi. Ja od swojego superwizora rzadko dostaję rady, chociaż mamy narzędzia, wiem, co powinienem zrobić, ale pod wpływem tego, że dostaję informacje, co się dzieje pomiędzy mną a moim pacjentem, ja sam niejako wpadam na to, co powinienem zrobić, że zaczynam się identyfikować z jakąś jedną jego częścią. Że tak jak tu moja poprzedniczka mówiła, dobry, zły, mober albo ofiara, że zaczynam myśleć o moim pacjencie jako o ofierze. Nie tędy droga. I podobnie wydaje mi się, może mieć aktor, że różne jego emocje mogą się, jeśli nie będzie miał świadomości tych emocji, mogą się uruchomić i może płacić za to bardzo wysokie koszty. Dlatego nazwałem sobie to antidotum. A teraz, żeby trochę do brzegu, cele czy też korzyści z superwizji, ja je rozumiem następująco. Po pierwsze, jest to taki cel i korzyść emocjonalna, czyli właśnie dowiaduje się na temat różnych swoich emocji. Jung by to nazwał, odnajduje swoje różne cienie. Kiedyś mój pacjent powiedział demony, różne tego typu, które się uruchamiają, to co ja nazywam tymi wewnętrznymi reprezentacjami relacji z obiektem. Po drugie, mogę dostać podczas superwizji jakieś informacje, szczególnie kiedy ta superwizja jest grupowa, bo superwizor nie musi znać się i nie musi dawać wskazówki, zastosuj taką technikę, zrób to, powinieneś tutaj, nie wiem, głębiej oddychać albo płycej, natomiast, może to trochę spłycam, przepraszam, natomiast pozostałe osoby mogą dać pewne wskazówki, jak w danej sytuacji postąpić, jak one sobie radzą w tej sytuacji. No i niezwykle istotny, z punktu widzenia też tego, co wcześniej było mówione, pan Maciej mówił o wsparciu społecznym, pani mówiła o zaufaniu, a więc superwizja, też zespoły, które się systematycznie superwizują, mają lepsze wzajemne relacje, dlatego że mają do siebie zaufanie. Superwizja wymaga ogromnej dojrzałości i pozbywania się lęku, mówienia o swoich trudnościach, mówienia o swoich emocjach.
różni się od terapii, bo my nie chcemy nikogo zmieniać w trakcie superwizji. Nie pracujemy nad zmianą jego osobowości. Nie leczymy go. Natomiast dajemy mu pewne informacje, przepraszam, chyba mi... Mamy tak już... Dajemy pewne informacje, które mogą mu pomóc, jak sobie z tym poradzić, ale nie mówią mu zmień się, nie mówią mu idź na terapię i też nie jest terapią. Superwizor powinien mieć taki rodzaj wyczucia, że w momencie, kiedy sytuacja staje się już taka, powiedzmy, trochę zmierzająca do terapii, to powinien to zatrzymać, bo to nie jest psychoterapia. Psychoterapia jest zupełnie innym procesem, o czym nie dzisiaj. A więc zespoły, które się superwizują, mają dużo lepsze relacje ze sobą. I jeszcze kończąc już, chciałbym, żeby wybrzmiało bardzo mocno to, że właśnie pozwolenie sobie na superwizję, pozwolenie sobie na jakiś rodzaj słabości, na pokazanie tej słabości może doprowadzić do tego, że zadbamy o proces. To jest cytat, który ja znalazłem w sieci, który nie wiadomo czy jest. Niektórzy mówią, że Bruka, niektórzy w sieci twierdzili, że to powiedział Grotowski, a jeszcze ktoś, że to powiedział Witkacy. A więc nie wiem, dlatego nie podpisałem. Natomiast proces jest ważniejszy niż efekt, bo to on decyduje, czy teatr niszczy, czy rozwija ludzi. I chciałbym, żeby osoby pracujące w teatrze pod wpływem, żeby nie zatraciły dla celu, który realizują, żeby nie zatraciły tego, co jest niezwykle istotne, czyli procesu. Dziękuję bardzo. Tutaj dziękujemy. Mamy 8 bardzo ciekawych pytań, więc wyświetlimy króciutko. Będę wdzięczna za wybór jednego z pytań, panie Kazimierzu, a resztę... Próbuję. Tak. A resztę... Dobrze. Tak. Będzie pani męczyć, dobrze? No dobrze, znoszę męczenie. Okej, jasne. Jak komunikować cele i role zespołowi, żeby chciał korzystać i rozumieć funkcje? Czy superwizja powinna być obligatoryjna, na przykład cyklicznie, czy na zamówienie? Czy w praktyce aktorzy się zgłaszają, czy instytucja decyduje i podejmuje inicjatywę? Czy superwizje są praktykowane w teatrach, a jeżeli tak, to w ilu? Kto pana zdaniem powinien płacić za superwizję? Czy teatry w ogóle mają na to pieniądze? Kto miałby przeprowadzać superwizję? Czy to ma być akredytowany superwizor? I jakie są różnice, jeżeli jest lub nie? Czy to troska o dobrostan zawodowy, jak w tytule? W jakim zakresie aktorstwo jest przestrzenią prywatno-zawodową? I kto powinien być superwizorem ponownie? Czy powinien mieć doświadczenie z teatrem? Więc teraz trudny wybór, ale na jedno się musimy zdecydować. Nie mamy minut, 3 minutki. No to 3 minutki mamy. To już jest takie, to była moja Dobrze, samowolna to skoro mam 3 decyzja. minuty, to tak trochę to podsumuję. To były bardzo różne te pytania, ale postaram się na kilka odpowiedzieć. Znaczy, po pierwsze, superwizor zawsze powinien być zewnętrzny. To nie powinna być żadna osoba z zewnątrz. To jest trochę inaczej niż właśnie w teatrze osoba zaufania publicznego. Tu musi to być ktoś z zewnątrz. Przepraszam, znowu zapomniałem. Jestem niesubordynowany, przepraszam. A więc powinna to być osoba z zewnątrz. Moim zdaniem nie musi mieć doświadczeń aktorskich, chociaż ja gdzieś tam takowe mam z bardzo dalekiej przeszłości. Nawet myślałem o takim zawodzie. Natomiast moim zdaniem nie musi, natomiast musi mieć dosyć duże, różnorodne doświadczenia. Ja superwizuję zespoły, to są na przykład nauczyciele, menadżerowie, to są psycholodzy, psychoterapeuci oczywiście, ale również zespół, bardzo dużo mam takich zespołów superwizyjnych, które są w PCPR-ach, to się nazywa albo pracownik socjalny, albo koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Musi to być ktoś, kto ma duże spektrum różnych doświadczeń i wiedzy, żeby nie było tak, jak kiedyś przyjechałem na jedną superwizję i ludzie się zdziwili, że ja z nimi rozmawiam, bo mieli kiedyś pana psychoanalityka, superwizora, który usiadł i tak wygląda psychoanalityczna superwizja. Usiadł i powiedział dzień dobry.
I tak 3 godziny. A więc no, musi to być ktoś, kto jest zainteresowany dialogiem i rozmową z tymi osobami, z którymi pracuje. Kto powinien płacić? No to jest zawsze duży dylemat. W psychoterapii, dobrze, to już ostatnie, w psychoterapii my zawsze płacimy indywidualnie, aczkolwiek jak ktoś pracuje w placówce publicznej, no to płaci mu pracodawca. Ja na pozostałe oczywiście bardzo chętnie odpowiem. Tak. Dzięki. Ja podpowiem z własnego doświadczenia, że udaje nam się na przykład w naszej organizacji wpisywać w projekty superwizję dla zespołu i część grantodawców to honoruje, nie ma z tym problemu i zachęcam bardzo do tego. Ale ja też myślę, że to będzie super pytanie, żeby zadać, jak tu przyjedzie do nas pani Anna z Instytutu Teatralnego. Czy jest szansa w ogóle takie dofinansowanie gdzieś uszczknąć? Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, ponieważ jesteśmy, ale nie tak bardzo po czasie, proponujemy zaczęcie 5 minut, czyli o 14:35 i my zaczniemy o 14:35, więc myślę, że Teatr Polski we Wrocławiu pozwoli nam tu przyjść ewentualnie z kubkiem kawy. Zapraszam Was i wracamy wcześniej. 15 minut, 14:35.
Dzień dobry Pani Aniu, czy ma Pani sygnał od nas zwrotny, czy słyszy nas Pani? Tak, słyszę świetnie. To proszę jeszcze włączyć kamerę i wtedy będziemy mogli się widzieć, bo nas pewnie Pani widzi, a Nie, ja nie. Teraz nie, za Państwa chwilę nie Pani widzę. zobaczy. Na razie jest plansza, zapraszamy na przerwę. Natomiast my Panią słyszymy dobrze, w drugą stronę też zakładam, że jesteśmy słyszalni. Tak, świetnie słyszę. A czy to Cudownie. mikrofon, bo teraz Pani dałam będzie miała mikrofon. jakąś prezentację? Nie. Nie, dobra, okej. To w Ale mam zasadzie mamy pytanie co do mikrofonu, bo teraz włączyłam ten z komputera, tak jak ustalaliśmy na próbie. Czy to jest OK? No, na tę chwilę jest ok, chociaż przed chwilą mieliśmy pana Macieja, który się łączył z nami z Londynu i on przy tym mikrofonie takim właśnie laptopowym trochę urywał nam końcówki, ten mikrofon laptopowy, więc jeżeli ma pani jakieś słuchawki z mikrofonem, to byłoby chyba dobrze ich użyć. Mam, tylko na próbie ktoś z to może Jeżeli szurać. jest tak, jak teraz pani mówi, no to chyba powinno być dobrze. A teraz włączyłam mikrofon ze słuchawek. Czy jest OK? Dobrze, to ja tylko może... Cześć Aniu. Nie Cześć, wiem, czy mnie Aniu. widzisz, bo jestem malutka. Bardzo się cieszę, że się widzimy i no i po prostu cieszę się na rozmowę. Ja też się cieszę, ale nie widzę Was. Ja na razie Ja mogę mam zrobić was planszę. już, żebyście się widziały, tylko niestety mamy tę właściwość, że będzie to już widać w transmisji, więc jakby teraz widzimy się tak, jak będziemy się widzieć. Dobrze, super. Dzięki. I słychać mnie dobrze, tak? I słychać panią dobrze i przerwę mamy, która trwa jeszcze 4 minuty. Dobra, to wyłączam dźwięk.
Dzień dobry, przepraszam, nie słyszę. Czy to dobry moment? Proszę nic nie regulować. Było wyciszone tutaj wejście mikrofonowe, więc dlatego pani nas nie słyszała. Natomiast przekazuję informacje, które zostały wypowiedziane tutaj na sali, że my jesteśmy już niemalże gotowi, czekamy na kogo jeszcze czekamy? Na uczestników już tylko. Czyli panelistów już mamy, czekamy na uczestników. Generalnie do tego się sprowadza ta informacja. Dziękuję pięknie i dzień dobry wszystkim. Ja mam mikrofon, a gdzie jest jeszcze coś? Czekajcie. Prawie nam się udało. Tak, macie 2, jeszcze jeden, wy macie, tak, to ten jest. To oddam wam ten i my będziemy szukać kolejnego. Jeśli szukasz mikrofonu, to ja mam jeden. Dobrze, to potem, Mariusz idzie. Słuchajcie, ostatni, ale bardzo ważny panel przed nami, wisienka na torcie, to może Marii można dać. Możesz mówić do 2. Tak. I żeby już nie przedłużać, Aniu, bardzo ci dziękuję jeszcze raz, że się zgodziłaś i jesteś tu z nami i dziękuję wam wszystkim, że jesteście. Proszę Państwa, bardzo się cieszę. Otwieramy ostatni panel. To nasze spotkanie nazywa się Zdrowie psychiczne zespołu, więc z odbiorców będziemy się dzisiaj skupiać, teraz w tym panelu na zespołach i instytucjach. Ja się nazywam Anna Rochowska, jestem dyrektorką UTR Warszawa. I bardzo dziękuję za to zaproszenie, dlatego ponieważ zaproszenie do opowiedzenia o dobrych praktykach i tu jak wszyscy siedzimy, będziemy o tych dobrych praktykach opowiadać. Już samo to zaproszenie mówi o tym, że bardzo się dużo zmienia, myślę, w instytucjach teatralnych, że pewne kłopoty czy bolączki naszego środowiska nie tylko zauważyliśmy, ale też wychodzimy im naprzeciw i staramy się znaleźć rozwiązanie. Więc z tego się bardzo cieszę i do tej rozmowy właśnie o dobrych praktykach przedstawiam naszych rozmówców. Obok mnie Anna Galas-Kosil, zastępczyni do spraw programowych, dyrektorki Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Z nami w online Anna Smolar, reżyserka teatralna, pracująca w wielu teatrach, współpracująca z wieloma teatrami, laureatka wielu nagród i wymienię chociaż 2 ostatnie, czy 2 takie dla mnie znaczące nagrody, czyli Grand Prix w konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej za Orfeusza. I myślę, że tutaj też, Aniu, będziesz mogła się podzielić jakby pracą przy Orfeuszu. I druga nagroda imienia Konrada Swinowskiego, przepraszam, za kobietę samotną w Teatrze Powszechnym. Te 2 jakoś dla mnie też ważne, myślę, w tym kontekście właśnie zdrowia psychicznego i pracy z zespołami. Witamy Cię, Aniu.
Sebastian Majewski, dyrektor obecnie Teatru Dramatycznego imienia Szaniawskiego w Wałbrzychu, ale też z dużym doświadczeniem dyrektorskim i w zarządzaniu teatrami, więc też myślę, że Twoja praktyka będzie tu bardzo ważna w tej rozmowie. I dr Mateusz Warchał, psycholog pracy i ekspert prawa pracy, wykładowca akademicki. I to, co jest, myślę, też bardzo ważne i też się umówiliśmy, że to powiem, Mateusz prowadził kompleksowe szkolenia dla teatrów w ramach projektu pod tytułem Praca od kulis, organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacyjnym zachowaniom niepożądanym, wsparcia dobrostanu pracowników, a także innych praktyk profilaktyki ryzyka psychospołecznego. Wszystko to przeczytałam, ponieważ sporo z tych rzeczy się już pojawiało wcześniej, więc myślę, że to jest bardzo ważne, że to wszystko wybrzmiało. I chciałabym, żebyśmy wyszli od ogółu do szczegółu, czyli patrząc bardziej na całe instytucje, potem na zespoły i na poszczególnych pracowników. I tu rzeczywiście, Mateuszu, jeśli możesz ty zacząć taki przegląd, co się dobrego w tych instytucjach zmienia. Tak, dziękuję serdecznie za umożliwienie mi wypowiedzi jako pierwszemu, ale to nie dlatego, że chcę Państwa tu obecnych ze mną w panelu i publiczność zdominować treścią, tylko chciałbym, no właśnie może przewrotnie, nie wiem czy dobrego czy złego, ale ułożyć to w pewną logikę, jeżeli Państwo pozwolą, na podstawie w ogóle sensu naszego spotkania, ale też wcześniejszych wypowiedzi. Otóż ta logika wygląda mniej więcej w ten sposób, że na wszystkie Państwa pewnie dyskusje, pojęcia, problemy czy wyzwania, z którymi mierzycie się w środowisku, należałoby chyba nałożyć jeszcze jeden element, o którym dzisiaj nie dyskutowaliśmy, czyli tak zwaną warstwę prawną. A ja się nią zajmuję, łącząc ją z warstwą psychologiczną. I teraz tak, kiedy słyszymy o ładunkach emocjonalnych aktorów, to ja o nich słyszałem od tysięcy aktorów, z którymi miałem do czynienia, realizując m.in. projekt Kampania od kulis, który no, w zasadzie objęliśmy wszystkie instytucje kultury, no krakowskie, nie tylko krakowskie, i powiem tak szczerze, że dowiedziałem się najwięcej chyba o sobie i o tym, co mnie jeszcze może zaskoczyć, co mnie już nie zaskoczy, ale o tym za chwilę, bez radykalnych przykładów, jeżeli Państwo pozwolą. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy Państwo mówiliście o tych kwestiach emocjonalnych, to spróbujmy może nadać temu taki sens prawny, to znaczy tak. Jest mi bardzo blisko do wypowiedzi mojego serdecznego przyjaciela Maćka Klinowskiego, który no jednak wiąże ryzyko psychospołeczne czy czynniki stresogenne z pojęciem BHP. No, jak Państwo słyszycie BHP, to mówicie, no jakiś nudny, przepraszam za sformułowanie, człowiek nas będzie tam szkolił, uczył od początku do końca jakichś oczywistych rzeczy, no i w sumie co ten aktor na przykład ma wspólnego z tym BHP? No bardzo dużo, no bo na przykład pracuje na wysokości, ale zostawmy ten temat. Interesuje nas coś innego, a mianowicie, czy ja powinienem dzisiaj Państwu otwierać Amerykę przysłowiową, mówiąc i mówić, że stres czy czynniki stresogenne są zaliczane do czynników uciążliwych według przepisów? Przecież to jest oczywiste i wiemy to od lat 70., więc zdrowie psychiczne jest wpisane w system prawny. Światowy, europejski, jakkolwiek. Czy wyjdziemy z definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy, czy z dyrektyw unijnych, czy z rozporządzeń. My dzisiaj jakby, prawda, nie spotkaliśmy się, żeby zdefiniować, że jest coś takiego jak zdrowie psychiczne. Ono jest, ale ono jest też opisane pośrednio i bezpośrednio czym? Mechanizmami prawnymi. No na przykład czynniki stresogenne, które powinny być identyfikowane, szacowane, oceniane, analizowane i wyznaczane w poziomach dopuszczalności, są obowiązkiem służby BHP w teatrze. Koniec. No, więc ja się zajmuję nie tym, co czuje aktor, tylko tym, co on może czuć z powodu nadmiernego oddziaływania czynników stresogennych będących po stronie kogo? Pracodawcy jako organizatora pracy. A ja mam problem, przepraszam za przedłużenie wypowiedzi i zaraz skończę,
Kiedy dzwoni do mnie dyrektor teatru, nie będę mówił jakiego, ale znamienitego, oczywiście wszystkie teatry są znamienite, ale on twierdzi, że jego jest najbardziej znamienity, w związku z powyższym i mi zadaje pytanie 2 lata temu, kiedy weszła dyrektywa o tak zwana work-life balance, prawda, o równowadze tego życia prywatnego, zawodowego, te mechanizmy nowych, elastycznych rozwiązań w kodeksie pracy, o przewidywalności i transparentności pracy i tak dalej, i żebym ja mu ten regulamin dobrze zrobił. No dobrze, no to starałem mu się starannie zrobić ten regulamin, po czym on go dostał i dzwoni do mnie i mówi tak: Panie Mateuszu, a czy my teatr musimy nazywać zakładem pracy? Ja mówię, no nie mamy przepisów branżowych, które mówią, że teatr nie jest zakładem pracy. On mówi, ale to nie przejdzie u mnie, bo oni się nie czują jak pracownicy, bo to nie jest zakład produkcyjny. Dobrze, no to zmieniliśmy, zrobiliśmy taką, że zakład pracy oznacza teatr i potem już w tym regulaminie było cały czas o teatrze na wszelki wypadek. Dobra, kolejne pytanie, przepraszam, ja już naprawdę, bo najlepiej pracować na przykładach. Kolejne pytanie. No dobra, ale czy ja tam muszę o karach porządkowych pisać, bo ja nie mam ochoty nikomu żadnej kary wręczyć, bo jak ja wręczę, to koniec. Ja mówię, no ale kodeks pracy nas zmusza do tego, żebyśmy o tych karach, no nie, my nie mamy wyboru jako pracodawcy. Musimy o tych karach tam napisać. I tak moglibyśmy tą dyskusję toczyć. W końcu ten regulamin wyglądał trochę jak, przepraszam, jak takie amerykańskie wydanie polskiego prawa pracy, czyli taki był o niczym. Ale nieważne. Taki miękki. No przyszła inspekcja, wydała wystąpienie, że tak ten regulamin nie może wyglądać. No i się skończyło. Ale do czego teraz zmierzam? Że na kanwie tego wszystkiego, o czym my dzisiaj rozmawiamy, chcę Państwa przekonać, być może w kolejnej odpowiedzi na jakieś pytanie, że my obecnie żyjemy w takich czasach, że mamy jakieś rozwiązania systemowe, tylko trzeba je co? W ogóle wiedzieć, że one istnieją, je znaleźć. I one są w rozporządzeniach, dyrektywach unijnych, wytycznych jakichś ramowych, dotyczących chociażby porozumienia związanego ze stresem w pracy podpisanego przez partnerów europejskich. Czyli my jakby mechanizmy prawne mamy, a z drugiej strony no system sam w sobie nie może być skopiowany, dlatego że teatr teatrowi nierówny. Jeżeli ja w trakcie tysięcy spotkań z aktorami widziałem grupy podzielone, że artyści siedzieli po lewej stronie, a techniczny zespół po prawej, to chyba nie zbudowali kultury pracy. A widziałem takich, którzy mówią, my szkolenia nie potrzebujemy, przeszkolcie zespoły z backgroundu, dlatego że oni są bardziej przeciążeni niż my jako aktorzy. No to znaczy, że kultura pracy jest zbudowana na własnym podwórku, a nie systemowo, tylko z jakichś mechanizmów i narzędzi prawnych, systemowych, każdych innych. Więc chciałem tylko przypomnieć Państwu, że zdrowie psychiczne jest elementem systemu prawa. Cokolwiek by o tym nie powiedzieć i że każdy z Was może znaleźć odpowiednie dla siebie adekwatne narzędzia prawne, które będą profilaktykę i interwencję wspierać. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. I ja w związku z tym, ciągnąc właśnie ten wątek, że teatr jako miejsce pracy, to Sebastian, jakbyś Ty mógł powiedzieć, jakie procedury albo co wspiera Twój zespół w tym dobrostanie, czy takim poczuciu, że właśnie to jest dobre miejsce pracy? Cieszę się, że zostałem zaproszony i bardzo się cieszę, że będę mógł powiedzieć też o tych praktykach, które wprowadzamy od prawie roku w Wałbrzychu. Dużo z tych rzeczy, które robimy, są bardziej intuicyjne niż prawne. Wynikają z tego, co Pan powiedział na końcu. Teatr jest tak skomplikowanym organizmem, złożonym z tak różnych zespołów, które po prostu mają różne priorytety, że bardzo trudno jest wypracować jakiś taki model, który będzie wszystkim odpowiadał. Ale na pewno wszystkim odpowiada rozmowa. Czyli to jest jak gdyby podstawa. To oczywiście brzmi banalnie, ale w banałach jest często dużo prawdy, ponieważ rozmawiać z tak różnymi podmiotami, osobami jak aktorzy, technicy, administracja, działy gospodarcze, działy literackie, to naprawdę wymaga dużej pracy i dużej jakby elastyczności w myśleniu o tym, jak teatr powinien funkcjonować. Więc pierwszą rzeczą, jaką my wprowadziliśmy, to była rozmowa ze wszystkimi na temat czasu pracy. Znaczy, jak pracować w teatrze, żeby ten czas był zgodny z prawem pracy, ale był efektywny, bo też znowuż każdy zespół pracuje inaczej, w różnych godzinach i to zauważyliśmy
różne godziny dobre są dla zespołu księgowego, a zupełnie inne dla zespołu aktorskiego. I teraz wprowadzić jedną godzinę zapisaną w regulaminie, że wszyscy zaczynamy o tej godzinie, a kończymy o tej, jest po prostu bardzo niedobre, bo po prostu efektywność pracy będzie wynikała, będzie się po prostu rozmijała. Więc zaczęliśmy od takiej rozmowy, który dział, który zespół, o której godzinie może przychodzić i teraz mamy taką sytuację, że zaczynamy od godziny 7, znaczy czas rozpoczęcia pracy jest od godziny 7 do godziny 9, kiedy zaczynają próby aktorzy. I to oczywiście powoduje, że wszystkie końce pracy są też przesunięte, no bo staramy się pracować jednak 8 godzin, przy czym znowuż muszę tutaj powiedzieć o tym, co zauważamy, że bardzo często pracy w teatrze na 8 godzin dziennie po prostu nie ma. I też jak to zrobić, żeby trochę nie udawać tych 8 godzin, więc w ramach tego mamy 45 minut przerwy, która włączona jest w 8 godzin. I to jest tak w środku pracy po to, żeby na tą drugą część ludzie przyszli no trochę wypoczęci, ze świeżą głową. Umożliwiamy im to przez to, że otwarliśmy salę baletową, która może służyć do tego, że tam można siedzieć, ćwiczyć jogę, leżeć, a nawet się przespać, albo po prostu pójść i załatwić różne rzeczy. Więc to też jest jakby dla pracowników bardzo istotne, żeby mieli taką świadomość. I muszę powiedzieć, że na początek to przychodziło ludziom bardzo trudno. To znaczy jakby bardzo trudno ich było przekonać do tego, że skoro ustaliliśmy, że te 45 minut jest, no to wykorzystajmy je. Ale to co, wychodzić, nie wychodzić, tak wszyscy zostawali, a teraz naprawdę ten czas jest wykorzystywany i ja widzę efektywność pracy po tych 45 minutach, że to nie jest już tak już ku dołowi. Ale na koniec powiem o tym, co jest też istotne w tym czasie pracy. Wprowadziliśmy jedną próbę dziennie. Jak Państwo wiedzą, w teatrze pracuje się 2 razy, próby 10, 14, 18, 22, potem próby tysiące różnych prób. My wprowadziliśmy jedną próbę dziennie dla aktorów, oczywiście od wtorku do soboty. Jest to próba, która trwa od godziny 9 do godziny 15. Jak łatwo wyliczyć, jest to 6 godzin. Brakuje 2 godzin i te 2 godziny są czasem na indywidualną pracę aktorów, czyli na to, co aktorzy bardzo często narzekali, że a kiedy my się uczymy tekstu? Czy uczenie tekstu to jest praca nadliczbowa, czy to są godziny, jak to robić? No więc my daliśmy aktorom już 2 godziny czasu na to, żeby oni sobie tego tekstu się nauczyli. Oni mogą zostać w teatrze, mogą zostać raz, mogą wyjść i jak gdyby nie muszą nas o to prosić. Czyli daliśmy taką możliwość, która również spowodowała, że większość aktorów, a już na pewno inspicjentki nasze, odkryły, że są po prostu wieczory, czego w ogóle nie wiedzieli. Znaczy, no, to się tak wszystko zaburzyło, że wieczór to była niedziela pracująca, no to wtedy miało się wrażenie, że coś w ogóle funkcjonuje jeszcze w Wałbrzychu, a tak te wieczory się stały dla wszystkich wolne. I mieliśmy obawy, przede wszystkim jak realizatorzy do tego podejdą, ale realizatorzy te informacje dostają długo przed rozpoczęciem prób. W przypadku naszego teatru jest to tak pół roku do 4 miesięcy przed w ramach pakietu, więc oni też wiedzą, że taka sytuacja istnieje, mogą się do tego przygotować i dzisiaj też od realizatorów słyszymy, że to jest dla nich świetne, bo po prostu mają czas na przygotowanie się takie z próby na próbę, a nie właśnie między godziną 22 a 3, a potem ta 10, a to wszyscy śpią i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest wpisane w historię teatrów, takie nasze przyzwyczajenie, że tak, to świetnie było, no zobaczyliśmy, że można to zmienić, no i czuję, że to równie świetne jest, albo nawet świetniejsze od tego systemu, który zastąpiliśmy. To na podstawie czasów pracy. Bardzo dziękuję. To wspaniałe jest, o czym mówisz. My w Warszawie, nam się to jeszcze wydaje niemożliwe, ale właśnie też rozszczelniamy trochę ten system taki stary, zastały, teatralny. I tu kluczowe wydaje mi się to, co powiedziałeś od początku, czyli dialog, czy rozmowa, jakiś wspólny namysł z zespołem wydaje mi się ważny. I tu, Aniu, ciebie chciałabym poprosić o
opowiedzenie, jak praca nad Orfeuszem, to była praca u nas w teatrze, o twoje doświadczenie i tego właśnie być może właśnie rozszczelniania czy dialogu, czy rozmawiania z zespołem. Dzięki, słychać mnie dobrze? Tak. Super. Dzień dobry i bardzo mi miło też być wśród Was. Dziękuję za głos. Więc tak, ja też Sebastian bardzo dziękuję za to opowiadanie o czasie, dlatego że wydaje mi się, że w kontekście pytania o wypalenie zawodowe czas gra zupełnie kluczową rolę. I ja miałam, jeszcze zanim dojdę do samych prób, do Orfeusza, ja miałam wielkie szczęście w pracy w TR Warszawa i tak się składa, że Ania tu jesteś, ale ja nawet próbowałam przeszczepić pewne praktyki, których doświadczyłam w TR-ze, w innych instytucjach, bo one dotyczyły niesamowitej organizacji produkcji spektaklu i komunikacji. I muszę powiedzieć, że to też dotyczy czasu, bo to jest ogromny zysk czasowy i wytwarza rodzaj takiego spokoju, ale też wzmacnia w moim odczuciu więzi i wspólnotowość, dlatego że jest pewna transparentność w tym, jak produkujemy, jakie są etapy. One są bardzo wyraźne i w momencie, kiedy wszystkim udaje się je uszanować, to ten ostatni okres, który bardzo często jest najgorętszy i jest takim podłożem do najbardziej, powiedzmy, trudnych wydarzeń międzyludzkich czy emocjonalnych i tak dalej, wszystko jest lepiej jakby ogarnięte, antycypowane i tak dalej. I faktycznie ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o pozytywne praktyki, tak z mojej perspektywy też jako osoba gościnna w różnych instytucjach, to jest dla mnie zupełnie kluczowa zmiana. Z drugiej strony prawda jest taka, że ja jako osoba gościnna mogę próbować właśnie implementować pewne praktyki, jak na przykład cotygodniowe spotkania produkcyjne, które bardzo pomagają właśnie w tym procesie, ale jeśli w tym teatrze, do którego przychodzę, na przykład nie ma systemu producenckiego, tylko na przykład na osobie inspicjenckiej spoczywa ciężar właściwie 3 etatów, czyli i produkowania spektaklu, właściwie organizacji, koordynacji różnych działów i bycie inspicjentem, to się staje trudne, więc te wszystkie rzeczy są ze sobą bardzo, bardzo połączone i do przemeblowywania gruntownie na każdym poziomie. Natomiast z mojej perspektywy i to, co ja mogę jako, powiedzmy, osoba liderska, to jest faktycznie zapraszać do dialogu. I przy Orfeuszu udało się coś, czego nie robiłam wcześniej i teraz to robię w sposób systematyczny, to jest kontrakt. Robiłam to w sposób intuicyjny wcześniej, tak luźno, to znaczy zawsze na początku procesu zapraszałam zespół aktorski i realizatorski do takiej rozmowy, gdzie sobie określaliśmy, co jest dla nas ważne, między innymi ten tryb czasowy, czy pracujemy od 10 do 14, 18, 22, czy na przykład 10, 18 z godzinną przerwą, czy jeszcze inne rozwiązania. Jak podchodzimy do telefonów na próbach, do spóźnień, jak się komunikujemy, czy grupa na WhatsAppie jest ok, takie rzeczy. Ale to było takie trochę chaotyczne, trochę intuicyjne. Przy Orfeuszu faktycznie zorganizowaliśmy świadomie, z wyprzedzeniem spotkanie i podeszłam do tego kontraktu taką trochę luźną metodą, bo znałam metody i zaproponowany taki protokół zaproponowany przez Teatr Polski i ekipę, która w Teatrze Polskim w Poznaniu przeprowadziła taką pracę nad tym, czym jest kontrakt i oni przygotowali też dokument, który jest dostępny online i to polecam, bo to jest bardzo ciekawe jako punkt odniesienia. Konsultowałam też zarówno z Weroniką Szczawińską i z Agnieszką Jakimiak ich metody wprowadzania kontraktu i potem zrobiłam rodzaj takiego miksu, a właściwie coś, co było dosyć luźne, to znaczy po prostu usiedliśmy przy jednym stole, bez ekipy technicznej, zaznaczę, do tego doszło trochę później, czyli zespół aktorski i realizatorski, wszyscy byli obecni i przez 3 godziny rozmawialiśmy. Ja robiłam notatki i rozmawialiśmy o trudnych doświadczeniach z przeszłości, bez nazwisk, o różnych rzeczach, które były trudne i których nie chcemy powtarzać i opowiadaliśmy sobie też o dobrych praktykach, o dobrych, pozytywnych zjawiskach zaobserwowanych podczas różnych procesów z przeszłości. To, co było bardzo cenne w moim odczuciu, to było to, że różne piony miały szansę usłyszeć się nawzajem. To znaczy to, że osoby aktorskie usłyszały inspicjentkę, usłyszały też na przykład kompozytorki i nawzajem.
kostiumografka usłyszała też głos aktorów i tak dalej, w tym, co jest trudne. I wchodziliśmy w takie mini szczegóły, które się wydają czasami, wiecie, takim czepianiem się, ale dzięki temu, że właśnie weszliśmy tak w szczegóły, to ten ostatni okres, te 2 tygodnie już w scenografii, kiedy wszystko się trochę spieszy, mieliśmy punkt odniesienia i właściwie była taka jedna sytuacja, kiedy doszło do napięcia, nieważne z kim, między kim a kim, ale jedna ze stron mogła się odwołać do kontraktu i powiedzieć, wiesz co, tu właśnie widzę, że to, co się wydarza między nami, to jest właśnie wchodzenie w cudze kompetencje, czy mogę się odwołać do tego punktu w naszym kontrakcie. I ponieważ to było zobiektywizowane, bo ten kontrakt się stał takim artefaktem na zewnątrz nas, mogliśmy się odnieść w sposób bezpieczny i wiedzieliśmy, że tu jakby nie chodzi o afekt czy jakieś pretensje, które narastają, tylko chcemy zaznaczyć granice, żeby się poczuć dobrze i się skupić po prostu na zadaniu. Też zespół opowiadał o tym, że ten proces pozwolił na to, że tak właściwie dużo rzeczy zostało wyrzuconych i wypowiedzianych i wysłuchanych, czyli ten proces słuchania się nawzajem, że potem nawet jak były jakieś takie trudniejsze momenty czy jakieś napięcia, to łatwiej było je samemu rozładować. Mieliśmy też przy okazji pracy nad Orfeuszem rozmowy, tylko że w podgrupach z techniką albo na polu administracja czy marketing, ja, asystentka, tam różne rzeczy się wydarzały, które się domagały po prostu rozmowy i to były też bardzo pozytywne doświadczenia, bo mogliśmy rozgraniczyć, co dotyczy bardziej instytucji, co dotyczy osób gościnnych, bo to jest też taka szara strefa, wydaje mi się. My jako grupa realizatorów często powodujemy jakiś ferment albo coś dostajemy, co nie jest do końca z naszego tak naprawdę pola, tylko to są odbite rykoszety tego, co się dzieje w instytucji, na przykład od ileś miesięcy. Więc faktycznie przy Orfeuszu doświadczyliśmy takiego bardzo dużego pozytywu tej otwartości tej rozmowy i gotowości. Powstał wtedy dokument właśnie, bo te notatki zredagowałam, wysłałam całemu zespołowi, wszyscy kliknęli, że przeczytali, no i to był taki, nie robiliśmy jakiejś ceremonii podpisywania, no trochę tak luźno to potraktowaliśmy, ale wszyscy faktycznie to zaakceptowali i mają to u siebie i chętnie się dzielimy tym dokumentem, on jest specyficzny dla tego procesu, na przykład tam jest wspomniana praca z lalką, ale można bardzo łatwo go też modyfikować. Bardzo Ci dziękuję. Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, to w ogóle wydało mi się, że słowem klucz jest słowo szacunek wobec siebie nawzajem. To jest jakiś w ogóle klucz, jeśli chodzi o dobrostan psychiczny. Ale też myślałam o pracy zespołowej, o rozmowie, tak jak tutaj już się pojawiała ta rozmowa. I chciałam też Was zapytać, tu też Aniu do Ciebie i Sebastian do Ciebie, jakby takich osób zarządzających, czy doświadczenie jakiegoś takiego demokratyzacji, też zarządzania, czy to jest też jakiś taki element, który z kolei Was wspiera? Tak, ja właśnie chciałam, tak słuchając tych poprzednich wypowiedzi i teraz tego, co powiedziałaś, wydaje mi się, że rozmowa jest takim też kluczowym narzędziem. Ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że jesteśmy w ogóle w takim ciekawym momencie. Ja jak zaczynałam pracę, to jakby jakby zaczynałam w ogóle moją pracę zawodową, no to dominował system hierarchiczny i też taki system, w którym postaci, nie wiem, reżyserów, dyrektorów były bardzo mocno obecne. Wydaje mi się, że też, czy moim doświadczeniem jest to, że razem z moim doświadczeniem zawodowym widziałam, jak to się zmienia. Mam też przyjemność współzarządzania teraz Instytutem Teatralnym z Justyną Czarnotą-Misztal, która jest pedagogzką teatru i takie myślenie niehierarchiczne i budowanie pewnych procesów i procedur też poprzez rozmowę i wspólne wypracowywanie jest takim elementem, który jest nam bardzo, bardzo bliski, ale też z drugiej strony trochę to, o czym Pan mówił, takie trzymanie się jednak procedur i
raczej mam takie poczucie, że staramy się też patrzeć na te uwarunkowania prawne jako naszego sprzymierzeńca, a nie wroga, co wydaje mi się, że było obecne, czy ja to pamiętam jako bardziej obecne u początku mojej drogi zawodowej, że raczej się traktowało te wszystkie uwarunkowania prawne jako coś niewygodnego i takiego, z czym albo trzeba walczyć, albo trzeba poszukiwać jakiejś luki, która pomoże nam to ominąć. A teraz raczej mam takie doświadczenie, że po pierwsze świadomość prawna się bardzo zmienia i ona się zmienia po obu stronach. To znaczy pracownicy i pracowniczki są też bardzo świadome tego, jakby z jakich regulacji prawnych mogą korzystać. Też chciałam podzielić się takim doświadczeniem, które jest naszym doświadczeniem zarządzania z Justyną Instytutem, że zaproponowałyśmy też w przypadku wielu procedur takie wspólne z zespołem wypracowywanie regulaminów. Też takim narzędziem, które stosujemy, są tak zwane mikrozespoły. To są takie mikrozespoły, do których można się dobrowolnie zgłosić i po prostu pracować, czy wypracowywać propozycję, która jest potem przedstawiana osobom kierującym działami i następnie całemu zespołowi. I w taki sposób udało nam się wypracować czy jakby powiedzmy pracujemy nad takimi większymi zmianami, jak na przykład regulamin organizacyjny, ale też nad takimi mniejszymi, bardzo konkretnymi działaniami, jak na przykład uregulowanie kwestii związanych ze sprzętem służbowym, która może się wydawać jakaś taka banalna, ale okazało się, że budziła sporo napięć, bo frustracji po stronie osób odpowiedzialnych za sprzęt, bo sprzęt wracał niekompletny, a z drugiej strony jakby takich oczekiwań też wiadomo osób, że potem dostają, nie wiem, laptopa, który jest w dobrym stanie, a nie jest na przykład poobklejany przez kogoś innego. Wiem, że to są takie rzeczy, które wydają się banalne, ale one naprawdę potrafią w instytucji bardzo wpłynąć na komfort pracy, na relacje między osobami. I też chciałam zwrócić uwagę na ten proces, bo te procesy często nie są łatwe i one wymagają czasu. I ten czas też jest tym, co zdarza się, że budzi jakieś frustracje, bo nagle się okazuje, że jak zaczynamy brać też współodpowiedzialność zespołową za to, że wszyscy jesteśmy w tym procesie i musimy coś wypracować i doprowadzić też do takiego finału, to się okazuje, że to bywa trudne, że właśnie potrzebne są negocjacje w pewnych zagadnieniach i rzeczywiście jest to wymagające, ale też pokazuje, że takie niehierarchiczne podejście, że ktoś po prostu przychodzi, kładzie na stole i mówi: słuchajcie, to jest taka propozycja, teraz będziemy pracować tak i tak, co jest bardzo łatwe, ale nagle się okazuje, jak się wprowadza ten system takiego procesualnego wypracowywania wspólnego pewnych zasad, że po prostu my też jesteśmy wszyscy w takim procesie, że nagle się okazuje, że nie każdy jest gotowy na to. Że jak to się przeciąga i trwa, to bywa, że osoby zaczynają mówić: nie, to po prostu już jakby powiedzcie, jak to ma być. A to właśnie nie o to chodzi. To ja tutaj mam taki mikrofon z krzesła. Ja bym do tego, co powiedziałaś o szacunku, jeszcze dodał to, że ja uważam, że instytucja teatru, oprócz tego, że zadaniem jest przede wszystkim tworzenie sztuki, to jest też dawanie poczucia bezpieczeństwa ludziom, którzy tam pracują. I dla mnie bardzo ważne jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo 70 osób, które ze mną pracują. A to bezpieczeństwo jest możliwe wtedy, kiedy oni się po prostu najprościej, jak tylko można powiedzieć, czują dobrze w tym zespole. A dobrze czują się wtedy, kiedy wiedzą, co w tym zespole się dzieje. Na każdym poziomie. To znaczy zespół artystyczny wie, kto robi scenografię
i kto robi kostiumy i wiedzą, gdzie są te miejsca i znają te osoby. Wszyscy wiedzą, gdzie są księgowe. Wiemy, kto zajmuje się komunikacją w naszym zespole. Temu służą spotkania, które średnio 2 razy do roku z całym zespołem robimy, gdzie jeżeli są nowe osoby, to je przedstawiamy, ale wcześniej te nowe osoby są po prostu przez nas też odprowadzane po teatrze. Dbamy też o to, żeby, no to jest też bardzo ważny element w teatrze, żeby realizatorzy, realizatorki, zespoły realizacyjne, które przychodzą, też znały wszystkie osoby w teatrze, żeby można było zobaczyć, że ten proces dotyczy wszystkich, to znaczy to nie jest tak, że jakaś grupa ma jakieś zadania, a jest grupa, która tych zadań na przykład nie ma i jest z nich jakoś zwolniona, więc też bardzo nam zależy, żeby zespoły realizacyjne znały całą strukturę teatru, żeby wiedziały, gdzie pójść, jeżeli chcą coś załatwić, a nie żeby ustawiały się w kolejce do mnie albo do mojego zastępcy i to załatwia. Więc wydaje mi się, że to jest też jakby bardzo, bardzo ważne w pracy z zespołami. Uważam też, że istotną jest rozmowa, ale to ma być też taka rozmowa, która nie polega na tym, że ona ma jakąś tezę i to jest rozmowa, którą ja prowadzę po to, żeby coś swojego uzyskać, ale też taka rozmowa, która może trochę działa na moją niekorzyść, ale czuję, że na przykład będzie działać na korzyść zespołu. I moim ogromną radością jest to, że ja namówiłem mój zespół techniczny do tego, żeby założyli drugie związki. Bo no tak jak pan mówił, oczywiście zespół aktorski ma swoje związki, ale jakoś w pewnym momencie nie nastąpiło to porozumienie, więc ja po prostu tak chodziłem i namolnie ich namawiałem, żeby jeżeli czują się w jakiś sposób wykluczeni, to żeby nie budowali na tym frustracji, tylko po prostu obrócili to w coś pozytywnego i mają teraz swoje związki, jak gdyby chociażby na tym poziomie również istnieje równowaga, to znaczy związkowo oni też decydują, wypowiadają się, więc też chyba ważne jest to, żeby zobaczyć, że te potrzeby są różne i nie należy wszystkiego równać, tylko tak naprawdę utrzymywać w tych potrzebach, realizować je i znajdować te jak najlepsze punkty, które spajają, a one zawsze spajają, tak jak powiedziałaś, na szacunku, na poczuciu bezpieczeństwa, na poczuciu sensu, na zadowoleniu, na satysfakcji, na radości, na tym, że naprawdę skoro tyle czasu z sobą spędzamy, zróbmy wszystko, wszyscy, żeby to był dobry czas. Ja bym dodała jedną rzecz, może nie jedną, ale trochę z takiej, bo myślałam sobie, że też może dla Państwa to będzie ciekawe po prostu usłyszeć o takim konkrecie, jakby co dokładnie udało nam się wprowadzić, czy jaki rodzaj w ogóle takiego sposobu pracy, który zaproponowałyśmy i próbujemy go praktykować od roku w Instytucie. O tych mikrozespołach już wspomniałam, jako o takim narzędziu właśnie włączania tych osób, które chcą albo czują, że na przykład jakiś temat konkretny jest dla nich interesujący. Na te najbliższe pół roku mamy zaplanowany proces wypracowywania zasad etyki. I to jest właściwie taki proces, który trochę wyszedł od części zespołu, ale wyszedł od takiej strony potrzeby wypracowywania zasad z osobami współpracującymi lub zasad, które będą udostępnione też publiczności, która przychodzi do Instytutu na różnego rodzaju wydarzenia. I bezpośrednio takim impulsem w ogóle do tej rozmowy był po prostu pewien incydent, który się wydarzył podczas jednego z wydarzeń, kiedy przyszła osoba, która zachowywała się agresywnie i część osób odpowiedzialnych za to wydarzenie poczuła, że nie ma za bardzo narzędzi, czy takiego narzędzia, do którego mogłoby się odwołać. I my trochę idąc za tym impulsem zaproponowałyśmy, żeby
ta praca miała jakby taki dwutorowy charakter, to znaczy, żeby z jednej strony wypracować zasady, które upublicznimy i które też będą dotyczyć osób, które współpracują z Instytutem, ale będą też dla nas wewnętrznie takimi spisanymi zasadami, którymi się możemy kierować. I chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że regularnie spotykamy się z osobami kierującymi działami co 2 tygodnie, ale nie są to spotkania, które są poświęcone bieżącym sprawom, tylko każde spotkanie ma temat, który jest takim tematem bardziej z poziomu instytucji, który staramy się właśnie jakoś wspólnie wypracować i o nim rozmawiać. Albo na przykład rozmawiamy o jakichś dokumentach formalnych, które mają zostać wprowadzone w instytucji i chcemy, żeby też osoby kierujące miały o nich wiedzę i żeby potem tą wiedzę mogły przekazywać do swoich działów i do swoich zespołów. Tak, to tylko ja też powiem kilka konkretnych rzeczy, które my robimy. Po pierwsze, jak powiedziałem, jest wprowadzony pakiet dla realizatorów, realizatorzy dostają na pół roku wcześniej, tam jest zapisany budżet spektaklu, tam jest zapisany harmonogram pracy. Realizatorzy wiedzą, że w 2. tygodniu prób muszą oddać projekty scenografii. Odbiór jest ze wszystkimi pracownikami działów produkcji, którzy będą to produkować. Wiadomo, jaki jest system prób generalnych. Również zespoły realizacyjne dzielą budżet spektaklu, to znaczy oni dostają pełen budżet i ja w niego nie wnikam, to znaczy ja dostaję podział już zgodnie z tym, jak realizatorzy chcą, co powoduje, że nie ma żadnych napięć finansowych, to znaczy nie ma takiego przeciągania, że każdy chce jakoś coś swojego ugrać. 2 razy w tygodniu mamy takie spotkania kierownicze i funkcyjne dotyczące tego, co się dzieje w zespole i w tym, co mamy do zrobienia i mamy zatrudnionego pełnomocnika dyrektora do spraw przeciwdziałania zachowaniom przemocowym, który jest konkretną osobą z imienia, nazwiska, z telefonu, wiadomo kiedy jest, jak można się z nim kontaktować. Jesteśmy po 2 mediacjach, czyli jak gdyby ten proces już uruchomiony jest, cały czas namawiamy wszystkich naszych pracowników do tego, żeby jeżeli jest problem, kontaktowali się z pełnomocnikiem. To jeżeli Państwo pozwolą, bo tutaj ja nie chcę być adwokatem diabła, tylko po prostu środowisko doborowe, w którym tutaj jestem, mówię o tych dobrych praktykach. Ja z kolei codziennie otrzymuję, chciałem powiedzieć dziesiątki skarg na mobbing, które muszę rozwiązywać jako rzecznik zaufania zewnętrznej instytucji kultury, na przemoc, zachowania inne niepożądane, dyskryminacje. Występuje w sprawach przedsądowych, biegłego sądowego, tak mogę opowiadać tę historię. I teraz tak, chciałbym Państwa skonfrontować te dobre praktyki z tym, jak nam się świat teatru zmienia na naszych oczach. Czyli krótko mówiąc, tu jestem pod wrażeniem tego, o czym mówi pan dyrektor, bo w zasadzie to jest to, co ja doświadczam od przynajmniej 7 lat współpracy z instytucjami kultury. To znaczy, wszyscy jesteśmy osadzeni w jakimś systemie prawnym. Z tego systemu wybieramy sobie definicje, które już są, no bo przecież nie będziemy musieli zdefiniować w kodeksie etyki pewnie u pana w teatrze, czym jest szacunek, no bo już 2 akty prawne, kodeks cywilny i kodeks pracy nam mówią, czym są zasady współżycia społecznego, no to chyba, że chcemy na nowo je zdefiniować, ale byłoby to zupełnie bezprzedmiotowe. Wiemy, czym są czynniki stresogenne, o których mówiłem, i pochodne po stronie czasu pracy, pory nocnej, no bo już nam to zdefiniowano w 1976 roku, no to dlaczego mamy to definiować w 2025? I ja nie mówię, że one nam się nie zmieniają historycznie, te czynniki stresogenne, ale to, o czym mówił Maciej, to, o czym Państwo mówią, mamy już jakieś definicje legalne i tak dalej i z tego zbioru tych wszystkich przepisów wybieramy te, które konsultujemy w środowisku i wyznaczamy poziomy akceptowalności danego dokumentu, procedury, zgadza się. I teraz tak, dlaczego warto to zrobić? Dlatego, że przynajmniej moje doświadczenia wskazują po wielu latach szkoleń i tego, że jednak program Praca od kulis był pochodną skarg na mobbing. Inspekcja pracy nie wybrała sobie teatru, bo szukała na mapie, gdzie by tu przyjść. Nie, to był poważny program i w dodatku te skargi, jakbym je Państwu dzisiaj wyświetlił, mielibyśmy czas do wieczora, to byście sobie nie zdawali sprawy z tego, jak jedne były nadinterpretowane, jak to ze zjawiskami mobbingu bywa. Teraz będziemy mieli nowelizację tej definicji na całe szczęście.
Jest już projekt, natomiast a propos właśnie definicji legalnych i tak dalej, ale jakie inne były zasadne? Tak samo dlaczego ja zarabiam 10, a kolega 20 tysięcy na tym samym stanowisku? Dlaczego ja dostaję rolę główną, bo mnie lubi dyrektor, a dlaczego ja jej nie dostaję? A dlaczego sąd rejonowy dla miasta, akurat Nowa Huta dla miasta Krakowa, napisał w słynnym swoim wyroku przełomowym i nie był jedyny w Polsce, że teatr nie jest zakładem pracy. Dlatego przewrotnie wracam do mojej pierwszej wypowiedzi. Wiecie, co napisał? Że jest świątynią sztuki. No to napiszmy w kodeksie pracy, że wyłączamy teatry z definicji obowiązków i uprawnień pracowniczych, tylko to będzie definicja świątyni sztuki, gdzie wszyscy będą pracować na elastycznych zasadach. I to, o czym pan dyrektor mówi, jedyne ograniczenia prawne, jakie macie z poziomu pracodawców, to są kwestie czasu pracy, które różnicują kodeks pracy od waszych branżowych przepisów. I świetnie, że my to możemy w ramach legalności, znaczy legalnych zasad sobie ustalić, wynegocjować, rozmawiać z partnerami, społecznymi związkami zawodowymi, ale ja mam inny pomysł, ponieważ zatarte są czasami granice, znaczy dopełnienie tych dobrych praktyk. Patrząc na to tak, żeby komfortowo zadbać o tą właśnie pracę i bezpieczeństwo zespołów. Przypominam też tak na marginesie, że pracodawca też powinien dbać o swój komfort zdrowia psychicznego, a nie tylko o swoich pracowników. Ale to już na marginesie. Bo on jest jeden, a ich jest wielu, jest trochę bardziej obciążony, ale do czego zmierzam, ta grupa zarządzana? Drodzy Państwo, tak jakby zmierzając do brzegu. Kwestia wypracowania na zasadach prawa, różnicowania, czym jest praca, a czym jest sztuka. Zgadza się? Nie potrzebuję potwierdzenia. Bo co się okazało, że zatarte są te granice. Aktor czasami nie wie, kiedy jest w roli kogo? Pracownika tego, o którym mowa gdzie? W kodeksie pracy, bo nie mamy innej definicji. A kiedy to już jest co? Świątynia sztuki. I czy jak mu powiedzą o 23:00 ty wpadnij, bo się coś dzieje, to jest już praca dla świątyni sztuki, gdzie sąd powiedział, że standardy dla niej są jakie? Społeczne jakie? Bardziej wymagające i takie, no bo przecież to widz, bo nie może być konfliktów, mobbingu, no bo przecież jak to się wszystko rozejdzie po całym kraju, zresztą rozchodzi się w waszych instytucjach, media lubią te tematy, więc tak, macie Państwo misję, a nie pracę, nie, w sumie, ale jednocześnie jesteście, no mówię tak grupowo, pracownikami. Jak to pogodzić? No tak, jak pan dyrektor mówi, to znaczy wybrać z systemu, nie zmieniać go, bo my nie zmienimy systemu, to co jest na naszym podwórku, jakie możliwe do zrealizowania w dialogu społecznym. Bo da się, bo system nam daje takie gwarancje. Kodeks pracy nie rozstrzyga zero-jedynkowo. On nam daje co? Bardzo dużo nowych od 2023 roku mechanizmów. Dlaczego? Bo budowano to prawo nie tak jak kiedyś. Kiedyś mieliśmy jeden system prawa, nie będę mówił jaki. Mieliśmy jeden system edukacji. Byłem na jednym ze szkoleniu, na jednym ze szkoleń w ramach kampanii, mogę jeszcze tak chwilkę, praca od kulis. Przyszedł do mnie po szkoleniu o przeciwdziałaniu mobbingowi, o tym jak zadbać o granice, o tym jak wyznaczać granice mówiliśmy, te prawne i te ludzkie, te emocjonalne, jak je wyznaczać. James Coleman, Marshall Rosenberg, znane Państwa nazwiska, jak teatr ma podejść do tego, żeby pogodzić sztukę z pracą i wyznaczyć, umówić się na te granice, bo jak ich nie wyznaczymy, to nam się to będzie co? Jak ja się umówię na umowę społeczną pod tytułem przyjdź jutro o 7:00, jak ktoś przyjdzie o 9:00, bo mi powie, że jest wielkim artystą, no to się źle umówiliśmy. Znaczy, no, dla przykładu, a jeszcze naruszył przepisy prawa pracy. Dobra, więc wracając do tego tematu. Przyszedł aktor, na którym ja się wychowywałem jako dziecko, już emerytalny, taki wieku. Znaczy jak wychowywałem, w sensie nie jestem aktorem, ale widziałem jak byłem dzieckiem, że on już jest gwiazdą w Polsce. I on mówi, ale po co wy to wszystko mówicie? Przecież całe życie teatr się opierał na przemocy, jest w przemocy i będzie w przemocy, bo aktor od początku swojego kształcenia musi co? Cierpieć. No, tylko on to nazwał inaczej, czyli musi przejść szkołę życia. Czyli i przychodzi, ponieważ mieliśmy jeszcze zajęcia ze studentami szkół artystycznych, przychodzi do mnie student i mówi, wie pan co, tak słucham o tym mobbingu, przemocy, ja wiem, że studenci są nieobjęci tymi przepisami, no ale tutaj my też przyszliśmy jako audytorium, żeby posłuchać trochę. Czy to jest możliwe, że wykładowca we mnie rzuca krzesłem? Ja mówię, nie wiem, czy to jest element edukacyjny, czy to jest element przemocowy. Na końcu, ostatnia minuta. Co ja Państwu polecam?
Jest taki zbiór zasad, który pięknie wywodzi się z prawa międzynarodowego, europejskiego i jeszcze pięknie może być dopasowany do państwa potrzeb. Nazywa się norma ISO 45003. Podpowiadam. Ponieważ nie musicie państwo mieć normy 45001, która jakby uzupełnia formalnie, zobaczcie sobie, jak pięknie możemy zadbać o dobrostan od rekrutacji, od onboardingu, od polityk DEI typu różnorodność, od inkluzywności, przez politykę awansów, szkoleń, rozwojów, elastyczności umów czasu pracy, po exit interview, gdzie się dowiemy, drogi aktorze, a dlaczego nas porzucasz? No przynajmniej będziemy mieli wiedzę jako dyrektor, czy nie przypadkiem przyczyny nie są po naszej, co? Stronie, czyli rozwój pracownika od początku do końca. ISO 45003 znajdziecie każdą wytyczną dla dokumentu prawnego, który opisuje nam co? Dbanie o dobrostan. No właśnie. To jest moje podsumowanie. I ja myślę, że to, że my się śmiejemy dzisiaj z tych właśnie kwestii rzucania krzesłami i tak dalej, bo jesteśmy już na innym etapie. Myślę, że jesteśmy tutaj dowodem na to, że różne procedury są naszymi sprzymierzeńcami. Też myślę o związkach zawodowych, które potocznie mówiło się jeszcze 10 lat temu, że to zmora, a my jesteśmy chyba przykładami osób, które mówią o tym, że związki zawodowe są bardzo ważną grupą zaangażowanych pracowników, którzy mogą rzeczywiście realnie pomóc w wypracowywaniu dobrych technik. Więc myślę, że tutaj jakby właśnie myśląc o tym, że rzeczywiście prawo i te przepisy mogą być naprawdę przy świadomym dyrektorze, dyrektorce naprawdę bardzo wspierające. A ja chciałabym jeszcze trochę nawiązać do początku naszego dnia dzisiaj. Było dużo mowy o pracy z grupami odbiorców i o takim zaopiekowaniu właśnie zdrowia psychicznego. I tu bym chciała włączyć, Aniu, ciebie jeszcze raz jakby do naszej rozmowy, bo zresztą akurat TR Warszawa tutaj, Lucyna, bardzo ci dziękuję, że przywołałaś. Chodziło o Kiedy stopnieje śnieg, w spektaklu, w którym jest bohaterka popełnia samobójstwo, więc tu jakby jako trudny temat. Aniu, u ciebie w Orfeuszu jest temat żałoby i to jest coś, co jakby jest jakąś, myślę, nowością w naszym środowisku teatralnym, że rzeczywiście myślimy nie tylko o odbiorcach sztuki, o tych treściach wrażliwych czy trudnych, ale też myślimy o naszych zespołach, że coś może być trudne. Jakbyś ty, Ania, mogła podzielić jakby swoją praktyką taką właśnie lidera procesu twórczego. Tak, spróbuję, ale faktycznie tak dodam, że ja też mam poczucie, że jesteśmy zupełnie w innym miejscu i na szczęście już coraz mniej mam wrażenie, że trzeba przekonywać, że teatr nie jest świątynią sztuki, tylko miejscem pracy. Jestem za to bardzo wdzięczna. Jeśli chodzi o te procesy, no faktycznie kiedy zapraszam zespoły do takich spektakli o trudnej tematyce, zazwyczaj podkreślam po pierwsze to, że pracujemy na bardzo wyraźnej strukturze, no bo przy takich spektaklach ja tak zazwyczaj pracuję, że scenariusze powstają w trakcie pracy, często bazują na improwizacjach, mimo tego pracujemy na strukturze, która jest bardzo klarownie wymyślona wcześniej i na fikcji. Co prawda ta fikcja często jest inspirowana jakimiś wydarzeniami z życia osób, które piszą, czy to ja, czy to dramaturg, których zapraszam do współpracy i potem aktorzy wchodząc w improwizację, wchodzą w jakiś obszar tematyczny, jakieś sytuacje międzyludzkie, wyobrażeniowe i tak dalej i siłą rzeczy dzielą się między słowami trochę tym, kim są i co ich spotkało na ich drodze. Na przykład w kontekście żałoby. To jest taki przykład, no wyraźnie widać było w naszym zespole na przykład taki podział między tymi, którzy są bardzo doświadczeni żałobą, czy to strata bliskiej osoby w sensie śmierci, czy inny rodzaj straty, a tymi, które mają poczucie, że
Jeszcze nigdy taka potężna strata, która zmiata z planszy, nie nastąpiła w ich życiu. Ale to nie miało znaczenia. To znaczy ja bardzo często nalegam na tym, że nie oczekuję od ludzi i też od realizatorów, realizatorek, żeby się dzielili swoimi biografiami i konkretnymi opowieściami z życia. Wydaje mi się to dosyć mocno chroniące, dlatego że teatr w sumie właśnie ma tę siłę fikcji i tego, że my tak naprawdę jesteśmy zlepkiem bardzo wielu różnych historii, ludzi, którzy nas otaczają, też filmów, które oglądamy, książek, które czytamy i tak dalej. I to jest taka strefa, w której my właściwie wybieramy naszą wolność w tym dzieleniu się. Natomiast potem, kiedy już próbujemy jakieś sceny i te sceny na przykład są trudne, no to co też pojawiło się w tym kontrakcie, to jest to, że bardzo ważne jest to, żeby zgłaszać, jak się czujemy. Jeśli ktoś przychodzi i dlatego, że czegoś doświadcza albo ma jakąś kondycję fizyczną, bo ja uważam, że ciało jest też bardzo ważnym czynnikiem w tej pracy w teatrze, to znaczy jak się czujemy, co się dzieje z naszym zdrowiem, co się dzieje ze zdrowiem, czy w ogóle naszych bliskich, jeśli akurat jesteśmy opiekunami, czy to dzieci, czy osób starszych, osób partnerskich i tak dalej. O tym wszystkim dużo rozmawialiśmy i ja zawsze daję takie wyraźne zielone światło na to, żeby dane osoby zgłaszały i nigdy nikt nie nadużywa tego zielonego światła. To nie jest tak, że w związku z tym dzieje się coś takiego, że tak jak w szkole wszyscy idą do pielęgniarki. Nie wiem, czy to mieliście w szkole, ja we francuskiej szkole mieliśmy coś takiego, że jak nas nudziła lekcja, to chodziliśmy po cukier do sali pielęgniarki. No tutaj nigdy nie ma czegoś takiego. Oczywiście ludzie są bardzo zaangażowani w pracę. W ogóle podstawowy punkt kontraktu to jest zakładamy, że wszyscy startujemy z dobrej woli. To założenie dobrej woli jest jakimś fundamentem tej pracy i tego paktu zaufania. Ja bym do szacunku dała zaufanie. Uważam, że w ogóle radykalne zaufanie co do tego, że każdy chce wykonywać swoją pracę najlepiej, jak to jest możliwe, jest czymś niesamowicie budującym. I zdarzało się, że faktycznie ktoś przychodził i mówił, nie dam rady dzisiaj, albo czy możemy tę improwizację przełożyć na inny dzień, bo czuję, że tego nie udźwignę, albo że jest mi ciężko. Zdarzało się, że ktoś mówił, ten proces nagle zaczął być dla mnie kosztowny i czuję, że potrzebuję terapii i pytaniem jest dla mnie, czy teatr może to pokryć. I ja wtedy miałam, to mi się zdarzyło raz i wtedy miałam zagwozdkę, że no w naszym budżecie nie zostało to uwzględnione i może powinno. Może przy takiej pracy nad trudnym tematem powinno się w momencie ustalania ram budżetowych sobie zadać to pytanie, czy to jest taki case, który wymaga superwizji i no w budżecie właśnie takiego, bo mieliśmy w budżecie na przykład warsztaty dotyczące żałoby z Anią Frączak z Instytutu Dobrej Śmierci, które były bardzo rozwijające, ale też bardzo wspierające. I jasne było to, że każdy mógł się zgłosić do Ani w trakcie tego procesu i dostać wsparcie, no ale to nie była oficjalna współpraca na zasadzie właśnie no, rozmowy terapeutyczne albo konsultacje. Więc to jest dla mnie ciekawe pytanie, na które nie mam odpowiedzi, bo jeszcze nigdy systemowo niczego takiego nie proponowałam. No właśnie, myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. My tu jeszcze wrócę do spektaklu Kasi Minkowskiej, Kiedy stopnieje śnieg. W tym procesie, ponieważ było wiadomo, że on będzie bardzo dotykał delikatnych kwestii, dużo mamy doświadczeń takich kryzysów suicydalnych. W związku z tym w tym procesie mieliśmy taką opiekę terapeutyczną, po prostu zakontraktowaną w trakcie procesu i zespół realizatorski korzystał z tej pomocy. Rzeczywiście nie jest, to jest do wyważenia i myślę, że to jest jakoś do szerszej rozmowy, czy to powinno być zakontraktowane, czy to jest tylko właśnie kwestia naszego tutaj już zarządczego odpowiedzialności, jakiejś takiej bycia blisko. Ja tu sobie zapisałam takiego rozpoznawania znaków ostrzegawczych. I ponieważ chciałabym też oddać Państwu głos, to jeszcze tylko jedną rzecz tu, Aniu, Ciebie bym poprosiła, bo Instytut Teatralny robi teraz bardzo dużo rzeczy dla nas, osób zarządzających, żebyśmy mogli lepiej prowadzić nasze zespoły bardziej świadomie. Jakbyś mogła opowiedzieć o tym, co proponujecie?
Dzięki. Jeszcze dorzucę do tych budżetów, bo przed przerwą też zostałam wywołana i udało mi się to usłyszeć, bo oczywiście Instytut Teatralny nie jest teatrem, więc z częścią tej opowieści o tyle nie mogę się zidentyfikować, że my jednak pracujemy w takich godzinach raczej standardowych, chyba że ktoś ma zadaniowy czas pracy, ale też nie jesteśmy instytucją taką urzędową, w której się pracuje od 8 do 16 na szczęście. Natomiast prowadzimy sporo programów grantowych i konkursów, które pewnie Państwo znacie. W części tych programów, jak na przykład Lato w Teatrze, wiem, że jest możliwe pokrywanie takich kosztów jak superwizje. Chyba w większości konkursów można wpisywać na pewno ewaluacje. Myślę, że też ta kultura, którą przez wiele lat wprowadzał dział pedagogiki i teatru, który w Instytucie funkcjonuje. Justyna była przez wiele lat kierowniczką tego działu. Aniu, ty też miałaś okazję ten zespół prowadzić i myślę, że tutaj są takie po prostu dobre praktyki, które ten dział wprowadzał, właśnie dotyczące ewaluacji, pracy z zespołami. I te wszystkie koszty zawsze były uwzględniane jako koszty kwalifikowane. My też z Justyną mamy taką, czy staramy się i chcemy też wprowadzać taką praktykę przyglądania się raz do roku i regulaminom, i właśnie kwalifikacji kosztów, bo myślę, że powinniśmy też po prostu reagować na bieżąco na potrzeby, które są ze strony środowiska. Ja też mam takie doświadczenie z poprzedniej instytucji, w której pracowałam, Warszawskie Obserwatorium Kultury, w którym rozwijałam między innymi taki projekt badawczy dotyczący sytuacji osób artystycznych będących rodzicami i tam też się pojawiał właśnie ten wątek związany w ogóle z możliwością na przykład pokrywania kosztów opieki nad dziećmi osób artystycznych. Natomiast jeśli chodzi o ten program skierowany do osób zarządzających, to pomysł, żeby w ogóle zaopiekować tą część środowiska teatralnego, osób, które zarządzają teatrami, ale też osób, które chcą zarządzać teatrami. To był właściwie taki pomysł, który się też narodził po rozmowie na temat raportu, który zespół profesor Ilczuk przygotował i na początku zeszłego roku miał swoją prezentację w Instytucie. I jakoś rozmawiałyśmy z Justyną, że też czujemy, że ta sytuacja związana z konkursami na dyrektorów, ale też z kompetencjami, same to czułyśmy, obejmując stanowiska dyrektorskie, że jest potrzebny taki rodzaj wsparcia. I stąd ten pomysł na program wspierający kompetencje mediacyjne, bo dla osób dyrektorskich, które zaczęły zarządzać nowymi zespołami, bo to niekoniecznie musieli być dyrektorzy i dyrektorki, czy niekoniecznie muszą być, bo ten program, ta pierwsza edycja tego programu trwa, którzy pierwszy raz zostają dyrektorami, czy pierwszy raz zaczynają zarządzać instytucjami, ale na przykład mogli zmienić instytucję, którą zarządzają. I wchodzą do nowych zespołów i jakby czułyśmy, że tego typu kompetencje właśnie, żeby się lepiej komunikować, lepiej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi, często z sytuacjami, które narastały przez lata. I bywa, że nowe osoby zarządzające trochę rykoszetem dostają to po prostu po przyjściu czy po objęciu dyrekcji. Drugi taki program, który teraz startuje, to jest taki checkpoint dyrektorski i to będzie taki program o współpracy dla osób zarządzających, po to, żeby porozmawiać, czy dać w ogóle im szansę w takiej formule wykładowo-warsztatowej, szansę na rozmowę o różnego rodzaju współpracach, z którymi osoby zarządzające mają do czynienia, czyli współpracy i z zespołami, i komunikacją, ale też współpracy z organizatorami, czy związkami zawodowymi, o których tu już była mowa.
I też jeszcze chciałam powiedzieć o jednym programie, który też jest bardzo, bardzo ważny, bo też staramy się jakoś zmapować środowiska, które w tym momencie wydaje nam się, że warto wesprzeć i takim środowiskiem są osoby producenckie, bo jest to też nowy zawód w teatrach i osoby, które w teatrach, ale też w organizacjach, które produkują spektakle i jest to według raportu, który zrealizowaliśmy, taki zawód, który no, ma bardzo duży potencjał do wypalenia zawodowego, do właśnie dużego poziomu stresu i najpierw zrobiliśmy taki pilotaż w zeszłym roku, który opierał się głównie na tym, żeby osoby producenckie po pierwsze się spotkały, a po drugie, żeby właśnie mogły też aplikować o superwizję, bo z raportu wynikało, że to jest też jeden z takich elementów, który jest bardzo akurat osobom wykonującym ten zawód bardzo potrzebne. I w tym roku też będziemy kontynuować te działania też z takim naciskiem na spojrzenie w ogóle międzynarodowe na zawód producenta i producentki. Super, dziękuję bardzo. To nie wiem, czy panowie chcecie jeszcze coś, czy oddamy... Jeżeli mogę, tylko takie krótkie podsumowanie. Bo Takie ja znam krótkie, takiego dobrze? reżysera, który jak ma zły dzień, a codziennie ma zły dzień, to on krzyczy na zespół. I wiecie co państwo, po roku doszliśmy do wniosku, że a propos właśnie tych wewnętrznych regulacji, procedur, kodeksów i innych rzeczy, chyba czas na to, aby przestać pisać skargi na mobbing, bo za dużo instytucji się tym musi zajmować łącznie z sądem, tylko żeby sobie ustalili wreszcie, czy ten zespół, ten krzyk co? Akceptuje i toleruje. To jest wyznaczenie granic, o których mówi Marshall Rosenberg, James Coleman i wszyscy wielcy tego świata. W związku z powyższym było spotkanie mediacyjne i konfrontacyjne a propos dobrych praktyk. To też jest dobra praktyka. No może krzyk nie jest dobrą, ale zespół powiedział, on ma takie środki czego? Wyrazu artystycznego, które nas motywują. No i skończyły się skargi na mobbing, bo ustalili coś, co tutaj państwo nazywacie kontraktem. Ja jestem daleko od ustalenia kontraktu, bo mi się to kojarzy z amerykańskim prawem. Kontrakty to jest taka rzecz trochę w Polsce nienazwana, zostawiam jakby to od strony formalnej. Czyli krótko mówiąc, mamy metody, mamy instrukcje, mamy mechanizmy prawne i jeszcze możemy się dogadać, czy na siebie krzyczeć możemy, jeżeli komuś to odpowiada. Ja z tym problemu od strony prawnej nie mam, jeżeli druga strona na to daje co? Zgodę, bo to jest co? Oświadczenie woli złożone, tak jak we wszystkich innych sytuacjach konfliktowych. Natomiast jeżeli ktoś stosuje przemoc, a drugi ją tak identyfikuje, no to powinniśmy doprowadzić do tego, aby co? Tej przemocy nie było. Czyli to jest rodzaj kontraktu i umowy, jak tu państwo mówiliście, społecznej, no tylko na końcu, przysięgam, że to już ostatnia moja wypowiedź i podsumowanie, kiedy my ustalamy pewne zasady na granicach i oparte o zasady prawa, które nam to gdzieś definiują i to jeszcze teatr, mówię teatrowi nierówny, bo każdy jest taki sam, ale nawet ma inną misję, bo sceniczną czy artystyczną, to teraz, drodzy państwo, no tu trzeba zachować moim zdaniem pewną konsekwencję. To znaczy, jeżeli dopuszczamy elastyczny czas pracy, no nie może być tak, że Kowalski to on jest moim kumplem, to będzie przychodził elastycznie, a Nowak będzie o 7:00 w pracy, bo on już moim kumplem nie jest. Ja rozumiem, że kiedy tu państwo mówicie o dobrych praktykach, to wszystko, o czym mówimy, jest po to, żeby dbać o obopólne, akceptowalne warunki współpracy. I tylko o to chodzi. Powtarzam jeszcze raz, norma ISO 45003 podaje państwu pełen katalog, jak nawet można na siebie w cudzysłowie krzyczeć, ale nie tak, żeby sobie wyrządzać co? Szkodę. Dobra. To są dwa zupełnie różne tematy. Bo to, że małżeństwa się kłócą, to nie oznacza, że się rozwodzą. Dobrze, to tutaj już kropka, bo mamy tu taki kontrakt, że też publiczność może coś powiedzieć, więc sprawdzam, czy jest jakieś pytanie, komentarz. Zapraszam. Dzień dobry, Barbara Mateja, jestem scenografką, ale też pedagogzką, edukatorką muzealną, terapeutką zajęciową i tak dalej. Nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że wyżyć się z tego nie da. I tutaj mam pytanie o dobre praktyki, jakie możecie państwo zaproponować teatrom w traktowaniu freelancerów.
Mogłabym godzinami opowiadać o tym, jakie wielkie instytucje mi nie zapłaciły i jak się z tego wymigiwały i właśnie co z tym obszarem, jak o nas zadbać. To przepraszam, może ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Dla mnie podstawowa zasada jest taka, że najpierw podpisuję umowę z pracownikiem, a potem dopiero pracownik zaczyna pracować, czy współpracownik, więc to ja mogę tylko od siebie tak. Ja dodam z naszych praktyk, że prowadzimy taki program, który się nazywa Interwencyjne Forum Teatralne i zachęcam Cię do tego, żebyś sobie zerknęła na stronie Instytutu, jakie działania w ramach tego forum są prowadzone, bo to są w tym roku działania warsztatowe i dyskusje, które są właśnie częściowo skierowane również do osób freelancerskich i szczególnie do osób młodych, które zaczynają pracę w obszarze kultury. Między innymi do tej pory były warsztaty na przykład z umów i kwestii prawnych. W ogóle sama idea forum to jest też taka inicjatywa częściowo naszego zespołu, który zaczął identyfikować pewne tematy w czasie pandemii, które wydawały się ważne w kontekście w ogóle funkcjonowania środowiska teatralnego. W zeszłym roku interwencyjne forum było głównie poświęcone kwestiom uzależnień i z tego powstał raport pod przewodnictwem Bogny Kiedlińskiej, który jest dostępny na naszej stronie. Natomiast w tym roku ten program jest właśnie głównie oparty na takiej wymianie wiedzy i zwróceniu uwagi na pewne kwestie związane właśnie z procedurami, kwestiami formalnymi, ale też współpracą, komunikacją, takimi kompetencjami, które dzisiaj są szczególnie ważne, czy wydają nam się szczególnie ważne w kontekście właśnie osób freelancerskich i osób młodych, które zaczynają pracować w obszarze teatru. Ja tylko dam taką nadzieję prawną znowu, to znaczy, że Unia Europejska mocno pracuje nad tym niezbadanym rynkiem osób, które właśnie funkcjonują tak, że system ich czasami nie potrafi wyłapać, bo nawet nie mają umów pozawieranych, bo to my tu już mówimy zawrzeć umowę, a czasami to nawet tego się nie da zrobić. Więc tutaj nie wiem, czy to pocieszająca wypowiedź, ale tak, mamy 350 milionów, prawda, osób na wolnych zawodach, tak zwanych uregulowanych, nieregulowanych w całej Unii Europejskiej i jest przygotowywany przepis, który ma zabezpieczyć, czyli wyłapać te osoby, żeby miały bezpieczeństwo zatrudnienia. W dużym uproszczeniu to teraz mówię, bo nie mamy czasu, więc wracam jakby do początku, że to oddolnie teraz się systemy prawa. Zauważyliście Państwo, tak jak różnica pokoleniowa, młodzi ludzie zgłaszają potrzebę, żeby system prawa się zmienił. To nie emeryci, przepraszam za określenie, tworzą system prawa, bo oni są już beneficjentami tego systemu, a nie tworzą go. Wy, młodzi tu, w was jest nadzieja, żeby oddolnie systemy europejskie, światowe zmieniać, żeby zachować tą co proporcję. I dla tego przykładu, o którym tu jest mowa, właśnie od młodych freelancerów płynie potrzeba kierowana do tak zwanej w cudzysłowie Brukseli, żeby uregulować ten rynek niezłapany, bo on jest strasznie duży i nieuregulowany, on też jest nieuregulowany podatkowo, ZUS-owsko i tak dalej, co ma swoje konsekwencje. To tak a propos. Dziękuję. Mamy jeszcze miejsce na jedno. Był tutaj. Dzień dobry, Patryk Krzak, jestem absolwentem AST Kraków i obecnie studentem ostatniego roku psychologii w Krakowie. I tutaj pojawił się wątek edukacyjny. Nie mamy przedstawiciela tutaj stricte członu edukacyjnego wśród nas, więc trochę to też spada na państwa, jak potem przychodzą do państwa aktorzy. I ja myślę tutaj o takich też działaniach profilaktycznych, bo na przykład, przynajmniej z tego, czego ja doświadczyłem, szkoła nie zapewnia na przykład pewnych metod dbania o ten dobrostan wśród studentów, którzy potem idą w zawód. Nie ma na przykład metod derollingu, wychodzenia z postaci, nie ma metod radzenia sobie na przykład z czymś, co też zostało nazwane w literaturze, nie jest usankcjonowane badaniami, tylko funkcjonuje w literaturze jako stres postdramatyczny i kojarzy się to właśnie i to celowo z tym, z czym się kojarzy. I myślę też o takich właśnie sytuacjach,
asymetrycznych relacji, które też się pojawiły, czyli tej kwestii, chociażby ten przykład z tym, że nie ma wymogu dzielenia się swoją biografią w procesie i to jest super, ale myślę sobie o takim aktorze, który nie ma na przykład zbudowanej pewnej asertywności w sobie, że kolega obok właśnie się płodnie dzieli i reżyser się na to wszystko bardzo uśmiecha, bo będzie miał materiał, i on nagle czuje się przymuszony wewnętrznie do tego, żeby też to zrobić, nawet jeśli nie ma ochoty i nie umie na przykład się przed tym bronić. Więc myślę tutaj na przykład, czy teatry myślą o na przykład takich działaniach szkoleniowych, profilaktycznych dla, no tutaj mówię o aktorach, ale to się oczywiście może roznosić na inne człony, z których ci pracownicy mogą korzystać, żeby no też jakby w dołku jakby już móc prewencyjnie zadziałać na pewne zdarzenia, które mogłyby mieć miejsce, a nie muszą. Dziękuję. U nas sytuacja wygląda w taki sposób, że przed rozpoczęciem prób wiemy, czy spektakl będzie tworzony przez improwizację, czy będzie tworzony w oparciu o biografię aktorów, czy też po prostu będzie tworzony w oparciu o tekst, który jest i to będzie jakby praca z tekstem. Tak, gdyby jest pierwsza rzecz, czyli nie ma takiej sytuacji jakby zaskoczenia, że nagle, nie wiem, no, jest to na coś innego, umawialiśmy się i to jest moja umowa z realizatorami, a co innego się tam dzieje. Druga rzecz, to wydaje mi się, to jest kompetencja osoby zarządzającej, w tym przypadku mnie. Ja też znam zespół i jak przyjmuję też nowe osoby, to staram się już z nimi wcześniej pracować, znać je i ja wskazuję, który aktor, aktorka w tym procesie znajdzie się, a która lepiej nie. Czyli to jest jakby taka czułość, bo tu mówimy też, albo uważność dyrekcji, kierownictwa na aktorów i na osoby, które przychodzą, żeby spektakl realizować. To jest to, co też powiedziała Ania. To musi być wspólne zaufanie, ale to zaufanie też można, jakby jest budowane przez osobę zarządzającą, czyli przez osobę dyrektora. To nie dzieje się tylko w sali prób między aktorami i reżyserem. Tak, to ja bym to totalnie podbiła. To jest trochę o czym mówimy, o pewnym takiej pracy zespołowej, więc to jest zawsze, wiadomo, odpowiedzialność nasza zarządcza jest ta najwyższa, ale to są kierownicy, w naszym przypadku to jest kierownik zespołu artystycznego, właśnie dokładnie w tej roli takiego czułego przewodnika, czy osoby będącej blisko procesu. To jest też w naszym przypadku zespół programowy, który też daje feedback na etapie pracy nad spektaklem. To jest bycie, akurat u nas w teatrze, kierownika zespołu artystycznego, bycie na spektaklach, przynajmniej raz w secie. Czyli takie rzeczywiście zespołowa opieka nad całym zespołem, czy to zespołem aktorskim, czy to zespołem teatru. I to mi się wydaje, nie wiem, czy to jest dobra puenta, ale ten wzajemny szacunek, wzajemna gdzieś tam rozmowa i też taka czułość i jakby w tej odpowiedzialności i zaufanie. Okay, dziękuję. Przepraszam bardzo, ale ja rozumiem, że, bo może ja też źle zrozumiem pytanie, to było pytanie też o edukację, zgadza się? Mhm. No mamy w mojej osobie, chociaż nie pracuję w tej branży dosłownie, ale znam te metody edukacyjne i to różne. Więc jeżeli pozwolicie Państwo, no tak, ten system nam się zmienia również poprzez system edukacyjny, zgadza się. I tutaj on być może już się zmienił, być może wymaga zmian. Ale to dokładnie na tej samej zasadzie. Nie studiuje pan w zawodzie masowym, prawda? Bo w zawodach masowych studia się zalicza i dziękujemy, do widzenia i szukamy jako 1000 absolwentów pracy. Wy jesteście środowiskiem hermetycznym, zgadza się? Więc uczą was mentorzy, tak? Zgadza się? W klasyfikacji jakiejś mentorskiej relacji, a nie relacji pod tytułem mam anonimowego studenta razy 1000 takich na studiach zaocznych i dziennych. Więc nie to są studia niemasowe, a zatem to się musi opierać na relacji osobistej i tak jak pana
i tutaj obecnych, i kolegów, koleżanki, osoby studiujące, teraz powiemy, zgodnie z potrzebą, tak jak będziecie szkoleni, tak będziecie prawdopodobnie zatrudnieni, no tak mówiąc na tych podobnych zasadach, no bo jakby pokoleniowo nam się to zaczyna zmieniać i mam nadzieję, że skończą się już czasy, które ja jeszcze spotkałem z poziomu moich działań edukacyjno-szkoleniowo-doradczych parę lat temu, gdzie połowa środowiska aktorskiego mówiło, że aktor na etapie szkolenia musi przejść mękę, szkołę życia i być druzgotanym, przemocą i tak dalej, żeby w ogóle był, bo jak nie, to znaczy, że się do tego co? Nie nadaje. No. Dobrze, jest jeszcze jedno pytanie, dobrze? Więc ja bardzo proszę o tak wartość pytania i odpowiedzi już tym razem, bo jeszcze mamy zgodę na to. No to może tak szybko, jak najlepiej się dostać do takich w ogóle instytucji, bo widzimy, że jakby jest potrzeba, że słyszymy tutaj w tym naszym gronie, ale też trochę może jako osoby takie też freelancerskie, że tak powiem, nawiązując do pytania, jak tak się przedostać, jako psycholog? My jesteśmy psycholożkami, tak, psychoterapeutkami wkrótce, no, jako psycholożki. Psycholog w kulturze i Kraków miasto. Znaczy, myślę, że to seminarium tak naprawdę jest na to odpowiedzią. To znaczy, że jesteśmy tymi dwoma środowiskami, które się spotykają i dzisiaj dzięki Fundacji Katarynka mieliśmy okazję się spotkać pewnie może pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni, więc może niech to będzie odpowiedź, że po prostu to jest jakiś, nie wiem czy początek, ale na pewno wspaniałej pracy. I tym sposobem chyba po prostu skończymy o czasie. Ogromne dzięki dla Was wszystkich. Super panel. Jeszcze raz Ania Rochowska, TR Warszawa. Anna Galas-Kosil, Instytut Teatralny. Doktor Mateusz Warchał, PIP. Nie, już nie. Była Państwowa Inspekcja. Doradca niezależny. Sebastian Majewski, Teatr imienia Szaniawskiego i zdalnie, ale jakże obecnie Ania Smolar. Dziękujemy Ci bardzo też, że jesteś, byłaś. A ja bardzo dziękuję. Już wiem, że wielu z Was po prostu wraca teraz do domów, ma przed sobą całą podróż. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że przyjechaliście i że rzeczywiście to jest temat, który Wam gdzieś leży na sercu. I tak jak Ania Rochowska mówiła, już rozmawiałyśmy kuluarowo, że trzeba pomyśleć o tym, żeby takie wydarzenie miało 2 dni, a nie 1 i że jest tyle tematów do rozmów, że naprawdę mam nadzieję, że razem gdzieś się połapiemy, nawiążemy współpracę. To, co ja mogę też obiecać, to, że złapiemy te pytania, które były do dobrych praktyk i naprawdę spróbujemy na nie odpowiedzieć i postaramy się, będzie zapis konferencji, ale żeby zebrać te wszystkie informacje, może w formie jakiejś, nie wiem, publikacji, jakichś informacji, żeby to były to takie dobre praktyki. Dziękuję, ale też bardzo, bardzo z całego serca dziękuję całej Fundacji Katarynka. Mariusz, który sterował tutaj połączeniami z różnymi krajami i w ogóle kosmosem. Dzięki, Mariusz. Bardzo dziękuję Oli, która tu siedzi, i Madi za całodzienne tłumaczenie. Dziękuję Ali, która ogarniała komunikację. Bardzo z całego serca dziękuję Kasi, Adze, Danieli, które tam Was witały i naszym wolontariuszom, Magdzie. No po prostu bez Was to by się nie udało. Marysia Zięba, dzięki za moderację, i Marta Kurowska i Helena Świegocka jeszcze raz mega dzięki za Wasze wsparcie i za to, że dodałyście mi odwagi, żeby to wydarzenie zrobić we Wrocławiu. To za to Wam bardzo dziękuję, bo teraz bym musiała wracać z Warszawy do Wrocławia. Dzięki.